Witajcie kochani. Sprawdzam sobie tutaj na podglądzie, czy wszystko jest w porządku. Zdaje się, że jestem już na żywo z Wami. Pragnę gorąco przywitać wszystkie osoby, które są punktualnie i nie spóźniły się i nie zwlekały z przybyciem na tego live'a. Ze sobą włącznie chcę Wam powiedzieć, że udało mi się. To nie jest reguła, ale bardzo, bardzo się staram, bardzo nad tym pracuję, a kto dzisiaj posłucha o temacie prokrastynacja, to będzie wiedział, że pewne osoby z tym mają wyzwanie. Ja też do takich osób należałam, łamane na należę. W związku z powyższym temat, który omówię, będzie dzisiaj tematem dobrze mi znanym, co nie znaczy, że łatwym chcę powiedzieć, natomiast myślę, że bardzo, bardzo ciekawym. Zanim naukowcy zdecydują, co przed nami odkryć, a co przed nami ukryć, my sobie dzisiaj porozważamy na temat prokrastynacji i prekrastynacji, młodszej siostry prokrastynacji, dużo mniej znanej, a myślę, że równie ważnej dla tych osób, które na to cierpią, które tego doświadczają na co dzień, a już wiemy, że nie muszą. Będziemy sobie rozważać z poziomu biologii totalnej. Oczywiście, jak wiecie, na tym kanale ja się w tym specjalizuję, ale przygotowałam dla Was niemało niespodzianek i na samym końcu dla wytrwałych jeszcze znajdzie się kilka ciekawostek, myślę, że bardzo, bardzo atrakcyjnych. Dla tych, którzy się już bardzo, bardzo spieszą, a czekają tutaj na odpowiedź na pytanie, czy prokrastynacja ma swoje umocowania w biologii, a nie tylko w samej psychice, odpowiedź brzmi tak. Więc jeśli już macie swoją odpowiedź i bardzo się śpieszycie, to możecie lecieć. Ja się żegnam, dajcie lajka, dajcie suba, będę bardzo, bardzo wdzięczna. A ci, którzy mają trochę więcej czasu i są gotowi zgłębiać wiedzę, zapraszam, zostańcie ze mną i chcę powiedzieć bez długich wstępów, bo wiedzy dzisiaj ogrom. I spodziewam się, że ten live chwilę potrwa. No, jak szykuję się na live'a, który potrwa 45 minut, to mi wychodzi 1,5 godziny, więc jeśli się szykuję, że dzisiaj będzie troszkę dłużej, to nie wiem, co będzie. Zatem rzeczywiście idziemy, kochani, do przodu. Organizacyjnie tylko jedna kwestia, mianowicie na takich live'ach jak ten, czyli tych, które są na żywo, a nie które się ukazują tutaj w wersji archiwalnej, ja zawsze obiecuję, że postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Więc tak też będzie i tym razem. Jednak chciałabym podzielić tego live'a na dwie zasadnicze części. Pierwsza to będzie ta, gdzie ja najpierw się wypowiem i myślę, że już tutaj znajdziecie dużo odpowiedzi na swoje pytania, a dopiero właśnie w tej następnej części będę chciała odpowiedzieć na Wasze pytania, w pierwszej kolejności na te, które do mnie nadeszły w międzyczasie po tym, jak ogłosiłam, że właśnie tutaj taki live nastąpi i mam wydrukowanych 5 stron Waszych pytań, a w drugiej kolejności poczekam jeszcze na Wasze pytania na żywo i bardzo Was proszę o taką uważność, żeby te pytania się nie powtarzały w miarę możliwości. Myślę, że na większość Waszych pytań, z którymi dzisiaj przychodzicie, już dostaniecie odpowiedź w międzyczasie, ale gdyby pojawiło się coś jeszcze, co powiem Wam, jestem bardzo zainteresowana, co jeszcze może się tutaj przy tym temacie pojawić, to ja jestem otwarta, tutaj podejmuję tą rękawicę i postaram się Wam na te pytania odpowiedzieć i zróbmy proszę tak, że nie piszcie tego teraz, ponieważ ja teraz nie patrzę na czat i nie będę miała możliwości odpowiadać, tylko w momencie, kiedy rzucę hasło. Ok, teraz otwieram się na Wasze pytania, wezmę sobie tablet do ręki, tutaj mam swój tablet z podglądem, że wszystko idzie gładko, pięknie i zgodnie z planem i wtedy właśnie czytając te pytania na bieżąco, tak jak będą wchodziły, będę Wam odpowiadać. Nie wiem, ile nas osób dzisiaj jest, ale już widzę chyba, że około 100, a myślę, że jeszcze część spóźnialskich, my mówimy spóźnialskich, ale może to są ci, co właśnie prokrastynują, nie? Że jeszcze do nas tutaj dołączy, a na pewno wiem, już doświadczenie mi pokazało, że sporo osób obejrzy tego live'a później, w jakimś bardziej dogodnym dla siebie czasie i te osoby również gorąco witam. Cieszę się z tego, że Wy się między sobą witacie i pozwólcie, że nie będę tego czytać, bo wiem, jakie to jest denerwujące w momencie, kiedy ktoś później to odsłuchuje po czasie, a więc Wy tam łapcie kontakt ze sobą, a ja przechodzę dalej. Więc tutaj należałoby powiedzieć kilka słów na temat definicji prokrastynacji. Jest ich kilka, ja myślę, że każdy, kto tutaj przyszedł na takie spotkanie jak to, już się z tym bliżej zapoznał, więc ja nie od tego. Jak wiecie, nie jestem psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą, ja jestem konsultantem biologii totalnej, ekspertem w tej dziedzinie i będę tutaj występować z tego poziomu. A poziom, z którego dzisiaj mówię, czyli poziom biologii organizmów żywych, to nie jest poziom psychologii,
tylko poziom, który sięga głębiej i stara się zajrzeć do mózgu, a więc tak naprawdę wszelkie umocowania prokrastynacji czy prekrastynacji, o których będzie dzisiaj troszkę mniej, ale również i w dalszej części w zasadzie trochę na zasadzie odwrotności. Myślę, że możemy sobie tutaj porozmawiać właśnie też uwzględniając neurologię. Jeśli ktoś po raz pierwszy spotyka się z terminem prekrastynacji, to chcę powiedzieć, że to jest również działanie, które wyprzedza pewne czynności przed czasem. Tak jak przy prokrastynacji my odkładamy do ostatniej chwili, zwlekamy ile tylko się da, po to, żeby czynność, która i tak ma być wykonana, wykonać w ostatnim możliwym momencie, tak przy prekrastynacji napięcie związane z tym, że czekamy, aż mamy wykonać jakieś zadanie, właśnie na ten deadline, w ogóle na sam fakt, że jesteśmy do czegoś zobowiązani, wszystko jedno, czy to będzie zobowiązanie zewnętrzne, czy jakieś może wewnętrzne, bo wypływa po prostu z naszego ja, napięcie z tym związane jest tak ogromne, że wolimy to zrobić już, żeby mieć to z głowy. No i okazuje się, że robienie czegoś na zapas czasem mi tręży wysiłki, czasem marnuje czas, czasem właśnie sprawia, że niestety czynność trzeba powtórzyć, bo zrobione za wcześnie po prostu nie zadziała. Najlepszym przykładem jest, kiedy na przykład matka wieczorem przygotowuje dziecku posiłek na następny dzień i nie jest to zwykła kanapka, która umówmy się jakoś tam do rana czy do popołudnia w szkole przeleży w tej śniadaniówce, ale na przykład jakaś sałatka owocowa czy warzywna. I wiemy, że wykonana dzień wcześniej, dobę wcześniej, następnego dnia może być już po prostu niezjadliwa. Owoce mogą się zepsuć, warzywa mogą nie wyglądać i dzieci takich rzeczy już później nie jedzą. Dlaczego mamy takie rzeczy robią wieczorem? Oczywiście tatusiowie też, nie łapcie mnie teraz poproszę za słówka, skupmy się tutaj na głównym naszym temacie. Dlaczego właśnie ludzie czasem robią takie rzeczy przedwcześnie? Właśnie po to, żeby zdjąć sobie z głowy, z pamięci zadanie, które czeka w kolejce i móc po prostu odhaczyć zrobione, 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 zrobione. No tylko, że właśnie zrobione przedwcześnie czasem może sprawić, że ktoś musi tą czynność powtórzyć, ponieważ będzie to nie do wykorzystania. Odniosę się jeszcze później w dalszej części tego live'a do tego mocniej, natomiast teraz już wiemy, o czym rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, że czy przy prokrastynacji, czy prekrastynacji zawsze jesteśmy jakoś w niezgodzie z czasem. Zawsze jesteśmy w jakimś takim ruchu, który albo nas spowalnia, albo każe nam coś przyspieszać. No i tutaj już mi się od razu kojarzy różne zaburzenia tarczycy. Nie jest to dzisiaj live na temat tarczycy, ale trudno tego nie uwzględnić, gdyż właśnie tam rozważamy na temat zaburzonego rytmu życia, działania nie w zgodzie ze swoim tempem, ze swoim rytmem życia, w jakim jesteśmy, tylko właśnie tak pod dyktando innych różnych okoliczności i różnych innych imperatywów. To jest jeden z biologicznych niezmienników chorób tarczycy, natomiast dzisiaj nie o tym, kiedyś bardzo chętnie, a teraz właśnie tylko przyjrzyjmy się, czy właśnie osoby, które prokrastynują, nie mają może jakichś problemów z tarczycą na zasadzie albo nadczynności, albo niedoczynności. Niedoczynność jest fazą naprawczą, jest rozwiązaniem nadczynności, a więc tutaj już też tak wzmiankuję dla osób, które może właśnie tego potrzebują. Pozwólcie, że tylko wyłączę sobie klimatyzację, bo sobie tu tak wychłodziłam studio, że za chwilę będę już się trząść z zimna, bo lampy grzeją i o to mi chodziło. Dobra, idziemy dalej. A więc taka chwila na temat prokrastynacji czy prekrastynacji z poziomu psychologicznego czy społecznego. Psychologia nas uczy, że przyczyną prokrastynacji są, i teraz będę wymieniać wszystko, co udało mi się znaleźć i nie wiem, czy to jest wszystko, ale też umówmy się, że jeśli gdzieś jest jeszcze jakiś element, to on się tutaj nam wkomponuje w to wszystko, co będzie naszą opowieścią z poziomu biologii. Gdyby nie, to będzie czas na pytania później i wtedy możecie mnie o to zaczepić. Ale to, co jest podstawowe i powtarza się w zasadzie we wszystkich książkach, we wszystkich materiałach w internecie, jakie znajdziemy na temat prokrastynacji, to to, że głównym powodem jest po pierwsze lęk przed porażką, przed niepowodzeniem. Po drugie, lęk przed oceną, przed krytyką, przed jakimś komentarzem, oczywiście tu w domyśle negatywnym, może nawet hejtem. Perfekcjonizm, bardzo ważny podpunkt programu, czyli takie zbytnie skupienie się na szczegółach i realizowaniu wszystkiego precyzyjnie. Brak motywacji, czyli teoretycznie mała potencjalna korzyść z ukończenia jakiegoś zadania. Problemy z zarządzaniem czasem, z planowaniem i z priorytetyzowaniem zadań. Niska samoocena, brak wiary w siebie,
zaburzenia funkcji wykonawczych, czyli planowanie, organizacja i kontrola tych wykonywanych zadań. Dalej, złożoność zadania, czyli zobaczcie, samo to, że zadanie może być skomplikowane i wieloczynnościowe, może spowodować, że my odkładamy to na później. No, na przykład ze względu na to, że kiedy nie umiemy nadać priorytetu, co jest najważniejsze, co później, albo po prostu poustawiać czegoś planowo w czasie, takie zadanie jest nie do wykonania. Tu spójrzcie na dzieci. Myślę, że największy kłopot mogą mieć dzieci, osoby niedojrzałe. Dalej, zmęczenie, przebodźcowanie, męczliwość i rozproszenie bodźcami. Kolejne, poczucie przytłoczenia i następne obsesyjne myśli. To jest tyle, co psychologia, to jest tyle, co może trochę nauki społeczne, bo oczywiście my sobie zdajemy sprawę z tego, że jest bardzo dużo negatywnych konsekwencji w momencie, w którym my prokrastynujemy, czyli odkładamy właśnie na później. Z poziomów społecznych dla nas najważniejsze jest to, że w momencie, kiedy współpracujemy i tutaj w zasadzie na razie wszystko jedno, czy to będzie współpraca w rodzinie, na poziomie jakiejś takiej pojedynczej komórki społecznej typu ja i partnerka, czy my właśnie razem z naszymi dziećmi, czy może w większym kręgu bliskich osób. Teraz za chwilę nadchodzą święta, a więc często spotykamy się z dalszą rodziną, a więc już tu też widzimy, że jest potrzebna współpraca. Umawiamy się na pewną godzinę na śniadanie, dobrze by było, żebyśmy wszyscy się spotkali, żeby się nikt bardzo nie spóźnił, żeby nikt nie musiał na właśnie takie osoby czekać. Oczywiście biorąc pod uwagę prekrastynację, czyli to, o czym wspomniałam wcześniej, że właśnie zdarza się niektórym być przed czasem. Dobrze by było, żeby nie było sytuacji, w której ktoś czeka już od wielu godzin, bo mimo umówionej godziny on jest już gotowy wcześniej i jest głodny, bo po prostu czeka, bo już on był gotowy wcześniej, ale cała rodzina nie. A więc na poziomie komórki społecznej patrzymy, że szkody mogą wynikać z nieporozumień, z tego braku takiej współpracy, jaka tutaj następuje, ale oczywiście dużo częściej negatywnie oceniane i mniej wyrozumiałości znajdziemy na poziomie zawodowym, a więc wszędzie tam, gdzie mamy drużyny, wszędzie tam, gdzie są zespoły, które są zobowiązane do tego, żeby w sztafecie przekazywać sobie wykonane zadania dalej. Ci następni będą czekali, aż pracę wykonają ci poprzedni. Jeśli oni się z czymś spóźniają, no to wiadomo, że cały zespół jest później opóźniony, a więc tak, konsekwencje mogą być bardzo, bardzo przykre, łącznie ze zwolnieniami z pracy oczywiście i możemy mówić wtedy o jakimś niedostosowaniu społecznym, czy niedostosowaniu do pracy zespołowej, czy nawet może i o socjopatii w niektórych przypadkach. Myślę, że tutaj tych historii znacie wiele, będziemy się do nich odnosić i wracać w międzyczasie, a ja tylko chciałabym powiedzieć i wylistować, jakie mogą być potencjalne skutki prokrastynacji, czyli właśnie coś, co myślę, że Was sprowadza. To jest właśnie to, co czujemy w momencie, kiedy ta prokrastynacja pojawia się raz na jakiś czas, bo niektórzy mówią o pętlach w prokrastynacji, czyli właśnie o tym, że gdzieś jesteśmy na starcie, finalnie udaje nam się zadanie wykonać i dowieść, powiedzmy na czas, albo jakoś tak lekko po czasie, ale jeszcze zaliczone, tylko że problem nie zniknął, konflikt nie został rozwiązany, a być może okazuje się, że to nawet program, a nie konflikt i dojdę do tego za chwilę, a gdybym to zgubiła, to mnie złapcie tutaj za rękę i powiedzcie: Magda, miałaś to powiedzieć, poproszę. No i w momencie, w którym taka osoba dochodzi do końca jednego zadania, zaczyna się ta pętla od początku, przy następnym już znowu może odkładać na później. I konsekwencje są proste, tak? Przede wszystkim poczucie winy. To jest bardzo trudne uczucie, to jest taki stan, w którym naprawdę wibrujemy dość nisko, nie lubimy ani siebie, ani ludzi wtedy właśnie z tego poziomu. Co tu dużo mówić, o poczuciu winy macie mój webinar, jest na mojej stronie. Gdyby to był czyjś bardzo duży problem, to tam rozróżniam poczucie winy zdrowe od patologicznego i to też dobrze wiedzieć, że w biologii rozróżniamy właśnie takie dwa rodzaje poczucia winy, tam się bardziej na tym skupiam. Dalej, skutki prokrastynacji to niska samoocena, ponieważ jeżeli ja rzeczywiście widzę, że nie dowożę, widzę, że coś obiecałam, a nie dowiozłam na czas, że nie spełniłam swojej obietnicy, czy właśnie ktoś przeze mnie ucierpiał, dzieci się ciągle spóźniają do przedszkola, albo nie mają pracy domowej, albo w zespole, w pracy coś tutaj właśnie nie domaga, i to moja wina, tak, to mamy prawo wtedy myśleć o sobie źle, oczywiście ja do tego nie zachęcam, ale to się po prostu dzieje automatycznie.
Co następnego? Lęk przed oceną innych ludzi, znowu naturalne. Może ja po prostu wylistuję i nie będę tego omawiać czy tłumaczyć, a potem do tego wrócimy. Osąd innych, negatywny skutek prokrastynacji, złość innych, problemy społeczne, problemy socjalne. W przypadku niezrobienia na czas powstają szkody. Ja tu dałam kilka przykładów. Na przykład, no, nieumyta głowa, tak? Odkładasz do samego końca, a potem ci wyłączają wodę. Czyli co jest tutaj ważne, że w momencie, kiedy my odkładamy coś do końca, a nie przewidzimy, że może wydarzyć się coś w ostatniej chwili, właśnie takiego, no właśnie nieprzewidywalnego, typu skończy się toner w drukarce i chcesz oddać tą pracę dyplomową na czas, ale napisałaś ją po prostu w ostatniej sekundzie, rzutem na taśmę idziesz drukować i okazuje się, że nie ma tuszu, no bo tuż trzeba pojechać i w zasadzie no to już z tym nie zdążysz, czyli właśnie nie ma tego marginesu czasu i to wtedy właśnie powoduje szkody. No nie ma wody w kranie, bo akurat jakaś awaria, nie umyłaś wcześniej, idziesz z brudną, nie? Dalej, spóźnienie na samolot, przecież też znamy bardzo dużo takich historii, albo na live'a, to tutaj wiecie, puszczam Wam oczko troszkę, jeszcze najgorzej jak na własnego, nie? Dalej, przegapione terminy. No i to już mogą być poważne konsekwencje, bo o ile to będą jakieś wysokie, trudne sprawy urzędowe, no to wiadomo, że to już będzie czasem poważna sprawa. Jeśli nie aż takiej rangi państwowej waga, no to może mniej ważna sprawa, ale jednak zdarza nam się po prostu coś stracić, nie pójść na koncert albo nie wziąć udziału właśnie w jakimś wydarzeniu. Oczywiście nieopłacone rachunki, bardzo częsty przykład, który jest przytaczany tutaj właśnie w tym przypadku, e, taki, ja napisałam sobie, niedogotowany obiad, nie? Czyli właśnie w ostatniej chwili rzucasz się na to gotowanie, no bo już trzeba, cały dzień zwlekasz i potem tak jesz na szybko, już odpuszczasz, już właśnie nie obiad, tylko jakaś tam kanapka. Zaniżona produktywność. Czyli kolejny podpunkt programu to poczucie właśnie niskiej sprawczości i produktywności czy efektywności. To przykładowe skutki prokrastynacji. Jeżeli chodzi o skutki prekrastynacji, czyli to, o czym mówiłam wcześniej, że to są te działania wyprzedzające czas, a więc ja pamiętam w Kuźni Zdrowia jeszcze jak prowadziłam swój lokal na Saskiej Kępie, to zdarzało się, że przychodziły osoby na moje warsztaty czy na różne prelekcje, które tam wtedy organizowałam, też z udziałem różnych gości. Te osoby potrafiły przyjść czasem godzinę albo i półtorej wcześniej. Jakież było moje zdziwienie, kiedy ja z reguły tak raczej na granicy, na styk, a te osoby po prostu umalowane, gotowe, spokojne, miękkim krokiem. No tak, no wtedy właśnie dostawały różne zadania pod tytułem, czy możesz rozstawić krzesełka w sali, czy możesz mi pomóc tutaj przynieść wodę, albo coś jeszcze innego, co będzie potrzebne na prelekcję, otworzyć okno, przewietrzyć salę. Bardzo się przydawały takie osoby, ale ja nie wiem, na ile to było z korzyścią dla nich. One właśnie tutaj też wykazywały tą prekrastynację z powodu własnych konfliktów. To nie zawsze było tak, że one tego chcą, no ale właśnie pchane jakimś wewnętrznym programem, tym wewnętrznym motorem, one po prostu tak muszą. Też ponoszą tego konsekwencje. Bardzo często to jest właśnie drugi raz ta sama praca, która jest do wykonania, ponieważ praca zrobiona przedwcześnie nie zawsze może czekać, będą tego przykłady gdzieś dalej. Tu chciałabym jeszcze powiedzieć Wam taką ogólną jedną rzecz, a mianowicie, że dużo częściej łatwiej nam się zabrać za zrobienie czegoś dla kogoś i tutaj trochę wszystko jedno, czy z przymusu, czy z miłości, ale jednak dla kogoś niż dla siebie. I dzisiaj bardzo bym chciała, żebyśmy też sobie to obejrzeli, że rozmawiając o takich sprawach ważnych, życiowych, które miałyby zmienić nasze zachowanie, bo tak naprawdę to, o czym dzisiaj rozmawiamy, głównie dotyczy naszego poziomu behawioralnego. Oczywiście jest ten poziom mózg, my wiemy, że mózg automatyczny tym zarządza, w mózgu są zapisy i oczywiście później wchodzi to w nasze zachowanie, ale jednak tu dzisiaj mało rozmawiamy o ciele, to nie chodzi o jakieś choroby, żeby właśnie ciało nam pokazywało na poziomie tkanek, tu bardziej właśnie chodzi o to, co się dzieje z nami na poziomie psychiki, zarządzanej przez mózg, ale to wszystko sterowane właśnie przez program. I do tego właśnie, dlaczego my tak właśnie odnosimy się bardziej do innych, a nie do siebie, dojdziemy za chwileczkę. Bardzo mam dużo tych notatek dzisiaj dla Was, tak sobie tutaj nimi żongluję, bo one w zasadzie liniowo nie są do poukładania dzisiaj w ogóle.
idziemy kawałek dalej, następny krok, takie ogólne pojęcie, w ogóle dlaczego nie działamy, czyli w ogóle szukamy w tej chwili różnych takich powodów, dla których następuje prokrastynacja. Teraz jesteśmy właśnie w tym temacie zwlekania, odwlekania w czasie, zostawiania na ostatnią chwilę i bardzo często ludzie pytają się mnie, czy to nie jest lenistwo, że ja po prostu tego nie robię. I chcę powiedzieć, że przygotowując się tutaj do tego live'a, bardzo dużo przyglądałam się temu aspektowi naszego tematu, żeby umieć dobrze rozróżnić, kiedy naprawdę mamy do czynienia z lenistwem, a kiedy to już jest prokrastynacja. A więc dwa takie kryteria, które bardzo fajnie nam to rozróżnią, gdzieś to mam zapisane, ale może powiem z pamięci, może mi się uda, a mianowicie, że po pierwsze przy lenistwie ja naprawdę nie chcę czegoś zrobić. Można to tak powiedzieć, mi się nie chce, nie? Dzieci często tak mają, nie chce im się sprzątać tego pokoju, nie chce im się robić zmywarki, nie chce im się iść do szkoły, nie chce, czyli właśnie tam ze środka to wewnętrzne dziecko stawia jakiś opór i teraz tu warto by się temu przyjrzeć, że albo nie widzi celowości i sensowności tego zadania, albo czuje to jako imperatyw i tutaj ktoś pisał właśnie w tych waszych pytaniach jest takie, a czy to coś ma wspólnego ze słowem muszę? No ma, oczywiście, że ma. Jeżeli właśnie gdzieś jest jakiś przymus zewnętrzny i nie uznaje tego za własną motywację, no to może mi się nie chcieć. Tu bardzo cenna informacja jest taka, że kiedy mówimy mi, na zasadzie może mi się nie chcieć, no to należy odróżnić te 3 poziomy, o których pisał Eric Berne. Między innymi w książce W co grają ludzie, bardzo stara literatura, no już tam z 50 lat ma albo i może i więcej. W każdym razie te nauki cały czas aktualne. I więc ten psycholog powiedział, że mamy w sobie to wewnętrzne dziecko, wewnętrznego rodzica i wewnętrznego dorosłego, który powinien regulować to, co dzieje się w dialogu wewnętrznym między dzieckiem a rodzicem w nas. Więc teraz mi się nie chce, to jest ewidentnie odzywka młodszego ja, czyli tego wewnętrznego dziecka. A musisz coś zrobić, to jest ewidentnie komunikat, który płynie z wewnętrznego rodzica, o ile nie mówimy w ogóle o rodzicu albo jakimś szefie nad nami, czy po prostu innej osobie, drugiej osobie. Jeśli mówimy o wewnętrznym dialogu, no to mamy w głowie właśnie to, że z poziomu intelektu płynie jakiś komunikat, który niekoniecznie jest tożsamy z tym, co płynie z poziomu serca, czy powiedzmy uczuć. No i tutaj właśnie dobrze byłoby włączyć tego wewnętrznego dorosłego. Ta struktura się rozwija w nas najpóźniej, wymaga dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej, a w zasadzie to każdej dojrzałości i inteligencji emocjonalnej, czyli właśnie pewnego rodzaju praktyki wyćwiczenia też pracy z emocjami i swoich zachowań, różnych nawyków, bo kiedy rozmawiamy o prokrastynacji czy o prekrastynacji, no to niestety, będąc na poziomie behawioralnym, musimy umieć zauważyć, że to już jest sprawa, która najczęściej jest nawykowa, a więc po prostu wchodzi w pewną powtarzalność, rutynowość naszych zachowań, no i jeśli nie opanowana świadomie z poziomu wewnętrznego dorosłego właśnie, to będzie po prostu nami rządzić. No, czy my lubimy uruchamiać wewnętrznego dorosłego? Nie za bardzo i najczęściej popędza nas do tego wewnętrzny rodzic, ale przyglądając się właśnie tutaj sprawie samej czystej prokrastynacji i znowu w odróżnieniu od lenistwa, to chcę powiedzieć, że przy prokrastynacji jest ten wybór, że tak, ja to zrobię. Oczywiście, że to zrobię i najczęściej osoby, które prokrastynują, one dokończają to zadanie, one wywiązują się ze swojego obowiązku, tyle że na ostatnią chwilę. Czyli w momencie, kiedy patrzymy na lenistwo, to ktoś mówi: „Nie chce mi się” i najczęściej tego nie robi, bo po prostu nie ma wewnętrznej motywacji. Nie chce mi się, a tu przy prokrastynacji chce mi się, tylko nie teraz. Więc przy lenistwie po prostu czegoś nie zrobimy, tutaj to zrobimy. No i to są właśnie takie rozróżnienia, które się pojawiają tutaj w naszych rozważaniach psychologicznych, a ja idę dalej, bo ja będę chciała zaraz to wszystko skomentować z poziomu biologii. Absolutnie do każdej z tych rzeczy, która tutaj pada, będę się odnosić. I teraz tak, pierwsza rzecz, która jest taka naprawdę bardzo kluczowa, w zasadzie do uwzględnienia już przez każdego, kto myśli, że prokrastynuje, podejrzewa siebie o to albo już po prostu wie, że tak jest. Pierwsze, co chciałabym, żebyś sprawdziła czy sprawdził, to to, czy ty nie masz przypadkiem tego poczucia przytłoczenia zbyt dużą
ilością spraw. To poczucie przytłoczenia nadmiarem obowiązków, nadmiarem myśli, nadmiarem zadań, to jest takie uczucie, jak w Windowsach mamy pootwierane wszystkie okna naraz. I wiecie, system naprawdę potrafi się zawiesić, bo po prostu w którymś momencie moce przerobowe, aby obrobić technicznie wszystkie te sprawy, które są otwarte w każdym okienku, po prostu już nie wystarczają na taką ilość zadań. A jeszcze zwłaszcza jeżeli to wszystko ma być do wykonania w krótkim czasie. Wtedy zaczyna się tworzyć presja, wtedy zaczyna się tworzyć stres, wtedy właśnie możemy nie móc już świadomie opanować sytuacji i intelektualnie nadawać priorytetów w wykonanych zadaniach. I ja bym chciała tutaj powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie to uczucie tego przytłoczenia, za dużo kęsów, właśnie z poziomu biologii za dużo kęsów. To jest według doktora Hammera i według germańskiej nowej medycyny, przepraszam, według nauk, które stanowią bazę dla naszej biologii totalnej, a więc absolutnie tożsame, my również w biologii totalnej to powiemy, to jest konstelacja w mózgu. To już nawet nie jest kwestia konfliktu, w którym my jesteśmy, tylko konstelacja. Konstelacja jest czymś bardziej skomplikowanym, bardziej złożonym, dlatego że dotyczy konfliktów, które uderzają w tym samym czasie po obu stronach półkuli mózgowej. W tym przypadku jesteśmy w pniu mózgu. Dla tych, którzy może są dzisiaj z nami po raz pierwszy, to takie króciutkie wyjaśnienie, że dr Hammer, tworząc bazę germańskiej nowej medycyny, mózg człowieka podzielił na takie 4 części. Mamy pień mózgu, móżdżak, istotę białą i istotę szarą. No a tradycyjny podział anatomiczny mózgu mówi o tym, że mamy zawsze półkulę prawą i półkulę lewą. Oczywiście wykluczam w tym momencie jakieś anomalie i wyjątki, które są od reguły. I teraz w momencie, w którym my obserwujemy, że padają konflikty po jednej i po drugiej stronie w konkretnej, tej samej części mózgu, czyli jeżeli będą 2 konflikty w istocie szarej po prawej, po lewej stronie, albo 2 konflikty po stronie w istocie białej, po prawej, to my wtedy właśnie obserwujemy powstanie tak zwanej konstelacji. Ja bym bardzo chciała dzisiaj w to się nie zagłębiać, dlatego że mamy bardzo dużo innej wiedzy do przekazania, ale kiedyś bym bardzo też chciała w to wejść, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe. Natomiast schodząc do pnia mózgu, powiemy tylko, że jest to część tak zwanego gadziego mózgu, a więc najstarszego ewolucyjnie mózgu, który współdzielimy razem ze wszystkimi niżej uorganizowanymi zwierzętami w świecie przyrody. I ta część mózgu ma za zadanie odpowiadać za wszystkie procesy witalne w naszym organizmie. A więc generalnie najbardziej witalnym procesem, który my tutaj przeprowadzamy, no to jest zdobywanie kęsa i ewentualnie pozbywanie się tego kęsa, czyli generalnie tak na przelot, bo od tego, czy uda nam się coś zjeść, pozyskać pożywienie i wydalić wszystko to, co niestrawione, wszystko to, co uznajemy jako resztki pokarmowe, a więc co ewentualnie mogłoby nas również zatruwać i co jest nam niepotrzebne, więc aby właśnie to wszystko prawidłowo działało, to jest nasza podstawowa funkcja, która utrzymuje nasze życie. Inne funkcje również, mamy kilka jeszcze innych witalnych, natomiast jak mówimy o kęsie, a w biologii totalnej bardzo często odnosimy się do tego, czy uda nam się zdobyć kęs, w zależności od rodzaju kęsa też różnie o tym rozważamy i są różne konflikty, tak zwane biologiczne niezmienniki tutaj rzutujące na choroby w naszym ciele. No to właśnie jak patrzymy sobie na pień mózgu, to wiemy, że to są kęsy witalne, czyli bardzo, bardzo dla nas ważne. Tyle tylko, że nasze moce przerobowe, właśnie nasza zdolność do tego, żeby trawić te kęsy jest też w jakiś sposób ograniczona. I na przykładzie dziecka, niech to będzie właśnie ten najlepszy chyba możliwy przykład, zaobserwujemy, że w momencie, kiedy znajdzie się ono w warunkach szkolnych, w których wszyscy od niego czegoś wymagają, aby wykonało zadania w określonym tempie, takim, w jakim życzą sobie tego nauczyciele, być może nawet rodzice, którzy się pod to podłączą, Ministerstwo Kultury i Oświaty, które również tutaj nakłada jakieś programy edukacyjne na to dziecko i ono musi się z tego wywiązać, to niekoniecznie to musi być to tempo, które jest dla danej jednostki najlepsze. A więc zbyt dużo kęsów naraz, zbyt dużo rzeczy, które to dziecko musi wchłonąć, bo rozumiecie, teraz siedzi na matematyce, ale za 15 minut już będzie na geografii, za chwilę będzie na historii, za chwilę będzie gdzie. Ono po prostu cały czas jest torpedowane ilością nowych danych, które musi przetworzyć, a jednocześnie nie nadąża z pozbywaniem się, jakby z przerabianiem tego, bo
wiecie, kiedy popatrzymy sobie na to, co dzieje się z kęsem, który trafia do naszego organizmu na poziomie układu pokarmowego, to wiemy, że on trafia do ust, gdzie z pomocą języka czy zębów mamy za zadanie rozdrobnić ten pokarm, z pomocą śliny przełknąć dalej, gdzieś już na poziomie przełyku, na poziomie jelita. Tam po drodze wiecie, żołądek, dwunastnica dzisiaj nie wymieniam, ale macie to wszystko w moich webinarach. Przewód pokarmowy, czy jelito cienkie, jelito grube, tych webinarów jest dużo, a więc właśnie cały ten pokarm, czyli cały ten kęs, on będzie rozebrany na czynniki pierwsze, a więc analizowany, mówiąc na poziomie metafory i intelektu, a potem będzie zintegrowane wszystko to, co jest potrzebne i co będzie uznane za wartościowe. No i oczywiście na poziomie jelita grubego, mówiąc w skrócie, odrzucone wszystko to, co już właśnie niepotrzebne i toksyczne. No i teraz jak popatrzymy sobie, że takim kęsem dla dziecka może być program szkolny, jakaś lektura w szkole, jakieś zadanie, które ono musi zrobić, nie wiem, nauczyć się wierszyka, to czy tamto, no może się okazać właśnie, że ono nie zdąży tego zintegrować. Ani nie zdążę tego przełknąć, ani nie zdążę tego strawić, ani nie zdążę tego zanalizować, ani nie zdążę zdecydować, co przyjmuję, co nie przyjmuję. W zasadzie na pewnym etapie się to tak przytyka, jak w filtrze. Tak się to przytyka, że w którymś momencie mówi, w zasadzie to ja nie robię nic. I potem obserwujemy takie dzieciaki, które leżą i patrzą w sufit, które czasem potrafią się zamknąć w ciemnym pokoju, żeby już po prostu ograniczyć do minimum ilość bodźców. Dzieciaki, które mają taką zawiechę, nie? Po prostu to już jest właśnie etap, gdzie kompletnie, ale to kompletnie nie działamy. I właśnie tu bym chciała powiedzieć, że to jest właśnie to, o czym powiemy przy konstelacji pnia mózgu. Za dużo kęsów, czasem za szybko albo za naraz, po prostu za dużo w tym samym czasie. Bardzo to odzwierciedlą dzieci, które mają orzeczenia o ADHD albo o Aspergera, o spektrum autyzmu, czy właśnie zespół Aspergera. To może być jedna ze składowych, bo tutaj właśnie kiedy rozmawiamy o tych syndromach czy zespołach, jeszcze się do tego cofnę i jeszcze do tego nawiążę za chwilę szerzej i wiem, że też o to pytacie, to ja chcę powiedzieć, że my rozmawiamy tutaj o kilku konstelacjach jednocześnie. No i właśnie tutaj odkrywam przed Wami karty i w zasadzie też po to ten live, bo bardzo chcę to zrobić, żeby pokazać, że w biologii totalnej bardzo rzadko jest tak, że my bierzemy po prostu jakieś jedno zachowanie na tapet i przyglądamy się temu z takiego generalnego poziomu. Nie, my z reguły patrzymy, co się dzieje w środku, co się dzieje na poziomie mózgu, że właśnie organizm wysyła takie sygnały i czasem jest to kilka zleceń jednocześnie. No i mózg po prostu potrzebuje to przetworzyć, a jeżeli tych okienek w Windowsie za dużo otwartych, no to już wiemy co, po prostu zawiecha i trzeba zresetować system. No i tu oczywiście wiem, już słyszę Wasze głosy, ktoś powie, ale przecież ADHD może być również u dorosłych, bywa w ogóle odkrywane dopiero w wieku dorosłym, wszystko prawda i też nam się to potwierdzi, ale przyjrzyj się dalej, czy właśnie nie okaże się, że właśnie w przypadku ADHD dołączone są do tego jeszcze inne konstelacje, a więc uwarunkowania na poziomie mózgu płyną z kilku różnych poziomów, między innymi z kory szarej, czyli z kory nowej, a więc właśnie z zupełnie innej części mózgu, ewolucyjnie najmłodszej tutaj w tym przypadku, bo właśnie tak może być. Oczywiście też jak przyglądamy się tym dzieciom, to wiemy, że one mogą mieć i jeszcze inne kłopoty, czyli jak jesteśmy właśnie przy tym ADHD, to możemy też powiedzieć o kłopotach z koncentracją, o kłopotach z pamięcią, o problemach w właśnie przetwarzaniu intelektualnym różnych wiadomości, właśnie z segregowaniem tych informacji do pamięci trwałej, do pamięci świeżej. Kiedyś zrobię też webinar o pamięci, bo to jest też bardzo istotne, tam będziemy włączać różne choroby, które są związane z zaburzeniami pamięci, typu Alzheimer, różne inne problemy typu mgła mózgowa i tak dalej. Dzisiaj też tylko chciałabym nadmienić, bardzo często to, co się obserwuje, a to jest po prostu rosnący proces mgły mózgowej w ogóle w tych społeczeństwach, które przeszły przez najsłynniejszą chorobę świata, i nie mam na myśli dżumy. I właśnie jak obserwujemy w tej chwili skutki, to widzimy, że ten wirus, który mamy na myśli, tutaj narobił naprawdę dużo zamieszania na poziomie istoty białej
Słuchajcie, gdyby gdzieś kiedyś ktoś miał możliwość robić sobie biorezonans, bo właśnie czuje, że mgła mózgowa to jest jego temat, to poproście swoich terapeutów, specjalistów, żeby sprawdzili, co się dzieje na poziomie istoty białej, czy nie ma tam właśnie powikłań, zaburzeń, bo bardzo często wirus jeszcze tam sobie bytuje i właśnie potrafi tak zakłócać percepcję. A więc właśnie w momencie, kiedy my patrzymy sobie tutaj poza mgłą mózgową na te deficyty pamięci, na problemy z koncentracją u dzieciaków, u których mamy orzeczenie ADHD, to rozpatrujemy konstelację sensoryczną, a więc konstelację, która już w tym momencie jest na poziomie kory szarej, kory nowej. Przypominam, 2 konflikty, które uderzają w miarę jednocześnie, do jednego dołącza się drugi. Nie ma znaczenia, czy pierwszy był z prawej strony, czy z lewej. W każdym razie ważne jest to, że one po prostu gdzieś zderzają się dalej. To jest tak zwany konflikt podwójnej rozłąki i zobaczcie, jakie to jest ciekawe, bo jeżeli przeżywamy konflikt podwójnej rozłąki, ale przeżywamy w formie konfliktu, a więc uderzenie jest z jednej strony mózgu, a nie z obu, to zaobserwujemy łuszczycę. Ale jeżeli albo jakieś różne inne problemy związane z naskórkiem typu ekzemy, ale no generalnie podwójny konflikt rozłąki to będzie najczęściej łuszczyca, taki jest biologiczny niezmiennik. Ale jeżeli to jest konstelacja, jeżeli to będzie właśnie w korze sensorycznej, no to w tym momencie już obserwujemy problemy z pamięcią, obserwujemy deficyt uwagi i tak dalej. A więc zobaczcie, w momencie, kiedy my rozmawiamy sobie teraz tutaj o czymś, co psychologia tak nazywa razem, wspólnie właśnie jako jednostka, czyli mamy jakąś klasyfikację ADHD, to dla biologii totalnej to nie jest tylko jedna jednostka chorobowa. My musimy popatrzeć, jakie są objawy i my w biologii totalnej będziemy po objawach przyglądać się przyczynom, bo może się okazać, że będzie to po prostu złożenie kilku różnych konfliktów i wtedy jak my z tym pracujemy, nie pracujemy ze wszystkim naraz, tylko rozbieramy wszystkie te konflikty albo konstelacje osobno i pracujemy z nimi po kolei. One po prostu dowiązywały się gdzieś na linii czasu do siebie po kolei w czasie, a w takim razie my teraz odwracając tą kolejność jesteśmy w stanie z tego zejść, powiem tak kolokwialnie żargonem. Teraz tak, przy ADHD możemy jeszcze zauważyć konstelację agresywną i konstelację motoryczną. Ta konstelacja motoryczna, czyli nie rusza się, nie wiem, te dzieci się ciągle wiercą, to kora mózgowa motoryczna, która za to odpowiada. I chcę powiedzieć, że właśnie z tego wynika trochę problem diagnostyczny dla niektórych terapeutów, którzy się tym zajmują, że nie wszystkie dzieci będą miały włączone wszystkie 4 konstelacje, które ja tutaj wymieniłam, jako właśnie te podstawowe, które zauważymy w ADHD. Czasem może być tak, że u dziecka zaobserwujesz tylko 2 albo 3 i to teraz wybrane 2 albo wybrane 3 z 4, a więc bardzo różne kombinacje, które nam się tutaj tworzą. Pewnie jakieś permutacje w logice, w matematyce ktoś by tutaj wyliczył. Ja już w to aż tak daleko nie idę, no ale możliwości jest wiele, stąd i obrazów dzieci w diagnostyce będzie wiele. I to bym chciała, żebyśmy tu zapamiętali. Dlaczego właśnie taka jest trudność w tym, żeby odróżnić ADHD od zespołu Aspergera, dlaczego jest, a mamy na przykład jeszcze teraz ADHD, tak, czyli właśnie ADHD, do którego dołączone jest spektrum autyzmu i jakieś wybrane elementy ze spektrum autyzmu. Jakie to jest skomplikowane w momencie, kiedy my właśnie próbujemy to wszystko skatalogować i ująć w testach. Pytań jest na 2 godziny do rozwiązywania, chyba z 60 czy więcej. No i właśnie nie zawsze takie proste, żeby dobrze trafić. Czasem zdarzają się błędne diagnozy, choć już wiem, że specjalistów na rynku w Polsce też jest coraz więcej i nawet tutaj chcę pochwalić Ewa Pudłowska, jedna z moich dziewczyn w Akademii Mistrzów Biologii Totalnej, konsultantka biologii totalnej, psychoterapeutka z wykształcenia i jeszcze wiele innych zawodów, które tutaj do tego dołącza, właśnie uzyskała po bardzo, bardzo trudnej szkole takie papiery, które uprawniają do tego, żeby to diagnozować i gratuluję tutaj z tego miejsca i chcę powiedzieć, że to nie jest łatwe, bo takich osób w Polsce jest tylko kilka. Może już teraz kilkanaście, nie wiem Ewa, ile tam z Tobą osób ten egzamin zdało równocześnie, ale wiem, że jest to bardzo świeża sprawa i chcę powiedzieć, że właśnie ta diagnoza jest bardzo trudna, dlatego że rzadko kiedy kto ma świadomość i pojęcie, że wystarczy sprawdzić, jak to działa na poziomie konstelacji u takiego dziecka i po prostu zauważyć, dana konstelacja raptem z 4, jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma, jest, nie ma i w tym momencie wiemy, jaki jest obraz i z czym trzeba pracować.
Dlaczego o tym mówię w taki prosty sposób? Dlatego, że choć są to dość skomplikowane procesy i wymagają bardzo dużej uważności i najczęściej systemowego pracowania z całą rodziną, to jednak chcę powiedzieć, że konstelację można wyłączyć. Czyli tak jak ona się włączyła, tak samo wyłączając jeden z konfliktów, który stanowi jej połowę, my możemy po prostu wyjść z całej konstelacji. Zostanie nam wtedy do rozwiązania już tylko drugi konflikt. To jest proste. Tylko właśnie trzeba wiedzieć, jak do tego podejść, od której strony. Ale to wszystko jest opisane, ta wiedza jest, chociażby w książce ostatnio wydanej Uzdrawianie biologią, możecie sobie zajrzeć w Atlasie organów Roberto Bernai, tam wcześniej Uzdrawianie biologią Rainera Kernera, oczywiście, przepraszam, tego nie powiedziałam. Możecie zaglądać do materiałów germańskiej nowej medycyny. Ja osobiście bardzo serdecznie polecam Monikę Stawicką, jestem jej wdzięczna za współpracę. Lubimy sobie porozmawiać i te nasze rozmowy przy kawce takiej telefonicznej, gdzie właśnie możemy porównywać ze sobą te informacje, które niesie czysta germańska nowa medycyna i które dokłada do tego biologia totalna. Bardzo to jest zawsze inspirujące dla nas obu. Także ja uważam, że jeśli ktoś naprawdę jest zainteresowany, to do tej wiedzy dotrze, bo ona jest już dzisiaj dostępna i dłużej na ten temat się nie zatrzymuję, ponieważ no właśnie, mam tutaj bardzo dużo różnych notatek, a chcę pójść z Wami dalej. Taka tylko dygresja, którą mam tu zapisaną, że obecnie panuje moda na diagnozowanie różnych chorób. Na pewno to obserwujecie i wiecie, że ludzie czasem potrafią się szczycić tym, że o, ja mam ADHD, właśnie mam ADHD rozpoznane jako dorosły, wiesz, ja wcześniej nie wiedziałam, ja musiałem to mieć od dziecka. Oczywiście ja rozumiem, dlaczego ludzie mówią to z pewnego rodzaju radością. Mówią to dlatego, że wreszcie zaczynają siebie pojmować, siebie rozumieć i jakoś inaczej, może bardziej wyrozumiale na siebie patrzeć właśnie przez pryzmat tej diagnozy, którą uzyskują. To jest pewnego rodzaju ulga, bo takie osoby gdzieś zakatalogowane do pewnego kryterium, bo ja jestem w tej kategorii, bo ja jestem w tej kategorii albo w tej kategorii, one czują ulgę i pewnego rodzaju przynależność, a więc właśnie pozwala im to na wyjście z takiego poczucia samotności we własnym cierpieniu, które jest niezrozumiane i wejść w jakąś społeczność, która ma podobnie, a więc jesteś taki sam jak ja, to zawsze daje poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy. Tylko że z drugiej strony to też powoduje, że identyfikując się z jakąś diagnozą, my po prostu już możemy zostać w niej do końca życia. Dlatego, że jeśli ona zwalnia nas z pewnego rodzaju odpowiedzialności za siebie, jeśli ona po prostu pozwala nam na to, żebyśmy powtarzali pewne zachowanie, no bo skoro ja mam Aspergera, to ja mogę się zachować tak czy inaczej, bo ja mam prawo do tego, to już jest pewnego rodzaju nadużycie, to już jest pewnego rodzaju manipulacja, to jest brak odpowiedzialności za siebie, bo tak jak mówię, są to pewnego rodzaju zaburzenia. I nawet jeśli ja obserwuję u siebie, że wpadam w jakąś konstelację autystyczną, czyli powiedzmy, niech to będzie to, bo akurat jestem tak skupiona na przygotowaniu live'a o prokrastynacji albo jakiegokolwiek innego, że po prostu nic mnie nie interesuje na zewnątrz, nie chcę nic słyszeć, nie chcę nic widzieć, ja jestem po prostu jak autystyk skupiony. Jeśli nawet ja właśnie wpadam w taką konstelację, ja mogę z niej też wyjść, czyli właśnie się uspołecznić w momencie, w którym ja już dokonałam jakiegoś zadania i tak, podobnie mogę wyjść z konstelacji maniakalno-depresyjnej, czyli jak jestem w manii, bo po prostu teraz się nakręcę, bo wcześniej nie robiłam, no to teraz po prostu wpadnę w jakiś wir pracy, będę wszystko nadrabiać, ale oczywiście w którymś momencie się zmęczę, albo w którymś momencie straci to sens, albo będzie jakiś inny przełącznik, który przestawi mnie właśnie na depresję i wtedy znowu usiądę i znowu nic nie robię. Znowu pytanie, na ile jestem tego świadoma i na ile mogę tym zarządzać, na ile mogę z tym pracować, ale tym samym właśnie opowiadając o tych konstelacjach chcę Wam pokazać, że kiedy wiemy o tym, że to nie jest tak, że coś jest ponad nami, że my jesteśmy od czegoś zależni, a więc nie idziemy w narrację ofiary, o to inni właśnie gdzieś coś tu, ja nie wiem o co chodzi, ale tak ja już mam i już takiego mnie Panie Boże stworzyłeś, to takiego mnie miej. Nie, właśnie tutaj chodzi o to, żeby rozumieć, nawet jeśli ja gdzieś wpadam w jakąś konstelację, to ja mogę z niej wyjść, tylko właśnie czy sobie z tego zdaję sprawę. A więc ta moda na różnego rodzaju diagnozy, no to jest moda, która i w jakiś sposób jest przeze mnie zrozumiała oczywiście, ale też jest niebezpieczna i chciałabym, żebyśmy na tym nie utknęli. Ja właściwie w ogóle mam w tej chwili takie poczucie, jakieś takie wrażenie, że
psychologą, to można powiedzieć: "Dajcie mi dowolne 3 litery, a stworzę wam z tego jakiś syndrom, nie? Dam wam jakąś nazwę jakiejś choroby na te 3 litery", bo już po prostu, chyba nie ma liter w alfabecie, które by nie były tutaj złożone, zestawione. No, może jeszcze jakoś tam parę skrótów zostało, ale to tylko dlatego, że PZU czy PKS już to sobie zajęło wcześniej. W każdym razie, e, tu chciałabym wrócić do mózgu właśnie, że mimo rozważania na temat prokrastynacji czy prekrestynacji, bo to jest nasz główny temat dzisiaj, to my mamy zauważyć, że nie jest to tylko i wyłącznie coś zależnego od nas samych, czyli od decyzji. Nie jest to tylko i wyłącznie rzecz umocowana, właśnie w czymś, co można nazwać lenistwem. Nie, to jest właśnie umocowane w biologii, to jest właśnie zarządzane z poziomu mózgu, ale teraz pytanie, dlaczego ten konflikt się tam właśnie usadowił, gdzie on się utrwalił. I teraz właśnie wracam do tego pierwszego konfliktu, o którym powiedziałam, czyli wszystko wszędzie naraz. Nawet był taki film. No, nie powiem, że jakiś łatwy w odbiorze, może dla niektórych, ale wiem, że nie dla wszystkich to na pewno. Natomiast ważny, bo film, który pokazuje rzeczywistość, w jaki sposób można to tak rozumieć, ale o światach równoległych i o tym, że nie ma czasu, tak naprawdę porozmawiamy kiedy indziej. Dzisiaj po prostu musimy zrozumieć, że póki czas istnieje i mamy to subiektywne poczucie czasu i upływu czasu, to w momencie, kiedy mamy zbyt dużą ilość zadań, to nas to po prostu potrafi przytłoczyć. Jeśli tych kęsów wpada za dużo, to nie nadążamy ani z przyswajaniem, ani z wyrzucaniem i właśnie się zatyka, tworzy się konstelacja na poziomie pnia mózgu. Mam nadzieję, że to rozumiemy. Co trzeba zrobić, żeby z tego wyjść? Może zacznijmy na razie od tego. A więc po pierwsze zatrzymać ten potok piłeczek, które cały czas lecą w naszą stronę, no to by było najlepsze i powiedzieć dosyć. Czy my jesteśmy w stanie zatrzymać to wolną wolą? Myślę, że po części tak, po części nie, bo tutaj właśnie zaczyna nam się dywergencja i będziemy się rozchodzić w różne kierunki, no bo to wszystko będzie pod hasłem „to zależy”. No niestety nie ma tutaj jednej prostej odpowiedzi, choć ja też bym ją chciała dostać, ale tu musimy spojrzeć na sytuację wielotorowo, dlatego że tak wygląda nasze życie, a więc jeżeli to jest mnóstwo zadań w pracy, bo jesteś po prostu w jakiejś fabryce i po prostu cały czas jedzie taśmą następny samochód do składania albo następna zabawka do złożenia, no to co masz zrobić? Możesz powiedzieć stop, bo teraz właśnie nie masz takiej możliwości. A więc właśnie są takie sytuacje, którymi trzeba zarządzić na jeszcze innym poziomie pod tytułem, czy ja w ogóle decyduję się na taką pracę. Tak, wiem, słyszę te głosy od Was właśnie: „Tak, myślisz, Magda, że to tak łatwo zmienić pracę?" Nie, nie myślę. Nie, i ja nawet nie mówię, żeby właśnie to od razu zrobić, ale mówię o tym, żeby się przyjrzeć, czy przypadkiem z wyniku jakiegoś programu, że musisz znaleźć się w programie prokrastynacji, nie jesteś właśnie w miejscu, w którym cały czas coś Cię bombarduje, bo to jest po prostu przebodźcowujące, bo to jest nie do zniesienia i powoduje wyczerpanie organizmu i to jest też naturalne. A więc właśnie jeżeli coś wynika z tego, że jest za dużo, bo na przykład komuś się urodziły czworaczki, wiecie, chciał mieć dziecko i nagle ma czworo. No, zdarzają się takie historie? Zdarzają się. Czy to jest planowane? Najczęściej nie. Pomijając nawet zabiegi in vitro, gdzie to jest wkalkulowane w pewne ryzyko, dzieci poczęte w sposób naturalny tym bardziej potrafią przynieść taką niespodziankę. Co zrobić? Kiedy wszystkie naraz płaczą, wszystkie potrzebują być przewinięte, wszystkie trzeba ubrać, a jeszcze jest zima i mamy 4 szaliki, czapki i już nie wiadomo ile rękawiczek, jedną założysz, to już tam te następne 3 są zdjęte z powrotem. Tak, to jest właśnie przytłoczenie ilością zadań do zrobienia naraz. Więc na to trzeba szukać rozwiązań, żeby to minimalizować, dlatego że jeżeli nie, mózg gadzi, nie będzie w stanie ogarnąć takiej ilości zadań. I ja mówię tutaj z pełną odpowiedzialnością, używając dość mocnych słów, bo kiedy mówię musisz albo że się powinno to zrobić, to wiem, że to już jest właśnie dość radykalne, jednak chcę powiedzieć, mózg ma pewną moc przerobową i tego nie przeskoczymy. Problem, jaki się pojawia, który uważam, że należy naprawdę obejrzeć pod lupą, to właśnie jest problem, że tak naprawdę te zadania, których my mamy poczucie takiej ogromnej ilości, to wcale nie są zadania do wykonania, dlatego że my je musimy zrobić, tylko my sobie jeszcze dokładamy. Tylko my po prostu jeszcze więcej chcemy.
I to naprawdę dzisiaj, w dzisiejszym świecie staje się coraz większym problemem. Bo z jednej strony to jest trochę kreowane przez rynek i wiecie po prostu, że im większa podaż, tym większy popyt, albo może ekonomiści powiedzą, że odwrotnie, no w każdym razie jest to spirala, która po prostu nakręca się wzajemnie, a więc jeżeli zobaczysz, że właśnie koleżanka była za granicą na wycieczce i w zasadzie to kupiła sobie tanie loty, hotel też był na promocji i jakoś tam tanio, w związku z tym byłoby to w zasięgu możliwości, czyli nie jest to coś w kategoriach dla mnie nieosiągalne, ja też mogę, w zasadzie to ja co miesiąc mogę na taką wycieczkę lecieć, w kategoriach, że ja mogę pójść do teatru, wszystkie te komedie są bardzo atrakcyjne, dlaczego ja mam zobaczyć jedną, dlaczego z wszystkich spektakli ja mam wybrać w teatrze jeden, raz na jakiś czas, ja chcę zobaczyć i ten, i ten, i ten i właściwie tak naprawdę to chciałabym mieć i taką bluzkę, i taką, i taką, i taką, no bo każda przecież prezentuje mnie w zupełnie innym outficie, w innym stylu i też bym właśnie chciała, tak jak może celebrytki gdzieś w internecie, i to wszystko sprawia, że my chcemy więcej, więcej i więcej i więcej. I sobie dokładamy sobie zadań. I tutaj 2 cytaty, które bardzo bym chciała Wam powiedzieć. Pierwszy, bardzo taki formujący mnie cytat mojego nauczyciela i mistrza Gerarda Atiasa, który usłyszałam bardzo dawno na jego warsztatach, ale bardzo ze mną został. A mianowicie, i teraz cytuję, a kto chce, może sobie zapisze: miejcie pragnienia na miarę Waszych możliwości. Jeszcze raz. Miejcie pragnienia na miarę Waszych możliwości. Jakież to jest paradoksalne, bo przecież to małe wewnętrzne dziecko chce i chce i chce i chce, jeszcze więcej chce, jeszcze więcej chce. A jak mu się pokazuje i możesz to, bo to już nie tylko może być wycieczka właśnie tutaj do kraju sąsiedniego albo krajów na tym samym kontynencie, ty możesz być na wycieczce na innym kontynencie, możesz obejrzeć Azję, możesz obejrzeć Amerykę Południową, proszę bardzo, ty możesz być zaraz w Peru, a tydzień później w Nowej Zelandii, właśnie chcemy, chcemy i chcemy. Tylko właśnie to pytanie o możliwości to nie tylko jest pytanie o możliwości finansowe czy o możliwości fizyczne, bo po prostu kondycja Ci na to pozwala, ale o możliwości czasowe, o możliwości psychiczne, czyli właśnie o wszelkie moce przerobowe, które pozwolą Ci przetworzyć wszystkie te doświadczenia. I potem okazuje się, że owszem, Ty dałeś radę pojechać na 10 wycieczek pod rząd, ale sterta prania w domu czeka, bo już nie dałeś rady tego poprać. Albo właśnie posprzątać czegoś w mieszkaniu, wytrzeć kurzy i tam to czeka. Masz zaległości w odpisywaniu na maile albo w czyszczeniu skrzynki pocztowej i tak dalej, i tak dalej. Czyli zobaczcie, to już nie jest tylko kwestia tego, że szef nam zleca, że mama nam każe coś zrobić. Nie, to nie jest ktoś inny, tylko my sami sobie jeszcze dokładamy zadania, a potem mamy poczucie przytłoczenia. Bo powiedzcie mi, kto tego nie robi, ja tutaj teraz będę Was łapać za rękę, normalnie gdybym mogła, to bym posprawdzała, ale pytam o to dlatego, że sama jestem po prostu pierwsza w kolejce. Kto z Was nie odkłada sobie filmów do obejrzenia na później i nie tworzy sobie takiej biblioteki, no może nawet właśnie tu na YouTubie? Jestem przekonana, że każdy z Was ma takie archiwum, a czasem po prostu setki różnych rzeczy, które tam czekają na obejrzenie kiedyś, potem. Kiedyś obejrzę, na pewno do tego wrócę, bardzo ważne, nie mogę tego wykasować, to musi tutaj zostać, ja muszę to przytrzymać, przypilnować. Kto właśnie tego nie robi? Ale właśnie przyjrzyjmy się, czy to nie jest z poziomu braku, czy to jest sensowne i ja bym chciała tu powiedzieć biologicznie sensowne. Czy właśnie podyktowani takim motorem napędowym, taką właśnie motywacją, nie działamy w ten sam sposób w zasadzie we wszystkich innych dziedzinach naszego życia. A więc gromadzimy, gromadzimy, gromadzimy w wiecznym poczuciu braku, w wiecznym poczuciu, że ja chcę więcej, więcej i więcej. No i oczywiście odsyła nas to do programów pod tytułem czego brakowało w rodzinie, czego Tobie brakowało w dzieciństwie, skąd właśnie to poczucie, że masz za mało, skąd ten wieczny niedosyt. No to są po prostu bardzo istotne pytania, które również możemy przenieść na płaszczyznę okresu projekt CEL i zadać pytanie, czy przypadkiem gdzieś te doświadczenia nie są doświadczeniami naszych rodziców z okresu prenatalnego, czyli w momencie, kiedy Ty jesteś w łonie mamy, ona właśnie przeżywa jakiś brak i to taki generalny, jakiś duży, być może permanentnie, może to chodzi o pieniądze, może chodzi o własną przestrzeń do życia, właśnie o to, że za chwilę urodzi się dziecko, chcemy tutaj powiększyć mieszkanie, dom, a nie ma takiej możliwości, bardzo jej tego brakuje. Może to jest pytanie, które należy skierować do rodu i wtedy właśnie odsyła nas to do programów rodowych.
Zasadniczo o problemach związanych z brakiem i ciągłym poczuciem braku opowiadam w webinarze o wątrobie, ponieważ wątroba w świetle medycyny chińskiej, ale i nie tylko, tutaj w biologii totalnej my również to uwzględniamy, ona właśnie kumuluje w sobie to poczucie nie mam, to poczucie niezaspokojonych potrzeb i niezaspokojonych pragnień. Wszelkie braki zawsze w pierwszym momencie uderzają właśnie w wątrobę. To jest bardzo istotne, żeby o tym wiedzieć, zwłaszcza teraz na wiosnę, kiedy o tym mówię. Tutaj właśnie pierwszy dzień wiosny chwilę temu za nami, dlatego że na wiosnę wątroba oczyszcza się najmocniej, jest najbardziej aktywna i to jest bardzo dobry moment na to, żeby wykorzystać to na wszelkiego rodzaju detoksy, a więc co? Oczyszczania, pozbywania się starego, pozbywania się tego, co zbędne, co niepotrzebne, czyli właśnie też regulowania tego poczucia braku. Bardzo to jest ważne, ponieważ my potrzebujemy odróżnić to, co jest faktyczną potrzebą, a pragnieniem. Więc pragniesz czekolady, ale potrzebujesz powietrza. Potrzeba, a pragnienie w biologii to nie jest to samo i to jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby to podkreślić, ponieważ kiedy Atias powiedział swoje ważne dla mnie bardzo zdanie: miejcie pragnienia na miarę waszych możliwości, to powiedział o pragnieniach, a nie o potrzebach. Potrzeba to potrzeba. Potrzeba może być fizjologiczna, potrzeba uznania, potrzeba przynależności do stada, potrzeba miłości i szacunku, wyższe potrzeby typu samorealizacja, to wszystko są bardzo, bardzo ważne potrzeby z potrzebą bezpieczeństwa na samym wstępie. I tutaj z tym w zasadzie nie podyskutujesz, ale jeżeli chodzi o pragnienia, to z tym już podyskutujesz. I one bardzo często są kreowane przez świat zewnętrzny i my w momencie, w którym właśnie chcemy więcej, 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 może okazać się, że chcemy łapać wszystko to za ogon, ale jesteśmy przytłoczeni, czyli właśnie dążę do tego, żeby powiedzieć, że to finalnie może sprawiać, że z jednej strony tak, realizujemy się jak którekolwiek pokolenie przed nami naprawdę nie miało takich możliwości. Znowu zadaj sobie pytanie, za kogo? Za kogo się tak realizujesz? Ale to już jest inna sprawa i dygresja. Więc my po prostu z jednej strony łapiąc właśnie to wszystko dla siebie, bo się samorealizujemy, przytłaczamy się po prostu ilością zadań. I to jest miejsce na drugi cytat, który dla Was dziś przygotowałam, zasłyszany kiedyś dawno temu, ja byłam chyba dziewczyną, nawet nie nastolatką, w każdym razie zdanie brzmiało tak: wszystko, co jest nam dane, jest równocześnie zadane. Bardzo, bardzo rzadko rozumiana myśl, a chodzi o to, żeby pojąć, że jeśli masz jeden samochód, jest Ci on dany, to Twoje zadanie będzie obsłużyć jeden samochód, a więc przy jednym samochodzie zmienić opony, przy jednym samochodzie wymienić olej, właśnie dzisiaj, przy jednym samochodzie zadbać o wszystko, co jest potrzebne. Jeden samochód zatankować, jeden zrobi przegląd raz w roku i jeden raz w roku ubezpieczysz. Ale jeśli masz 10 samochodów, jest Ci dane 10, cudownie. Ktoś powie, mam jeden do tego, a drugi do tamtego, super fajnie. Tylko że jest Ci to również zadane, bo wszystko, co nas otacza, wszystko, co posiadamy, wymaga naszej energii, wymaga naszego zaangażowania, wymaga naszego wysiłku i zaopiekowania. Jeśli masz kilka telewizorów w domu, to kilka będziesz wycierać z kurzu. Jeśli masz mnóstwo ciuchów, to mnóstwo ciuchów będziesz obsługiwać w szafie, mnóstwo masz do prania, mnóstwo do prasowania i tak dalej. Wszystko, czego masz mnóstwo, wymaga Twojego coraz większego wysiłku. A więc dlaczego możemy być tak przytłoczeni? Właśnie dlatego, że nie potrafimy zachować umiaru, dlatego, że po prostu mamy pewnych rzeczy za dużo. No to nie dziwmy się potem, że mamy poczucie, że mamy za dużo, że właśnie za dużo do zrobienia. To bardzo mocno koreluje z ilością rzeczy w domu, a więc właśnie z poczuciem niedosytu i tego braku, a więc z tymi niezaspokojonymi naszymi pragnieniami. Do tego może jeszcze sobie wrócimy, zobaczymy, jak to w Was zarezonuje, natomiast ja bym chciała pójść dalej. Wtedy, kiedy tych zadań jest tak dużo, bardzo ważna jest umiejętność priorytetyzowania zadań i prokrastynacja pojawi się w momencie, zresztą prekrastynacja też, w momencie, kiedy nie umiemy nadać priorytetów. Czyli właśnie przykład prekrastynacji, żeby teraz pójść może w drugą stronę, przytoczony przez Jarosława Gibasa, być może znacie, psycholog, psychoterapeuta, bardzo cenię, lubię ten jego kanał, tu na YouTubie. I właśnie w swoim filmiku o prekrastynacji podawał właśnie taki przykład dziewczyny, która już w zasadzie kładzie się spać, ale właśnie prowadząc sklep internetowy widzi, że przyszło jakieś zamówienie.
przyszło zamówienie na jakiś kolejny zakup, więc ona myśli sobie: „Ok, dobra, to jeszcze tylko zrobię tą paczkę dzisiaj wieczorem przed snem i już będę miała z głowy”, czyli właśnie pozbędę się tej myśli, że jeszcze coś na mnie czeka do zrobienia. W zasadzie tak naprawdę z poziomu klienta, czy ta paczka będzie zrobiona i nadana w nocy, czy następnego dnia od rana, nie ma żadnego znaczenia, bo to przy firmach kurierskich wiadomo, że nie będzie miało, nie odgrywa żadnej roli. Ale właśnie dla tej osoby duże napięcie ma ogromne znaczenie, więc ona, żeby się tego po prostu pozbyć, chce to zrobić od razu. Ja znam dziewczyny, które nie mogą zostawić sobie maila do odpowiedzenia na jutro. Jak schodzą jakieś maile, to one muszą koniecznie dziś. Ale przecież klient nie przeczyta tej odpowiedzi o 23:00, a w każdym razie nie każdy i nie ma takiego obowiązku, żeby odpisywać na maile zawodowe o godzinie 29:00. A są osoby, które nie potrafią pójść spać, jeśli coś czeka jeszcze do zrobienia. No i finalnie właśnie później przy wielkim zmęczeniu, bo trudno, żeby ktoś o 29:00 w nocy nie był zmęczony. Zdarzają się błędy, potem jakieś podwójne wydruki listów przewozowych i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie północ, zanim ktoś dotrze do łóżka, rodzina się denerwuje i jakieś różne negatywne konsekwencje tej prokrastynacji tutaj. Dlaczego? Dlatego, że nie umiemy narać priorytetów. Czyli nie wiemy, gdzie jest ważność tych spraw, które są do wykonania. Znowu, jakbyśmy tutaj chcieli zajrzeć od strony biologii, to można sprawdzić, na ile to jest konflikt, a na ile to już jest wgrany program. To wymaga trochę odpowiedzi na pytanie, czym się różni konflikt od programu i jest taki live, który ja już zrobiłam, gdzie bardzo, bardzo rzetelnie i dokładnie to tutaj u mnie na kanale, czy nie, możecie mi napisać. Jeżeli jeszcze nie, no to go wrzucę dość niedługo, bo taki jest zarchiwizowany. W każdym razie konflikt rozpatrujemy w linii czasowej w kategoriach pojedynczych, czyli po prostu jest uderzenie bodźca, który jest dla nas przeciążający, wprowadza nas w fazę aktywną konfliktu, potem sygnał, który mówi o tym, że można już z tego konfliktu wyjść, z fazy aktywnej przejść do fazy naprawczej i w zasadzie zakończona faza naprawcza kończy cały konflikt. W języku germańskiej nowej medycyny kończymy SBS. No super. Tylko że czasem zdarza się tak, że ktoś będąc w programie, i to jest właśnie różnica, za chwilę wejdzie w ten sam konflikt od początku, dlatego że tak naprawdę program nie został zdekodowany i nie został rozwiązany i wtedy wielokrotnie przeżywamy ten sam konflikt. Prokrastynacja jest świetnym tego przykładem, no i teraz będzie tylko zależało od tego, z jakich programów wynika, bo nie u wszystkich będą to te same programy. Właśnie dokładnie tak samo przy ADHD. Nie wszystkie konstelacje będą u wszystkich dzieci, u których to zdiagnozujemy, dlatego obrazy tych dzieci będą inne w diagnostyce, dlatego objawy, z którymi borykają się rodzice takich dzieci, będą też różne, dlatego ci rodzice nie zawsze mają wspólny język, no bo nie zawsze te dzieci są takie same. I teraz, jeżeli chodzi o prokrastynację, to też ona może różnie się przejawiać, dlatego że różne programy za tym mogą stać. Więc teraz do tych biologicznych programów dojdziemy za chwilę, ja jeszcze idę dalej i patrzę sobie, że dużo z tego, co mam zapisane, już powiedziałam Wam z pamięci. Co się jeszcze pojawia tutaj właśnie pod takim hasłem, dlaczego my nie działamy, tak? Czyli po pierwsze właśnie, że za dużo, za wszystko, że za naraz, po drugie nie potrafimy priorytetyzować zadań, po trzecie dlaczego chcemy wszystkiego i dlaczego nie potrafimy odróżnić, co pragniemy, a czego potrzebujemy i właśnie chcemy za dużo, pragniemy za dużo, ale potem wszystko, co jest nam dane, jest nam zadane, więc mamy jeszcze więcej tych wszystkich zadań, to jest tak. I kolejne to jest takie pytanie, które się pojawia, dlaczego ja? Dlaczego ja mam to zrobić? Dlaczego nie ona albo on? I tutaj różnie w zależności od poziomu rozważań. Albo dlaczego nie ona, on w stylu rodzeństwo dzieci, tak? Dlaczego nie siostra albo brat? Albo dlaczego nie koleżanka czy kolega z pracy? Albo dlaczego nie mąż albo żona? Jakby znowu poziomy rozważań mogą być różne, ale to cały czas będzie to samo uczucie. Dlaczego znowu ja? Dlaczego to należy do mnie? Dlaczego ja mam wynieść te śmieci? Dlaczego ja mam zrobić raport? Dlaczego ja mam zamknąć zakład jako ostatnia i najpóźniej wrócić do domu po pracy? Dlaczego nikt za mnie tego nie zrobi? Dlaczego nie ma nikogo, kto by robił to za mnie? No i tutaj to się jeszcze pojawia kolejny aspekt, ja go sobie nie zapisałam, ale już go sobie wymyśliłam właśnie, czyli jeszcze to poczucie braku wsparcia. Brak wsparcia to również może być program rodowy i wtedy pytanie właśnie, po kim to niesiemy, bo to może być po prostu odziedziczone wspomnienie po naszych przodkach, kto nie miał wsparcia i kto właśnie musiał liczyć tylko i wyłącznie na siebie. No na pewno tam, gdzie mamy
problemy z podniesionymi trójglicerydami we krwi albo problemy z zawałem serca, czy w ogóle z układem krążeniowo-naczyniowym, to tam możemy właśnie tych programów szukać, więc jeśli gdzieś u przodków znajdziecie takie choroby, to byłby dla mnie wskaźnik do pracowania z tym tematem. Trochę za mało na ten temat mówię, no ale dzisiaj inny temat, więc do tamtego sobie kiedyś jeszcze wrócimy. W każdym razie, kiedy pojawia się właśnie to dlaczego ja, no to tutaj się kłaniają dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie, że ta umiejętność delegowania zadań i oddawania zadań innym, to wymaga zaufania do drugiego człowieka. I wtedy właśnie, kiedy pojawia się problem z zaufaniem do drugiego człowieka, nie oddamy tego zadania. Bo oczywiście druga rzecz, no to jest perfekcjonizm, no to wiadomo, ja zrobię to lepiej niż inni, nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja zrobię to po prostu debeściarsko, nie? Ale właśnie w momencie, kiedy patrzysz sobie na to, że nie oddasz dlatego, że nie wiesz, czy ktoś to zrobi dobrze i tak w zasadzie, no to no właśnie, nie masz zaufania, no to tutaj też obejrzyj, czy to nie jest przypadkiem ta dziedzina, w której ty widzisz brak zaufania, ale ono jest też i w innych dziedzinach życia. Czy to nie jest jakiś generalny program, że po prostu nie ufasz ludziom? A jeżeli, to już znowu wskazuje na jakiś program w biologii, który mówi o tym, że być może czyjeś zaufanie zostało zawiedzione, być może doszło do zdrady, być może ktoś coś wyplotkował, może coś gdzieś rozgłośnił wtedy, kiedy właśnie coś należało zachować w tajemnicy. Być może się sprzeniewierzył, być może coś ukradł, być może ujawnił jakąś sprawę albo jakieś dokumenty i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie sprawdzamy wtedy jakąś sytuację z przeszłości, w której powstał po raz pierwszy ten brak zaufania, no i słusznie. Bo jeżeli ty znasz ze swojego życia taką sytuację, to też nie jest dziwne, że przenosisz to potem podświadomie na innych, ale masz możliwość zdać sobie z tego sprawę i po prostu to uwolnić. A więc nie jest fair projektowanie na innych, że muszą cię zdradzić, oszukać i okraść tylko dlatego, że gdzieś kiedyś jakiś jeden głupek to zrobił. Co należy zrobić tutaj? Oczywiście skonfrontować się, skontaktować z tymi emocjami, uczuciami, które powstały, być może z przekonaniami, które powstały właśnie wskutek tego zdarzenia, odpuścić, odżałować, wybaczyć, pójść dalej, odpamiętać, w każdym razie różne techniki, które pozwolą ci na to, żeby ta sytuacja stała się dla ciebie neutralna, aby dziś już po prostu nie nieść pamięci o tamtym zdarzeniu i z tego poziomu nie wyprojektowywać na innych, że również będą musieli się zachować w stosunku do ciebie jakoś źle, bo może nawet jak mają najlepsze intencje, a ty jesteś w takim programie, będą musieli cię w ten sposób źle potraktować, dlatego że przyciągniesz to jak magnes. Więc też kiedy rozmawiamy o zaufaniu, to proszę sprawdźmy, czy to jest program osobisty, czy to jest program rodowy, skąd ono się wzięło i dlaczego właśnie ta nieufność. To również może okazać się podstawą do tego, że nie chcesz działać, no nie delegujesz zadań, ale sam nie masz siły, sam nie masz zasobów, sam już nie masz mocy przerobowych do tego, żeby zrobić i jesteś w impasie, właśnie w takim dobra, zrobię, okej, zbiorę się w sobie, wszelkie siły, wszelkie moce i jakoś to zrobię, tylko jeszcze nie dziś, nie? Tylko jeszcze nie teraz. I to uczucie właśnie dlaczego nie ja, oprócz tego, że ono pojawia się przy braku zaufania albo perfekcjonizmie, może pojawić się jeszcze w jednym przypadku i o tym powiedziała bardzo ładnie Marianna Gierszewska, zresztą chyba ona mówi o tym bardzo dużo. Kiedyś już Wam o tym wspominałam na live o traumie w świetle biologii totalnej właśnie, że czasem lubię sobie Marianki posłuchać. Przepraszam, że tak właśnie mówię, ale tak właśnie o niej myślę, ciepło właśnie Marianka. Więc tak, to przeciążenie obowiązkami, to poczucie właśnie, dlaczego ja, takie poczucie takiej szkody, którą mamy właśnie w tym momencie, takiego żałowania samego siebie, że właśnie no trochę biedna jestem, że znowu ja i dlaczego nie on, nie ona. Ono może wynikać z przeciążenia zadaniami w dzieciństwie. I to jest taki ważny podpunkt, ja bym się chciała nad tym chwilę zatrzymać, bo bardzo to ze mną zarezonowało gdzieś kiedyś, że rzeczywiście wiele osób mi o tym opowiada, że jeżeli było traktowane w dzieciństwie jak dorosły,
gdzie były składane różne zadania na dziecko, w zasadzie zadania ponad jego miarę, w zasadzie zadania ponad jego wiek i możliwości na tamten czas. Czyli często tutaj dotykamy tematu parentyfikacji, kiedy dziecko staje się rodzicem dla własnego rodzica. To właśnie to może nas tak dociążyć, zwłaszcza jeśli trwa latami, zwłaszcza jeśli tak naprawdę mieliśmy odebrane dzieciństwo, po prostu nie mieliśmy pełnego dzieciństwa, bo właśnie wtedy tak dużo już trzeba było robić, to dojeżdżamy jakąś siłą rozpędu na swoim ATP mitochondrialnym, który jeszcze w jakiś sposób jest w stanie tą fabrykę energii nakręcić, ale dojeżdżamy do pewnego momentu już tak wyczerpani, że dłużej nie mamy siły na to, żeby być w tym schemacie. To jest po prostu schemat, który nas pcha, czyli trauma, która nas po prostu popycha do tego, żeby stać tutaj na warcie, jak żołnierz salutować. Czekajcie, salutuje się jakoś inaczej, nie byłam nigdy w wojsku. No w każdym razie wiecie, co mam na myśli. W każdym razie to jest właśnie rzecz, w której w którymś momencie my już dalej nie chcemy uczestniczyć. Czyli właśnie nie były zdjęte z nas rzeczy tak, jak powinny być zdjęte z dziecka na dany moment. Było nałożone bardzo dużo pod tytułem: sama sobie ugotuj obiad, jak wrócisz po szkole, sama sobie podaj leki, jak jesteś chora, bo mama, tata pracują, oni nie mogą ci tego dawkować, sama musisz przypilnować dawek leków. Tak opowiadała Marianka na tym przykładzie, bardzo dobry przykład. Brakuje nam później właśnie tej opieki dla samych siebie. My po prostu po pierwsze nie jesteśmy nauczeni tego, żeby zadbać o siebie, bo ciągle musimy dbać o wszystko inne i jest to przytłaczające. Nie mamy po prostu w sobie też tego nawyku. I to, słuchajcie, jest też trochę ten moment, w którym można odpowiedzieć na to pytanie o to, a co jeżeli w głowie mam ciągle muszę, muszę, muszę. No bo jeżeli właśnie z poziomu dziecka byliśmy dociążeni obowiązkami, bo w szkole trzeba było odrobić lekcje codziennie, bo trzeba było rozpakować ten plecak po szkole, bo trzeba było samemu sobie zrobić śniadanie przed pójściem do szkoły, albo właśnie jeszcze parę innych rzeczy dla rodziny, czyli zakupy, nie wiem, zaopiekować się może chorą babcią. Jeżeli właśnie tego muszę było tak dużo, to w tym momencie organicznie źle reagujemy na muszę, ponieważ to muszę nie płynie z poziomu takiego opiekującego rodzica, który do nas mówi z poziomu intelektualnego, że warto po prostu to robić, że z jakiegoś powodu jest sens, abyśmy na przykład codziennie zmywali naczynia po sobie, a rano budzili się w domu, w którym są czyste naczynia. Nie było nikogo, kto by nam to właśnie jakoś wyjaśnił na łagodnie, tylko właśnie jak nie, to do kąta, albo bicie, albo pasy, albo kara, albo jeszcze coś innego. Tak, to wszystko po prostu było naprawdę przeciążające, no i teraz po prostu na to muszę, potrafimy się buntować i stawiać opór. To też jest naturalne. Więc pytanie, jakim językiem do siebie przemówisz, żeby właśnie złagodzić ten imperatyw? Czy twój wewnętrzny dorosły pozwoli ci zarządzić tym wewnętrznym dzieckiem właśnie w opozycji, no jeszcze tutaj na razie w opozycji, ale potem właśnie we współpracy z tym wewnętrznym rodzicem. Jak to robić? Opowiadam bardzo dużo, czyli 5 godzin na webinarze pod tytułem Zdrowe granice, zdrowa komunikacja, ponieważ to wszystko jest o granicach. To właśnie wszystko jest wtedy o tym, że w którymś momencie nie da się znaleźć kompromisu między nie chcę a muszę, tylko ten kompromis albo najlepiej po prostu dobre rozwiązanie możemy znaleźć w dłuższym czasie, w momencie, w którym raz na jakiś czas trochę bardziej wygra rodzic, a raz na jakiś czas trochę bardziej wygra dziecko i wtedy osiągamy tą równowagę. W danej jednej sytuacji, w takiej jednej stopklatce możemy tego nie umieć zrobić, ale właśnie trzeba umieć to wyważać w całym filmie i tu właśnie jak to robić polecam ten webinar. I teraz tak, tą kartkę odkładam i tu za dużo kęsów to już było i jeszcze dalej chcę powiedzieć. No właśnie, teraz tu jeszcze jestem tak, w takim panelu, to właśnie o to mi chodziło, żeby w te nasze rozważania, gdzie już za chwilę naprawdę przejdziemy do czystej biologii, ale jeszcze cały czas muszę o tym wszystkim, żeby w te nasze rozważania włączyć jeszcze taką mikrodawkę wiedzy z NLP, neurolingwistyczne programowanie, swego czasu znana metoda, w zasadzie zestaw technik, który był promowany przez Bandlera i Grindera, po to, żeby, no tak trzeba trochę to powiedzieć, manipulować mózgiem. Jakby to, że my możemy zarządzać pewnymi naszymi procesami w mózgu, fajnie, co do manipulacji nie jestem zwolenniczką, natomiast
to wszystko bazuje na pewnych badaniach i na obserwacjach, które są słuszne. Więc jakby tutaj z tych nauk można bardzo dużo dla siebie wziąć. Chyba NLP już przestało być jakieś takie bardzo popularne, była swego czasu duża moda na to 20 lat temu. Co ja stamtąd dzisiaj chciałam wyjąć? Bo NLP powiedziało nam o tak zwanych metaprogramach. Metaprogramy to jest coś więcej niż program w świetle NLP. Dla mnie nie więcej, jakby z poziomu biologii uważam, że program może być silniejszy, ale jednak jest to pewne uwarunkowanie, czyli jest to coś, co jest ukonstytuowane. I teraz do czego zmierzam? Metaprogramów mamy kilka, w których funkcjonujemy. Różni ludzie wybierają sobie, w jakich metaprogramach funkcjonują najczęściej, dopóki sobie tego nie uświadomią i nie popracują sobie nad tym, no to najczęściej właśnie działają odruchowo. I jeden z nich to jest metaprogram tak zwany od albo do, czyli właśnie od kija, a do marchewki. Metaprogram, który pokazuje nam motywację naszych działań. Metaprogram, który mówi o tym, że naszym bardzo naturalnym dążeniem jest zawsze unikanie przykrości, unikanie cierpienia, unikanie wszystkiego, co dla nas niekorzystne, no i to jest naturalne i jakby z poziomu biologii nie mamy tutaj żadnego zdziwienia, a jednocześnie dążenie do przyjemności. Oczywiście unikanie przykrości i cierpienia będzie silniejsze niż dążenie do przyjemności, ale jeśli tylko udało nam się uniknąć cierpienia w biologii, no to już oczywiście chcemy więcej tego, co dla nas korzystne, co po prostu przynosi nam satysfakcję i pewnie jakieś wyrzuty dopaminy do mózgu w tym czasie też. I teraz w momencie, w którym obserwujemy sobie ludzi, to wiemy, że są tacy, którzy będą bardziej motywowani czyli właśnie można im powiedzieć, będziesz mieć podwyżkę, jeśli dobrze wykonasz to zadanie i to ich bardzo będzie stymulować, ale są osoby takie, które dużo silniej reagują na metaprogram od, czyli wystarczy im powiedzieć, słuchaj, jeśli tego dobrze nie zrobisz, to ja cię zwolnię. O nie chcę być zwolniony, no i wtedy właśnie jest reakcja, dobra, no to już to zrobię. Więc my możemy popatrzeć sobie na nasze dzieciaki, jak one reagują, które warto zachęcić cukierkiem, a które właśnie jednak trochę, nie powiem, no postraszyć, w cudzysłowie to powiem, wiecie, że nie mam na myśli żadnych gróźb dla dzieci, absolutnie nie jestem zwolenniczką, zresztą sama tego doświadczyłam dużo w życiu i to wiecie, więc nic z tym przyjemnego, ale właśnie nie tylko dzieci, my możemy też popatrzeć na siebie jako osoby dorosłe i rozpoznać, który metaprogram jest we mnie silniejszy. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to zrobimy, to będzie nam łatwo zadać pytanie o prokrastynację. Właśnie pytania, które sobie tu wypisałam. Jakiego cierpienia teraz unikasz? Czyli w momencie, kiedy nie wykonujesz czegoś już teraz, kiedy jest to zadanie do zrobienia i naprawdę można by je już zrobić, czyli no naprawdę można się zacząć już uczyć do tego egzaminu, który jest za tydzień, a niekoniecznie na dzień przed. Właśnie co jest dla Ciebie tym cierpieniem dziś, że Ty nie chcesz się z tym skonfrontować? Czyli od czego uciekasz? Teraz drugie pytanie, które bazując na tej wiedzy możemy sobie zadać, jakie teraz masz korzyści z nierobienia tego, co powinnaś? Czyli właśnie Ty wiesz, że czeka na Ciebie na horyzoncie jakieś zadanie do wykonania, ale teraz, no może kawa, może jakaś rozmowa z przyjaciółką, może pomalować paznokcie, może po prostu pójść spać, czyli właśnie umieć nazwać, jakie są korzyści, czyli przyjemność, do której dążę właśnie nie robiąc tego, co na mnie czeka, jakby też wiedząc, że to po prostu nie uciecze, tak? Jak się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Umieć rozpoznać, jakie to są korzyści jest dla nas bardzo przydatne później w zarządzaniu sobą w czasie, czyli właśnie jeżeli ktoś podejmie taką decyzję, może właśnie po tym live'ie, że jednak chciałby wyjść z prokrastynacji, bo już mu za bardzo doskwiera, to dobrze by było, żeby właśnie też sobie te pytania zadawał, bo po prostu ich odpowiedź po prostu pomoże zrozumieć, w czym jest rzecz. Może się na przykład okazać, że właśnie korzyścią jest to, że ja się po prostu położę teraz spać, czyli na przykład mogłabym posprzątać dom, bo dzieciaki właśnie wróciły ze szkoły, zjadły, nabrudziły, ale poleciały na swój angielski fortepian i piłkę nożną, wrócą dopiero za 2 godziny albo za 3, więc mogłabym to wszystko zrobić bez nich i byłoby mi dużo, dużo łatwiej, ale jednak tak naprawdę decyduję się położyć i pospać, ponieważ ja wiem, że to jest jedyna wolna chwila, kiedy ja naprawdę mogę odpocząć i zrobić sobie popołudniową drzemkę, bo nie będę miała tego, jak zrobić przy nich i nie będę mogła tego zrobić później. I teraz o czym to jest? Czy to jest lenistwo?
No, jeżeli naprawdę nie chcesz tego zrobić, czyli pamiętamy ta pierwsza kategoria rozpoznawania, co jest prokrastynacją, a co nie. Jeżeli właśnie i tak nie chcesz tego zrobić i na przykład sobie w głowie myślisz, dobra, przyjdzie mąż, to wieczorem ogarnie całą tą kuchnię, nie? I naprawdę ogarnie, bo może to jest właśnie taki mąż, kochany albo głupi, nie wiem, w każdym razie zrobi to, to wtedy przyzwalamy sobie na lenistwo. Ale może to nie jest ten przypadek, może właśnie to jest kwestia tego, że ty naprawdę chcesz to zrobić, ale już po prostu padasz ze zmęczenia na przysłowiowy, no wiecie co, na buzie i nie dajesz rady po prostu. I wtedy właśnie pojawia się pytanie o równowagę między pracą a odpoczynkiem, między relaksem, który jest nam naturalnie potrzebny, a działaniem, które no, właśnie kiedy rozpatrujemy temat prokrastynacji, to zawsze rozmawiamy o działaniu, działaniu, działaniu. Rzadko kiedy ktoś mówi, że sobie właśnie odkłada odpoczynek na później, a potem tego nie robi, nie realizuje, choć takie osoby też znam, jak sobie teraz zaczynam o tym myśleć. Myślę, że też jeśli pojawi się to, no to wtedy znowu kolejne pytanie, dlaczego to odkładamy. Okej. Następne pytanie. Tak, właśnie, do czego dążysz, do jakiej przyjemności, czyli w momencie, w którym odkładasz zrobienie jakiegoś zadania, to o jaką przyjemność teraz chodzi. Dobrze, to by było, słuchajcie, to by było teraz tak z poziomu ogólnego i przechodzę już w tej chwili najbardziej do biologii, jak to jest możliwe. Patrzę, czy wy jeszcze ze mną w ogóle jesteście, jest tu jeszcze ktoś? Dajcie sygnał, żyjecie, śpicie, nie śpicie, może łyk wody? Albo dwa? Okej. Więc w momencie, kiedy patrzymy sobie, jak bardzo złożony to jest temat, cała ta prokrastynacja czy prekrastynacja, to musimy zdać sobie sprawę z tego, że rozmawiamy najczęściej o rzeczach, na które czujemy, że nie mamy wpływu. Oczywiście de facto mamy ten wpływ, no bo właśnie odkodowanie programów albo wyjście z konfliktu oznacza zakończenie problemu. Jednak najczęściej ten problem wraca jak bumerang i się po prostu powtarza, co oznacza, że właśnie gdzieś w którymś momencie może być zbudowane to poczucie, że nie ma się na siebie wpływu, po prostu chciałbym coś zmienić, chciałbym już zacząć te ćwiczenia, chodzić na jakąś gimnastykę, uprawiać sporty albo na przykład chciałbym zacząć jakąś dietę albo właśnie włączyć suplementację, być może chciałbym pójść do lekarza, zrobić sobie te badania, które na mnie czekają od dawna, ale tyle tych części ciała, że jak zrobię jedno badanie, to już zaraz jest następne do zrobienia i następne. Boże, ile tego jest i po prostu, no właśnie, i zaczynamy prokrastynować. I teraz powodów, dla których my możemy to robić, jest naprawdę wiele, bo zobaczcie, ile Wam pokazałam aspektów tych spraw. Już o konstelacjach wspomniałam, więc do tego nie wracam, bo zakładam, że mówię do bardzo inteligentnych ludzi i Wy to złapaliście. Zawsze można się cofnąć do początku tego materiału i posłuchać drugi raz, bo ja wiem, że mówię po pierwsze bardzo szybko, po drugie mówię bardzo takie skomplikowane czasami rzeczy i przelatuje się właśnie potem dość szybko, więc jeśli ktoś potrzebuje, to absolutnie wróćcie sobie do tego po tym materiale jeszcze raz. Przy okazji, jak dacie lajka, zasubskrybujecie mój kanał, to super, to się przyda, bardzo Wam za to dziękuję. No i do tego nie wracam, natomiast są jeszcze inne programy. I takie główne programy, które rozpatruje się przy prokrastynacji, to są programy z okresu prenatalnego, czyli wszystko, co jest związane z tym naszym najwcześniejszym etapem naszego życia, tak zwanym okresem projekt cel, gdzie wszystko, co wydarza się w tym czasie i w naszej rodzinie, i u naszych rodziców przede wszystkim, w uczuciach czy w ogóle w życiu, ale też i u dziadków, pradziadków, też czasem gra rolę tutaj sytuacja społeczna, jakaś sytuacja narodowa w miejscowości, w której mieszkamy, czy jakieś programy może nawet szersze, krajowe czy światowe, bo jeśli są jakieś takie ogólnoświatowe różne historie, które dotyczą danej miejscowości, gdzie mamy przyjść na świat, to również może rzutować na to, co dzieje się z nami w łonie matki, trzeba o tym też pamiętać, ale generalnie właśnie trzeba zobaczyć, jakie to są historie. Dobrze, po kolei spróbuję to ustawić. Pamiętamy, że
jeżeli chodzi o pracę w biologii totalnej, to mamy takie 3 etapy pracy na osi czasu i naprawdę dobrze jest to zapamiętać na przyszłość, niezależnie od tego, czy w nawias wstawimy prokrastynację, czy w nawias wstawimy pracę z wątrobą, czy z czymkolwiek innym. To pracując dobrze jest zawsze najpierw zacząć od siebie i zobaczyć, jakie są swoje programy osobiste, potem w drugiej kolejności zobaczyć, jakie są programy z okresu projekt, cel i w trzeciej kolejności, jakie są programy rodowe. Te narodowe, krajowe i tak dalej, społeczne, międzynarodowe, no to już oczywiście w czwartej, w piątej i dalszych kolejnościach. E, No, może ktoś tam jeszcze sobie chce wstawić, co się dzieje we wszechświecie. Proszę bardzo, kolejny poziom rozważań. Tutaj uśmiecham się do niektórych. No i teraz zaczynając od samego siebie. Jeżeli właśnie weźmiemy sobie tą listę, co tam psychologia nam powiedziała właśnie, że boimy się ukarania, boimy się oceny, boimy się złości innych, byliśmy krytykowani, byliśmy osądzani za to, co robimy, potępiani czasami, no to może powstać właśnie taki w głowie program albo po prostu przekonanie, no tutaj trzeba by to zweryfikować, który mówi o tym właśnie, że może nie warto czegoś robić, bo i tak po prostu będę oceniona za to źle. Zawsze patrzymy na to, jak byliśmy traktowani w stosunku do rodzeństwa, jak byliśmy traktowani w stosunku do kolegów, koleżanek w szkole, jak byliśmy traktowani przez rodziców, przez wychowawców, przez dziadków, przez nauczycieli itd., dlatego że te wdruki są bardzo, bardzo silne. Ktoś wchodził do klasy jako nauczyciel i miał już od razu przekonanie, ty to z matematyki to nigdy orłem nie będziesz, albo nie dla ciebie ta historia, a znamy przecież takie właśnie przekonania, no to w tym momencie przyjmujemy, że nie, ja to już z tego nie jestem dobra, tylko że potem właśnie z takiej matematyki czy historii potrafi się to przenieść na nasze życie zawodowe albo też i w życiu prywatnym, co łączy się bardzo mocno z poczuciem własnej wartości, co łączy się bardzo z samooceną, właśnie samokrytyką i w zasadzie tak naprawdę to tutaj z poziomu biologii bym chciała powiedzieć z autoagresją, czyli tutaj znowu odsyłam, może ktoś będzie zainteresowany, może i teraz zobacz, jeżeli u Ciebie prokrastynacja idzie w parze z jakąś chorobą autoimmunologiczną, to być może właśnie to, o czym teraz mówię, będzie wskazówką. Dlatego, że jeżeli ta krytyka, właśnie ta agresja, która płynęła z zewnątrz, gdzieś w którymś momencie została zinternalizowana i zacząłeś przyjmować to jako wzorzec traktowania samego siebie, oceniania samego siebie, język, który słyszysz z zewnątrz, zaczyna być Twoim językiem, którym Ty mówisz sam do siebie, to tworzą się później podstawy dla chorób autoimmunologicznych. I jest taki webinar na mojej stronie, choroby autoimmunologiczne, część pierwsza chcę zaznaczyć, jeszcze cały czas nie doczekała się ta sprawa części drugiej, gdzie chciałabym omówić następne choroby autoimmunologiczne, bo w tym webinarze wszystkich nie zawarłam, ale jakie zawarłam, to możecie zobaczyć w opisie, jeśli znajdziecie, to super. A jeżeli chodzi o właśnie ten webinar, część pierwsza, to tam jest bardzo obszerna część, czyli dobre 1,5 godziny ogólnych podstaw do tego, kiedy powstają choroby autoagresywne w naszym życiu i naprawdę dobrze jest to wtedy znać. No bo w momencie, w którym właśnie powstaje taki program, to my idziemy w to na ślepo, zaczynamy to po prostu odtwarzać, aż dochodzimy po prostu do sytuacji, w której nasze ciało już tego dłużej nie dźwiga, albo właśnie dochodzimy do takiej ściany zmęczenia totalnego, choćby właśnie prokrastynacją i prekrastynacją, mogę powiedzieć tutaj też. W związku z powyższym, tu chciałabym od razu zaapelować do tego, że to ten program ma być uwolniony, czyli właśnie i wszelkie przekonania, które powstały na własny temat pod tytułem ja to sobie nigdy nie poradzę i mi to się nigdy nie uda, i wszelkie właśnie takie stanowiska, które zajmujemy podchodząc do zrobienia jakiegoś zadania, że odwlekam jak najpóźniej, bo w zasadzie to mam wrażenie, że to, co będę robić, to spotka się z karą. Jakby już z definicji od razu wiem, że nie będzie zrobione dobrze, no to jest do zdekodowania, kochani. To jest do uwolnienia, to jest do odpamiętania. Jak uwalniać emocje, jak uwalniać te konflikty, macie w moim poprzednim live'ie tutaj na YouTubie, na tym kanale, a ja jeszcze o tym mówię bardzo dużo, piszę bardzo dużo. Ćwiczenia, w jaki sposób z tym pracować, są na mojej stronie w zakładce do pobrania i tam na pewno to znajdziecie. I pewnie jeszcze na końcu tego live'a podpowiem i podsumuję to kolejny raz. W każdym razie bardzo istotną sprawą jest właśnie to, żeby dotrzeć do przyczyn tego, dlaczego my czegoś nie robimy. I ja dzisiaj celowo przeczytałam bardzo dużo powodów, jakie wymienia psychologia, czy psychologia społeczna,
Z jakiego powodu prokrastynujemy? Dlatego, że osoby, które uczą się biologii totalnej, a wiem, że takich tutaj na moim kanale jest najwięcej, ale też i osoby, które w ogóle zaczęły interesować się tym tematem i to grono również rośnie i bardzo się z tego cieszę, to są osoby, które mają świadomość tego, że jeśli tylko obserwujemy jakieś zjawisko u siebie, to ono musi mieć jakieś umocowanie w naszej osobistej historii, ewentualnie właśnie w historii z okresu projekcji albo z okresu rodowego. No i teraz właśnie chcę tego nauczyć, bardzo mi na tym właśnie zależy i tego uczę moich studentów, kursantów, wszystkich konsultantów, którzy do mnie trafiają, że w momencie, w którym pojawia się jakieś zjawisko, my nie możemy pracować nad tym ogólnie, prokrastynacja, bo zobacz, jak po pierwsze różny sposób ona jest motywowana, bo jest co innego lęk przed oceną, a co innego lęk przed czyjąś złością, jest co innego, jak jesteś perfekcjonistką, a co innego, kiedy to jest na przykład depresja, to są zupełnie inne sprawy, jakby, które sprawiają, że obraz może wyglądać jak prokrastynacja. W zasadzie to jest takie miejsce, żeby powiedzieć bardzo ważne zdanie, a mianowicie, jeśli chcesz się dowiedzieć, czy to, co Cię spotyka, jakby to zachowanie, ten schemat, to prokrastynacja, czy nie, to wyeliminuj wszystkie inne terminy, które się tutaj pojawiają, czyli wszystkie te, które ja czytałam na samym początku, mogę do tej listy wrócić właśnie. Musisz wtedy sprawdzić, wiem, że tu użyłam tego słowa musisz, właśnie sprawdzić, czy nie ma tego lenistwa, wiesz już, jakie jest kryterium, które to rozróżnia, czy to nie jest perfekcjonizm i teraz o perfekcjonizmie zrobimy sobie kiedyś też jakiś wykład czy webinar, może cały. O, tutaj to mam. Czy to nie jest ADHD, czy to nie jest syndrom OCD, czy to nie jest DDA, czy to nie jest DDD, czy to nie są jakieś zaburzenia kompulsywne, czy to nie jest niska samoocena, czy to nie jest właśnie ten brak zaufania albo po prostu wyczerpanie nadnerczy. Bo jeżeli dojdziesz tam i właśnie któryś z tych objawów siądzie i powie: okej, no tak, ale ja jestem wyczerpana, mam bardzo wysoki kortyzol, jestem niedospana, kilkoro dzieci albo po prostu praca zmianowa i różne powody, które mogą być, to w ogóle nie rozmawiamy o prokrastynacji, bo w takiej sytuacji wystarczy, że dojdzie do tego konstelacja pnia mózgu pod tytułem za dużo i naprawdę możesz mieć po prostu pełen obraz prokrastynacji, a de facto będzie to złożenie dwóch rzeczy: wyczerpanie nadnerczy i konstelacja pnia mózgu, ale nazwiemy to prokrastynacją. Czyli znowu kolejna konkluzja z tego live'a dzisiaj, że tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak jeden biologiczny niezmiennik w świetle biologii totalnej na prokrastynację. Nie będzie czegoś takiego, ponieważ właśnie prokrastynacja może być objawem wielu różnych historii albo jednej, jak również prokrastynacja może objawiać się w bardzo różnych dziedzinach naszego życia i każda z tych dziedzin będzie nam mówiła o czym innym. I dlatego w biologii totalnej my w ogóle możemy rozpatrywać prokrastynację czy prekrastynację, cały czas łamię to jedno na drugie, dlatego że my wiemy, że to jest umocowane w biologii. To jest ta odpowiedź, którą dałam na początku live'a. Tak, to jest umocowane w biologii. Tylko my musimy wiedzieć, gdzie szukać, bo to nie jest jedno miejsce właśnie, w które my zajrzymy, żeby to znaleźć, tylko w zależności od tego, jaki jest obraz, to my tam zaglądamy. Czyli tak jak przy ADHD mamy kilka różnych konstelacji, one mogą być wszystkie razem, ale może być tylko dwie czy trzy ze sobą i w zależności od tego my gdzie indziej przykładamy ucho. I myślę, że to jest teraz dla Was bardzo oczywiste. A więc w momencie, kiedy patrzymy sobie na przykład, no co sobie zajrzymy, na przykład o poczuciu własnej wartości już były live'y, były webinary, to już nie będę mówić. No dobra, niech będzie to wyczerpanie nadnerczy. Jeżeli mamy taki przykład osoby, która w skrócie mówiąc, podąża za człowiekiem, bo musi, ale nie uznając go za przewodnika, to może się czuć wyczerpana. To jest jeden z przykładów, dla których obserwujemy problemy z nadnerczami, czy tak samo astenię. Czyli w momencie, w którym Ty wykonujesz polecenia, wykonujesz rozkazy, ale kogoś, kogo Twój mózg nie uznaje za samca alfa, nie uznaje za przewodnika, nawet jeśli to miałaby być kobieta albo mężczyzna, to wszystko jedno, po prostu Twój mózg to po prostu odrzuca, ale jest to w jakiś sposób osoba nadrzędna w układzie, który z nią tworzysz, bo na przykład szef, to jest najłatwiej wytłumaczyć, albo na przykład ksiądz w kościele, jesteś osobą religijną i ma to dla Ciebie wartość, ale akurat ten ksiądz jedno mówi, a drugie
robi, no mówiąc najkrócej. Albo na przykład może jakiś polityk, który będzie też prowadził lud gdzieś w jakąś stronę, ale właśnie jest niespójny ze sobą w różnych przekazach. No to ty z jednej strony chcesz za tym podążyć, bo jest jakiś kawałek ciebie, który właśnie z tym koresponduje, ale jest coś, co jest sprzeczne, w którymś momencie mówisz nie i robisz bardzo dużo ruchów na pusto, bardzo dużo takiego przebiegu właśnie kręcenia się w kółko, tak zwany konflikt zagubionej owcy, który temu towarzyszy. I to jest właśnie to, co sprawia, że tak naprawdę nie umiesz sam sobie nadać kierunku w życiu, bo wyczerpanie znaczy bardzo mocno związane jest z zaburzonym poczuciem kierunku albo w ogóle z brakiem kierunku, z niedecyzyjnością i z nieumiejętnością nadania priorytetów. Właśnie to, o czym mówiliśmy, że priorytetyzowanie zadań i decyzyjność to są po prostu bardzo słabe strony tego tematu, no wtedy właśnie pojawia się totalne wyczerpanie, bo mózg automatyczny mówi, kurczę, no kręcisz się w kółko bezowocnie, latasz z pustymi taczkami, po prostu usiądź na tyłku i odpocznij, zaopiekuj swoją energię, zachowaj ją po prostu dla siebie. I teraz w momencie, w którym taki człowiek rzeczywiście wyczerpany, na totalnym zmęczeniu, a poziomy naszej wrażliwości powodują, że męczliwość również jest różna u różnych ludzi i trzeba umieć wyczuć, że być może twój poziom męczliwości jest inny niż kolegi, koleżanki. Może oni mogą zrobić więcej niż ty, ale ty akurat nie możesz tyle, co on w tym czasie, w tym momencie swojego życia i nie ma się co porównywać. No więc w momencie, w którym właśnie siadasz z takim wyczerpaniem, niekoniecznie od razu musisz powiedzieć sobie okej, prokrastynuję, nie, bo może właśnie to jest moment, żeby powiedzieć sobie naprawdę potrzebuję dobrego odpoczynku. I ludzie często nie potrafią tego rozpoznać, czyli tutaj wchodzi właśnie taki schemat oceny z zewnątrz pod tytułem jeśli tylko ja czegoś nie robię na czas, to znaczy, że robię coś złego. Albo boję się oceny z zewnątrz, albo już sama nawet siebie oceniam właśnie za to, że robię coś złego i pojawia się wtedy to poczucie winy. Tymczasem tak naprawdę rozmawiamy o planowaniu czasu i o zbyt dużej ilości obowiązków do przerobienia w zbyt krótkim czasie. Pojawia się wtedy stres i pojawia się to poczucie winy, które w którymś momencie jest patologiczne, bo nie odnosi się do zdrowej sytuacji. Bo w zdrowym sposób możemy powiedzieć po prostu ktoś się napracował, musi teraz odpocząć. Podawałam Wam kiedyś przykład tego mojego znajomego, któremu urodziło się 7 córeczek, co 2 lata córeczka. No, łatwo policzyć, mniej więcej 14 lat tego wieku rozrodczego, które po prostu rodziców wykończyło do cna. Oczywiście bardzo kochają swoje dzieci, pięknie po katolicku je wychowują, tylko że nie dosypiają nocy i nikt im tego nie zwróci. I pewnego razu ten kolega, o którym mówię, poszedł do lekarza i lekarz mu powiedział, proszę pana, permanentne zmęczenie wymaga permanentnego odpoczynku. Proszę teraz proporcjonalnie długo odpocząć. I on wrócił do domu, przyszedł do mnie i mówi tak, to znaczy co ja teraz 14 lat nic nie robię. Ja mówię, no nie wiem jak Ci na to odpowiedzieć, ale rzeczywiście no może by się przydało chociaż trochę i porządnie. I teraz pytanie, jakie są możliwości, co z tym zrobić. Bo zarządzanie i planowanie czasu to też jest pewna umiejętność, której się uczymy z wiekiem, czyli tak naprawdę z dojrzałością naszego mózgu, związane z korą przedczołową, a może jeszcze są inne ośrodki w mózgu, które za to odpowiadają. Poprawcie mnie albo dopiszcie, poproszę, jeśli właśnie jest tutaj jeszcze jakaś wiedza z poziomu neurologii, której ja nie mam, bo nie jestem w tym specjalistką, no ale wiem, że zdolność do przewidywania przyszłości to jest właśnie ta kora czołowa czy przedczołowa i my rozwijamy ją do 21 roku życia podobno. To, że dzieci dostają dowód osobisty w wieku 18 roku życia, to jest trochę pomyłka, bo one nie są dojrzałe i dorosłe, może w świetle prawa tak, ale nie ich mózgi. Zresztą czakry również rozwijają się jeszcze dłużej niż do 18 roku życia i dobrze byłoby to uwzględniać, jeśli rozmawiamy o biologii, no ale na razie jest jak jest. Więc w niektórych krajach po prostu nie pozwala się wcześniej kupić piwa, tylko dopiero po 21 roku życia, no to chociaż tyle. Natomiast my, jeżeli chodzi o planowanie czy zarządzanie czasem, nabywamy tą umiejętność dosyć późno jako ssaki. I brak tej umiejętności sprawia, że właśnie możemy ocenić siebie jako osobę prokrastynującą, a tak naprawdę może właśnie chodzić o to, że nie potrafimy tym czasem po prostu odpowiednio zarządzić i nadać priorytetów. To jest po prostu kwestia nie do rozwoju kory mózgowej w tym momencie, ale nie ma co oceniać za to człowieka, tylko po prostu pozwolić na to, żeby ten rozwój nastąpił samoistnie. Dobrze,
Jeżeli chodzi o programy osobiste, to ja myślę, że to będzie dla Was najprostszy do odkrycia. Zaraz możemy jeszcze po pytaniach Waszych sprawdzić, czy nie została tam jakaś luka. Natomiast przechodząc właśnie do tego okresu projekt cel, kiedy pracujemy w biologii nad prokrastynacją, no to właśnie musimy popatrzeć, czy może właśnie idąc trochę od końca, porody, które odbyły się, kiedy przychodziliśmy na świat, czyli właśnie Ty teraz, na ile wiesz, na ile masz wiedzę, prześledź swój własny poród. Oczywiście już tu słyszę w głowie pytanie i wstawiam je w nawias. Są osoby, które nic nie wiedzą na temat własnego porodu, pytają się wtedy, no i co ja mam zrobić? Są techniki na to, żeby sprawdzić odpowiedź na Twoje pytanie, które masz ochotę teraz zadać, czyli właśnie kinezjologia, regressing, może hipnoza, rebirthing, i parę jeszcze innych metod, które dadzą Ci odpowiedź na Twoje pytanie. Są osoby jasnowidzące, są osoby, które pracują w radiestezji medycznej i które potrafią sczytać takie informacje, ponieważ zapis w ciele jest. No skoro obserwujesz jakieś skutki, to musi ten zapis być, a więc można go odczytać. Może nie każdy z nas na co dzień ma takie umiejętności, ale są techniki, są profesjonaliści, którzy je stosują. Zawsze można się udać na taką sesję do takiej osoby i po prostu tą odpowiedź dla siebie zdobyć. Więc nawet jeśli nie będziemy znali okoliczności swojego przyjścia na świat opowiedzianych przez kogoś z naszej rodziny, może tu na sali jest jakaś osoba, która była adoptowana we wczesnym dzieciństwie i naprawdę nic o sobie nie wie, to zawsze ciało powie, to zawsze ciało pamięta i można z tego wycinka informacji na dany moment skorzystać i to już wystarcza. A więc właśnie teraz, jeśli chodzi o porody, no to pierwsza rzecz, o której możemy powiedzieć, to są te porody przenoszone, czyli ciąże przenoszone, dzieci urodzone po terminie, które zawsze jeszcze mają czas, bo zawsze wszystko się stało później, no to one też czekają na ostatnią chwilę, dopóki już tam właśnie ktoś może nie wypchnął z łona mamy i powiedział: halo, halo, ile tu siedzisz, już, czas na ciebie. No a z drugiej strony to właśnie nam przywodzi na myśl wszystkie porody wspomagane, czyli wspierane. Po pierwsze indukowane przez oksytocynę, po drugie cesarskie cięcie, porody kleszczowe, porody z wakum, porody wypychane, porody właśnie, gdzie było uczestnictwo osób trzecich, jakiejś osoby z zewnątrz albo jakiejś techniki pracy z zewnątrz, która wspomogła przyjście na świat dziecka i ono nie musiało zrobić tego samo, no z pomocą mamy oczywiście, nie pomijajmy tutaj naszych drogich mam, ale trzeba pamiętać, że właśnie czasem matka nie jest w stanie wydać potomstwa na świat i właśnie ta pomoc z zewnątrz jest ratująca życie jej i dziecku, bądź któremuś z nich i to zostaje później jako wdruk, czyli taka osoba, która przychodzi na świat w ten sposób, ona po prostu pamięta, że nie musiała nic zrobić albo że mogła zrobić tylko troszkę, a resztę właśnie zrobił ktoś za nią, a przejął inicjatywę, a właśnie po prostu wziął sprawę w swoje ręce i coś zrobił. Stąd właśnie czasem takie osoby potrafią mieć taki program przeczekiwania i trochę właśnie czekania, że a może ktoś inny to zrobi, a może właśnie mi się upiecze. No, w każdym razie jak nie, no to zrobię to, ale na ostatnią chwilę, bo te porody wspomagane to są najczęściej porody ratujące życie, a więc właśnie w ostatniej chwili. I to zostaje, bo skoro to jest mój sposób przyjścia na świat, który mi uratował życie, to znaczy, że jest to też strategia, którą mózg automatycznie przyjmuje na moje życie, bo była skuteczna. I do tych właśnie okoliczności porodów bym się na pewno cofała w momencie, kiedy rozmawiamy o prokrastynacji, wtedy, kiedy ktoś już wyeliminował absolutnie wszystko, czyli już wie, że to nie jest lenistwo, wie, że to nie jest OCD, wie, że to nie jest perfekcjonizm, wie, że to nie są lęki, że to nie jest nic innego, zostaje czysta prokrastynacja, bo stamtąd sobie już poradził i wtedy właśnie patrzyłabym, czy to nie jest uwarunkowane sposobem przyjścia na świat. Ale to dalej nie wszystko, ponieważ poród to poród, natomiast tutaj mogą być jeszcze negatywne historie, jakieś negatywne konsekwencje różnych zdarzeń, które przeżyła matka czy ojciec. Zawsze ojciec w tym przypadku w drugiej kolejności, bo mniej związany z dzieckiem niż matka pępowiną, ale oczywiście bierzemy też pod uwagę, a mianowicie historie z okresu ciąży, czyli na przykład jakaś kara, no w cudzysłowie mówię, cierpienie, właśnie jakaś taka nieprzyjemność, która spadła na rodzica właśnie w związku z wykonywanym zadaniem. I wtedy powstaje ta koncepcja właśnie, gdybym tego nie zrobił, to by mnie ta kara nie spotkała. A może trzeba było tego nie robić, a może trzeba było przeczekać, a może cofnąć się i znowu tu taki duży worek, co to mogą być za okoliczności, sytuacje, żeby nie wracać cały czas do tych sytuacji z pracy, ale ich jest naprawdę dużo właśnie.
może właśnie ktoś, nie wiem, sprzedał aukcję na giełdzie, akcje na giełdzie i właśnie okazuje się, że zrobił to za wcześnie, gdyby poczekał, to by była lepsza cena, albo złoto, albo jakieś inne aktywa, może ziemię, może co, w każdym razie szukajcie takich historii, gdzie właśnie w momencie, w którym ktoś coś zrobił, okazało się, że zrobił za wcześnie i lepiej było poczekać. To będzie w przypadku prokrastynacji, ale oczywiście inteligentna osoba już wie, że w momencie, w którym rozmawiamy o prekrastynacji, dlaczego ktoś się śpieszy z robieniem czegoś, to będzie szukał odwrotnych historii, czyli właśnie kurczę, za późno, trzeba sprzedać wcześniej, trzeba było od razu właśnie, jak tylko wyszły akcje, trzeba było kupować, bo wtedy była lepsza cena, dolary, czy tam euro, czy co tam kupujecie, mówcie, nie wiem, teraz to może jakieś bitcoiny, czy kryptowaluty, w każdym razie zobaczcie, to są często takie nerwowe sytuacje, gdzie dosłownie ułamek chwili potrafi zdecydować o losie i przechylić szale na jedną czy na drugą stronę. Ale oczywiście to może być wypadek samochodowy, to może być jakaś historia z wyjazdem, to mogą być historie ze spóźnionym samolotem, czyli właśnie wszystkie te historie, które mówią o tym, że gdybym zrobił coś później, albo gdybym zrobił coś wcześniej, odpowiednio do prokrastynacji czy prekrastynacji, to wtedy właśnie byłoby lepiej, nie byłoby tego cierpienia, byłaby jakaś korzyść. I jeżeli to było bardzo silne, bo na przykład w takiej narracji rodzinnej wraca się do tej historii bardzo często się ją opowiada, to może to zostać jako wdruk, to może powstać wręcz program, bo dziecko w lojalności do tych swoich przodków, czyli w tym przypadku rodziców, bo na razie jesteśmy przy rodzicach i w okresie prenatalnym, czyli okresie projekt CEL, dziecko z tej lojalności, ono potem będzie kontynuować to wszystko, co tutaj rodzice wykoncypowali. No, były to ich wnioski na życie, być może to ich ustawiło po prostu później w planowaniu przyszłości też na przyszłość. No i tym zgrabnym akcentem przejdziemy zaraz do historii rodowych, ponieważ w zasadzie to wszystko mogło się wydarzyć również dziadkom, czy w rodzeństwie, w tych liniach pokrewnych tutaj, gdzie jeżeli więzi są bardzo silne, to potem będzie dziedziczone jako wspomnienie, to może wejść to po prostu wręcz w system rodzinny, gdzie cała rodzina w jakiś sposób funkcjonuje, bo na pewno znacie takie rodziny, gdzie wszyscy się spóźniają, albo gdzie wszyscy są za wcześnie. Czyli po prostu cały system rodzinny funkcjonuje w jakimś schemacie i oni wszyscy tak jakby razem właśnie nie do ruszenia, jeszcze cały czas bardzo tego bronią, dopóki nie uświadomione, nie odprogramowane. I też warto się cofnąć do historii wojennych i oczywiście nie jest to przyjemne i nie lubię o tym opowiadać, a zwłaszcza tu, kiedy nie wiem, czy słuchają tego dzieci, czy może właśnie osoby, które wolałyby tego nie słyszeć, ale zwróćcie uwagę też właśnie na takie historie, jak na przykład ktoś wyszedł z domu i dzięki temu, że wyszedł właśnie gdzieś, przeżył, dlatego że w dom uderzyła bomba. Ten dom zginął. Właśnie dlatego, że wyszedł za wcześnie, nie zginął, przeżył. Czyli powstaje program prekrastynacji. Po prostu ja muszę wcześniej wyjść, bo to mnie w jakiś sposób uratuje. Oczywiście mogą być historie odwrotne, to wiecie, to może być o najściu wojsk, to może być właśnie o tym, gdzie, kiedy kogo pociąg odwiózł, czy ktoś właśnie na ten pociąg zdążył, czy nie zdążył i teraz czy to, że zdążył właśnie było korzystne, czy niekorzystne, czy to, że nie zdążył przyniosło cierpienie, czy przyniosło życie, uratowało życie, bo historie mogą być w każdą stronę i my rozumiemy, że to wszystko będzie później gdzieś przez nas odgrywane właśnie po to, żeby uszanować los tych przodków, po to, żebyśmy my ich zauważyli, bo tam nie chodzi o nic innego. Tam nie chodzi o to, żebyśmy my teraz nieśli ich cierpienie i do końca życia prokrastynowali albo ciągle właśnie wychodzili za wcześnie i tracili po prostu mnóstwo czasu w życiu. Tylko chodzi o to, żeby się cofnąć pamięcią do tego momentu, który coś rozpoczął, tam uszanować, tam powiedzieć: widzę Cię, widzę Twoje cierpienie, posłać miłość, tak jak mówił Bert Hellinger, po prostu ukochać tą sytuację, ukochać tych przodków, ale jednocześnie też im to zostawić i powiedzieć: okej, co jest moje, to jest moje, co jest Twoje, to jest Twoje i proszę zabierz to ze sobą. Zobaczyć właśnie, że byliśmy w tej lojalności, w tej nieuświadomionej lojalności rodowej, ale nie musimy dalej być, ponieważ to, że zwalniamy się z tej lojalności, nie oznacza, że tracimy miłość albo że tracimy więź z tymi przodkami. My nadal z nimi możemy być powiązani, tylko niekoniecznie już właśnie w taki sposób. Jest jeszcze taka teoria, która mówi o tym, że
Program prokrastynacji może być związany z takim lękiem przed porażką i że to wtedy może się pojawiać w momencie, kiedy była jakaś nieudana ciąża. To jest takie bardzo ogólne pojęcie, którego ja użyłam, ale zobaczcie, tutaj naprawdę sprawy mogą potoczyć się różnie. Więc na przykład, jeżeli kobieta zaszła w ciążę, ale poroniła, no nawet tym bardziej, jeżeli właśnie wielokrotnie. Zobaczcie, na przykład czasem wiele zabiegów in vitro, a te ciąże się nie udają. Właśnie to może powstać właśnie koncepcja, po co się tak starać, po co robić, i tak się nie uda, i tak będzie porażka. Ten lęk przed porażką, właśnie lęk przed tym, że się coś nie uda, jest również bardzo silnym motywatorem dla prokrastynacji. Ja bym bardzo chciała, żeby osoby, które czują, że nie robią dlatego, że boją się, że im się czegoś nie uda, sprawdziły też, jak wyglądały ciąże przed nimi, bo to, że ty przychodzisz na świat, nie oznacza, że to była pierwsza ciąża dla twoich rodziców. Mogły być jakieś wcześniejsze. Więc teraz, jeżeli jakieś dziecko umiera przy porodzie, jeżeli dochodzi do terminacji ciąży, jeżeli właśnie gdzieś może jakieś dziecko umarło z powodu choroby gdzieś we wczesnym dzieciństwie, zawiązać taki program właśnie: to i tak się nie uda, to po co się stara, to po co dokonywać takiego wysiłku? Tyle robiłem, tak właśnie się starałem, a to nie wyszło. Zresztą to uczucie: tak się starałem, tyle wysiłku, a to i tak nie wyszło, może nam towarzyszyć w bardzo różnych sytuacjach. Może nam towarzyszyć w momencie zdrady. Ja tutaj właśnie jestem wierną żoną czy mężem, tak właśnie się staram tutaj dla naszego związku, małżeństwa, i tak zdradził, i tak zdradziła. Może to być uczucie, że ja sprzątam, ja się staram, to i tak właśnie nie będzie zauważone i pochwalone, nie ma to dla kogoś znaczenia. Może to być o tym, że ja tyle poświęciłam w życiu, żeby wychować nasze dzieci, żeby je wyedukować. Byłam taksówkarzem, byłam kucharką, byłam sprzątaczką, byłam nauczycielką, wszystko po prostu robiłam, żeby te dzieci były takie właśnie dobrze wykształcone i dobrze wychowane, ale ty tego w ogóle nie doceniasz, no to już się po prostu w którymś momencie nie staram. Więc właśnie na takie rzeczy też możemy zwracać uwagę, bo ten lęk przed porażką z reguły jest wskazaniem na autentyczną porażkę, ale oczywiście nie musi to być porażka w takim zewnętrznym osądzie, tylko w subiektywnym osądzie danej osoby, u której powstaje taka koncepcja, że tak, nie udało, bo oczywiście wiemy, że wszelkie wysiłki włożone z poziomu miłości zawsze będą sensowne, no ale oczywiście pytanie, czy gdzieś tam pod spodem nie czai się tutaj jakaś cykoria podróżnik, mówiąc terminologią doktora Bacha, czyli właśnie czy nie jest to z poziomu osoby, która się czuje niedoceniona, nieuznana, nikt mnie nie kocha, nawet ptaki na mnie nie srają, wiecie, ta, która się poświęca, matka Polka, ale i tak właśnie nikt jej później za to, co robi, nie pochwali. I tutaj właśnie zgrabnym ruchem przeszłam do takich bonusowych ciekawostek, które chciałam zostawić na koniec live'a, jeszcze zanim wejdę do waszych pytań, a mianowicie z tymi stanami, o których my tutaj rozmawiamy, możemy pracować kwiatami Bacha, esencjami kwiatowymi według terapii kwiatowej doktora Bacha. Też o tym bardzo dużo opowiadam w swoich live'ach i w swojej pracy zawodowej, i są zarejestrowane takie live'y archiwalne, które też z czasem tutaj się ukażą, żeby wam pokazać, bo można tym pracować ze zwierzętami. Jest taki live, jak stosować kwiaty Bacha u zwierząt, które również mogą doświadczać różnych stanów emocjonalnych czy uczuć, ale właśnie jeżeli chodzi o prokrastynację, to tu dobrze jest właśnie zapamiętać sobie taką esencję grabu, hornbeam, jeżeli chodzi o angielską nazwę tej esencji, bo możecie ją nabyć sobie gdzieś w internecie, najlepiej właśnie pod nazwą polską albo pod angielską, a więc właśnie grab to jest esencja prokrastynacji. To jest właśnie ta esencja, którą podajemy wtedy, kiedy ktoś zamiast coś zrobić, najpierw wypije kawkę, nie? Właśnie to słowo zamiast jest bardzo, bardzo, bardzo kluczowe właśnie w przypadku tej esencji grabu. Wiem, że mam coś zrobić, ale najpierw właśnie zamiast tego to sobie poleżę, albo właśnie zamiast zrobić jakąś ważną pracę, która jest teraz do zrobienia, czyli no naprawdę napisać tą pracę dyplomową, a w każdym razie zacząć ją wreszcie pisać, to posprzątam sobie biurko, to oczyszczę sobie skrzynkę mailową, czyli właśnie też robię ważne rzeczy, też pracuję, też to wszystko jest istotne, oczywiście, że jest istotne, ale my wiemy, że to będzie zamiast, bo powinieneś robić w tym czasie coś innego. I tu trochę chcę to odróżnić od mgły mózgowej, czyli właśnie od różnych takich zachowań, które też obserwujemy, co wydaje mi się, że z przebodźcowania, z przemęczenia, z myśli obsesyjnych, z natłoku niechcianych myśli,
albo różnych jeszcze innych około podobnych problemów pod tytułem właśnie idę teraz odnieść książkę na półkę, ale widzę, że w drukarce obok nie ma papieru, to jeszcze dołożę ten papier, a jak już widzę właśnie ten papier tam kurz właśnie za tą drukarką, to wezmę ściereczkę, tylko jak pójdę do łazienki po tą ściereczkę, to wiecie, znajdę tam kosmetyki, które może sobie właśnie jeszcze teraz równo poustawiam, a zwłaszcza jeśli ktoś jest OCD, no to już w ogóle będzie musiał równo poustawiać. Zajmie mu to trochę czasu i tak naprawdę nie zrobi tego, co planował, bo już 15 innych rzeczy było w międzyczasie i potem jest zmęczony. I oczywiście rozmawiamy o realnym zmęczeniu i znowu ta równowaga między pracą a odpoczynkiem się pokłoni, ale praca właściwa, zasadnicza jest niezrobiona i pytanie, czy to jest prokrastynacja, czy nie. No i znowu, żeby to stwierdzić, proszę odrzućmy wszystkie inne naleciałości. Jeżeli tylko jesteśmy pewni, że na pewno nie są to inne kawałki, no to wtedy możemy powiedzieć tak, to jest czysta prokrastynacja, szukamy wtedy konfliktów w biologii, czyli jeszcze raz konfliktów na poziomie mózgu, konstelacji w mózgu, konfliktów na poziomie programów, które powstały w życiu osobistym, okresie projekt cel albo w życiu rodowym. A więc esencja grabu, jeżeli chodzi o terapię kwiatową doktora Bacha. Druga esencja, którą tu bardzo polecam, to jest wiąz, czyli elm. Esencja, którą podajemy w momencie takiego poczucia przytłoczenia obowiązkami, kiedy naprawdę mamy za dużo, po prostu nie dam rady, bo tego jest już tak dużo. Czyli to nie jest nie dam rady, dlatego że ja nie jestem wartościowa, że nie wiem, czy sobie poradzę, nie wiem, czy mam zasoby do tego i umiejętności, ja w ogóle to jestem słaba we wszystkim, bo to byłaby esencja modrzewia, larch po angielsku, tylko esencja wiązu, czyli elm, to jest esencja tego przytłoczenia, że tego po prostu jest naprawdę za dużo, tylko właśnie kwestia tych priorytetów i tu bym zadała to pytanie, no naprawdę jest tego za dużo, czy ty tylko sobie dopowiadasz, że jest za dużo i jeszcze sobie dokładasz, bo nie potrafisz wyselekcjonować swoich pragnień albo odróżnić pragnień od potrzeb. Kolejna esencja, która się tutaj jeszcze pokłoni, to woda źródlana. Esencja, którą podajemy na perfekcjonizm, sztywność zasad, coś musi być zrobione tak, a nie tak. Koniec, kropka. Tu musi być tak, podrządek, podlinijeczka, krateczka, wszystko właśnie tu u Aspergerowców można by to właśnie też mocno znaleźć. Można próbować właśnie pracować z tym esencją wody źródlanej. W każdym razie, jeśli ktoś u siebie widzi program perfekcjonizmu, co tak jak powiedziałam, to jest program w biologii, i o tym kiedy indziej, to wtedy właśnie ta esencja naprawdę może z tego programu też pomóc wyjść. Czy wyciągnie całkiem? Nie wiem, ale można próbować. Pewnie są jeszcze inne esencje, które się tutaj jakoś tam doklejają, ale tych kilka, które powiedziałam, myślę, że są tutaj najistotniejsze. Na pewno warto rozważyć też esencję oliwki wtedy, kiedy człowiek jest po prostu bardzo zmęczony. Ona bardzo przyspiesza regenerację na poziomie fizycznym, ale i też intelektualnym, poprawia, przyspiesza koncentrację, jakby powrót właśnie do tego stanu skupienia i tej umiejętności skupienia się na jakimś zadaniu, a zwłaszcza po takiej ciężkiej rekonwalescencji, po jakimś takim dłuższym okresie, kiedy naprawdę organizm jest bardzo zmęczony, no to jest po prostu powód, dla którego wtedy odkładamy różne zadania. No nie będę Wam mówić, że tutaj czasem trzeba się po prostu wyspać albo odpocząć, pójść na masaż i po prostu czasem poczytać sobie jakąś prywatną książkę, a nie tylko cały czas szkolić się zawodowo, żeby organizm zrozumiał, że my mu na to pozwalamy, że właśnie nasz wewnętrzny rodzic też daje przyzwolenie, żeby nasze wewnętrzne dziecko się cieszyło i królowało. Nie będę tu mówić o tym, że czasem naprawdę trzeba zrobić coś tylko i wyłącznie z powodu samej zabawy, hobby, po prostu dać sobie radość, a nie tylko i wyłącznie robić rzeczy, które sprawiają, że mamy poczucie pracy, bo myślę, że to wszystko już wiecie, ale za wszystkim tym, o czym teraz powiedziałam, również stoją programy w biologii, to też są rzeczy do odkodowania, co bardzo serdecznie Wam polecam. I teraz tak, patrzę na zegarek, Boże, to są 2 godziny, jak ja właśnie już teraz mówię chyba, jeśli dobrze liczę, więc już naprawdę szybciej mówić nie mogłam. Chcę właśnie przejść do Waszych pytań, ale zanim to, no to mi się przypomina, że przecież jeszcze parę bonusów. Więc tak, druga rzecz, którą bym chciała powiedzieć w ramach bonusa, to odnieść się odrobineczkę dosłownie do biotarota. Jak wiecie, zajmuję się również biotarotem, przeprowadziłam taki profesjonalny kurs biotarota
który w wersji online jest u mnie na stronie. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam, bo tam jest bardzo dużo cennej wiedzy. A ja tutaj tylko właśnie chciałabym wzmiankować, że kiedy rozmawiamy o biotarocie, to nie mówimy o tym w sposób wróżebny, bo ja się nie zajmuję przewidywaniem przyszłości i czytaniem z kart w ten sposób, natomiast z pomocą symboli zawartych w tych kartach, jako że biotarot to po prostu język symboli, język obrazów, które do nas mówią, i kiedy nauczymy się, o czym te obrazy do nas mówią, to jest to dla nas bardzo proste, ponieważ każdy rozkład wtedy przemówi i pokaże nam rozwiązanie, to właśnie z pomocą tych kart jesteśmy w stanie odczytać różne przyczyny chorób. I to jest jedno z naszych narzędzi, które stosujemy w biologii totalnej, o ile ktoś je uzna. W każdym razie sporo osób wiem, że się tym interesuje. I w związku z tym chcę powiedzieć, że spośród tych wszystkich 22 wielkich arkanów, na których pracujemy w biotarocie, warto zauważyć jeszcze kartę 12, jako właśnie taką szczególną, która będzie nam o tej prokrastynacji tutaj przypominać. Bo 12 karta to jest karta Wisielca, która na bardzo wielu obrazach w różnych taliach tarota, a talii tarota na świecie jest tyle co gwiazd na niebie, bardzo często jest przedstawiana jako właśnie wisielec, który wisi na gałęzi, zaczepiony na linię okręconej wokół jednej nogi. Czasem te obrazy mogą pokazać wisielca jako człowieka, który stoi oparty o drzewo, i rzadziej to widzimy, ale też jest to właśnie jedna z interpretacji tej postaci w tych archetypach biotarota. Niezależnie od tego, czy ten wisielec wisi, czy on akurat stoi oparty o drzewo, no i tutaj nazwa wisielec nam trochę mniej pasuje, to my widzimy człowieka, który czeka, to my widzimy człowieka, który nawet powiem dynda, jeśli mogę tak powiedzieć, to my widzimy człowieka, który właśnie przeczekuje daną sytuację, czyli tak naprawdę wiemy, że on jest w tej chwili w jakimś konflikcie, ponieważ wiemy, że w momencie, kiedy zejdzie z tej liny, kiedy się od niej odwróci w dowolnym kierunku, ponieważ tak naprawdę obracając się wokół drzewa robimy 360 stopni obrotu, a więc wisielec, który będzie chciał z tego miejsca odejść, i wiadomo, że on pójdzie dalej w świat, dlatego że droga tarota wiedzie do 22 karty, a więc za 12 będzie 13, on będzie chciał po prostu ruszyć w którymś momencie i mu się to uda. Najpierw będzie musiał obrać kierunek, a więc właśnie wiemy, że prokrastynacja to może być również, właśnie wnioskujemy i biotarot nas tego uczy, to może być również konflikt, który wynika z tego, że nie robimy czegoś dlatego, że nie podjęliśmy decyzji o kierunku działania. Tu właśnie na przykład o tych priorytetach, czyli właśnie jeżeli ja nie podejmuję decyzji, co jest najważniejsze, bo wszystko mi się jawi jako tak samo ważne, albo jeżeli ja po prostu nie umiem wybrać, czego chcę, bo mogę pojechać na jedną wycieczkę, ale mam 3 kraje i po prostu nie wiem, gdzie ja chcę tak naprawdę, i tu chcę, właśnie nie mogę się na coś zdecydować, czyli nie mogę nadać kierunku swoim działaniom, no to jak mam zacząć działać? Przecież jak się posunę w jedną stronę, a będę chciała jednak tą drugą, będę musiała się wracać i nadłożę drogę, więc po prostu stoję i czekam, i o tym jest właśnie wisielec. Czyli właśnie kiedy czujesz, że prokrastynujesz, możesz zadać sobie pytania, które zadaje wisielec, po prostu. To są też podpowiedzi, a więc w jakim kierunku chcesz iść, co jest dla Ciebie najważniejsze. I to jest jeden kierunek pracy właśnie z tą kartą, ale chcę powiedzieć, że jest jeszcze drugi, bo ta karta to jest karta, mówiąc na skróty, karta tożsamości nadanej przez ojca. Ja o tym mówię bardzo dużo w webinarze Ojciec w świetle biologii totalnej. Tam opowiadam na ten temat. Tak samo bardzo dużo na ten temat mówię w webinarze Tożsamość w świetle biologii totalnej, i w zasadzie o tych kartach 12 i 13, czyli te, które idą po sobie, bo karta 13 związana z kolei z tożsamością nadaną przez matkę, no to właśnie w tym webinarze nawet może będzie więcej niż w webinarze o ojcu, ale szukałabym w obu, jeżeli czujesz, że to jest Twój temat, bo okazuje się, że prokrastynacja często może być wynikająca z programu właśnie braku tej tożsamości nadanej przez ojca. Czyli ludzie, którzy nie dostali nazwiska po ojcu, którzy nie wiedzą, kto jest ich biologicznym ojcem, albo którzy wiedzą, kto jest biologicznym ojcem, ale on po prostu z dzieckiem kontaktu nie utrzymywał, czyli właśnie jakiejś swojej tożsamości dziecku nie przekazał i jej nie nadał temu dziecku. To są ludzie często bardzo zagubieni w życiu, w tej takiej miejskiej dżungli, w tym świecie, który jawi się jako przeogromny, gdzie w zasadzie nie wiadomo, jakie są wytyczne, i ty już nie wiesz, czy masz się z kimś bić, czy nie bić, czy masz
przy sobie nosić kij baseballowy, czy wszystkich błogosławić, po prostu ojciec ci tego nie powiedział i nawet gdybyś później miał zanegować to, co ojciec powiedział, to wtedy budujesz swoją tożsamość, ale chociaż masz jakieś oparcie, jakąś bazę, którą dostajesz, żeby ją powtórzyć, powielić i wzmocnić, albo żeby to zanegować i zbudować swoją, ale jest jakiś początek, jakieś oparcie na starcie. No a tutaj właśnie ludzie, którzy nie dostali tej tożsamości, nie mieli jej nadanej przez ojca, mogą z tym mieć problem. I dlatego praca nad tymi relacjami z ojcem będzie tutaj w tym momencie w prokrastynacji również bardzo, bardzo istotnym programem, problemem też do poruszenia. Nie u wszystkich to się odwzoruje, ponieważ nie wszystkie osoby miały jakiś konflikt ze swoim ojcem. Są osoby, które miały bardzo gładką, drożną i taką piękną więź ze swoim tatą. Natomiast polecam, żeby to przejrzeć, zwłaszcza jeśli ktoś pracuje jeszcze z drugim człowiekiem, może jesteście tutaj konsultantami, też pracujecie w biologii totalnej, to jeszcze bym polecała właśnie to zobaczyć. Nie wiem, czy byłabym zwolenniczką tego, żeby to był pierwszy kierunek pracy, czyli powiedzmy przychodzi do ciebie klient i mówi, ja prokrastynuję, a ty mu zadajesz pytanie, a jaka była twoja relacja z ojcem, to uważam, że trochę byłoby za szybko, jednak zbadałabym właśnie, czy kiedy ktoś myśli, że prokrastynuje, czy to nie jest właśnie któryś z punktów programu, z którym to jest mylone, czy nie siedzi w depresji, czy nie ma problemu z autorytetem albo z zaufaniem, czy to nie jest właśnie zwykłe lenistwo, skąd w ogóle ta motywacja i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że najpierw należałoby zacząć od tego, sprawdzić programy osobiste i tak dalej, ale dopiero gdzieś w jakiejś kolejności to się pojawi po prostu w którymś momencie rzeczywiście troszeczkę zahaczyć o tą relację z ojcem. Następny bonusik, kolejna ciekawostka, która myślę, że może być tutaj istotna, skoro już właśnie rozmawiamy sobie o biotarocie, to też dlaczego nie włączyć tutaj informacji z tradycyjnej medycyny chińskiej, gdzie przypominam, że odnosimy się do 5 żywiołów, które odpowiadają za różne, po pierwsze, części naszego ciała, za przepływ energii w naszym całym organizmie, ale też i pewnych zjawisk, w których jesteśmy, które nas dotykają, ale po których my doświadczamy. I w momencie, kiedy rozmawiamy o prokrastynacji, to po prostu według mnie nie da się nie spojrzeć na 2 żywioły. Po pierwsze na wodę, a po drugie na drewno. Jeżeli by ktoś chciał sobie rysować właśnie ten obiekt, to idzie po okręgu, no to te żywioły po kolei są właśnie tak ułożone, że woda zasila drewno, czyli drzewo, za drzewem jest ogień, potem jest ziemia, potem jest powietrze albo inaczej metal i znowu energia wraca do żywiołu wody. W taki sposób to krąży i teraz jak patrzymy sobie na emocje, które są przypisane do tych żywiołów, a każdy z tych żywiołów ma jedną emocję pierwotną, no to widzimy, że te emocje będą bliżej prokrastynacji albo dalej. W wodzie główną dominującą emocją jest lęk, o którym psychologia mówi bardzo dużo tu w przypadku prokrastynacji, bo przypominam, że to może być lęk przed oceną, może być lęk przed porażką, lęk przed krytyką itd., itd. I tu mi się przypomina, że z terapii kwiatowej Bacha dobrze byłoby wtedy podać esencję kroplika, którego nie ma w Rescue Remedy, kroplik, który podajemy w momencie, kiedy pojawia się strach, czyli jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie jest źródło lęku. Strach tym się różni od lęku, że jesteśmy w stanie powiedzieć, czego się boimy. Jeżeli pojawia się lęk, czyli właśnie takie drżenie i boję się, ale nie wiem, czego się boję, jak króliczek pod krzaczkiem, no to wtedy mówimy o typowym lęku i wtedy podajemy esencję osiki, aspen po angielsku, a kroplik to mimulus podajemy wtedy, kiedy wiemy, jakie jest źródło tego strachu i z tym też można właśnie pracować, bo jeśli ktoś decyduje się nie bać już krytyki, bo wie, że dobrze robi tą pracę, jeżeli nie boi się porażki, jeżeli nie boi się jakiegoś złego komentarza czy hejtu, no to w tym momencie wychodzi z prokrastynacji, ale tak naprawdę poprzez wyjście ze strachu, w którym był. Jeżeli właśnie prokrastynacja wynika z lęku, bo boję się, ale nie wiem, czego się boję, to osika powinna w tym również pomóc. Dobrze, i teraz jesteśmy w tej wodzie, czyli mamy właśnie lęk, taka duża właśnie przyczyna prokrastynacji, jedna z wielu, a następny żywioł za nim to jest drewno albo drzewo i ten żywioł z kolei ma przypisaną główną emocję pierwotną złość, która również może stać za prokrastynacją.
albo też prekrastynacją. Jak widzicie, dzisiaj dużo więcej o prokrastynacji, znowu na zasadzie odwrotności. Dobrze by było, żeby osoby zainteresowane prekrastynacją właśnie sobie to odnosiły. Więc teraz, jeżeli chodzi o złość, no to znowu to może być złość o rewir, to może być złość z powodu krytyki, to złość z powodu oceny innych. To właśnie czasem jest tak, że ktoś pod wpływem tej oceny może wpaść w lęk i się jej po prostu bać, ale czasem właśnie może wejść w tryb walki i po prostu to odpierać i kłócić się o to, dyskutować. Widzicie debaty publiczne, jak to wygląda, o Jezu, pióra lecą. Właśnie to jest złość wtedy, która jest odpowiedzią, ale właśnie za tą złością również może być prokrastynacja, więc pracujemy sobie z tą złością, z żywiołem drewna, pracujemy wtedy z wątrobą, ponieważ ona bardzo dużo mówi o braku, a wątroba jest pod kontrolą właśnie tego żywiołu, więc dobrze jest to wiedzieć. I teraz jak jesteśmy w tym żywiole drewna, to jest bardzo ciekawa informacja, a mianowicie chodzi o organizację w życiu. Osoby, które są niezorganizowane, osoby, które są źle zorganizowane, osoby, które nie potrafią planować, które nie potrafią potem systematycznie wykonać działań, którym się zaburzają właśnie priorytety, osoby niedecyzyjne, osoby, które mają ogólnie właśnie z tym problem, żeby zadziałać jak wiewiórka, tutaj zawsze ten totem wiewiórki przywołuje, to już z kolei symbolika zwierząt, chyba już dzisiaj za dużo nie mieszajmy, no ale możecie sobie to też tak skojarzyć, bo wiewiórki są bardzo dobrze zorganizowanymi zwierzętami, a jednak łażą po drzewach, więc łatwo sobie to skojarzyć. A więc jeśli masz problem z zarządzaniem sobą w czasie i w przestrzeni, postaw sobie zdjęcie wiewiórki, medytuj z wiewiórką, oglądaj wiewiórki, kochaj wiewiórki i one będą Cię wtedy w tym bardzo wspierać. A więc jeśli te osoby mają problemy z zarządzaniem i z organizacją w życiu, mają przyblokowany przepływ energii na poziomie tego żywiołu i dobrze jest to wiedzieć. A co to oznacza? To oznacza, że właśnie organy, które są w tym żywiole, podporządkowane pod ten żywioł, cały czas w myśl filozofii medycyny chińskiej, tej tradycyjnej, one po prostu wymagają w tym momencie doenergetyzowania albo po prostu detoksu. Stąd jeszcze raz wracam tutaj do tej myśli o detoksie wątroby na wiosnę, bo ona w tym momencie tego potrzebuje najbardziej. Po świętach puścimy live'a na temat detoksu ogólnie, czyli detoks a biologia totalna, bo przecież nie będę tego robić przed świętami, jak przed nami mazurki i baby wielkanocne, ale już po świętach myślę, że możemy i tam wtedy opowiadam właśnie więcej na ten temat, czyli wątroba, organizacja, drzewo, o tym wszystkim będzie można tam posłuchać, a tu dzisiaj właśnie jeśli ktoś ma problem z organizacją i to jest przyczyna prokrastynacji, to bardzo proszę, żeby zwrócił uwagę na kondycję wątroby, pęcherzyka żółciowego w swoim organizmie i zrobił po prostu coś dla tych organów. Powinno popłynąć. Tak jak żółć, bo tu bardzo ważne będzie udrożnienie dróg żółciowych, przewody wyprowadzające wątrobę, trzustki i pęcherzyka żółciowego, zbieracz odjego, to są właśnie te elementy, na które zwrócimy uwagę i wtedy ta żółć popłynie, powinno się też i w życiu tutaj łatwiej organizować. Ok. Więc to był kolejny bonusik i jeszcze jeden, który mam dla Was, chyba już ostatni, właśnie z takich ciekawostek a propos prokrastynacji, jak do tego tematu można podejść, ponieważ my jesteśmy dzisiaj, jakbyśmy trzymali w ręku kostkę Rubika. Mieliście kiedyś w ręku, widzieliście kostkę Rubika, to wiecie, ona ma 6 ścianek i na każdej inne kolory tych kafelków, które są do poukładania i my dzisiaj właśnie tak, my mamy do ułożenia całą kostkę, ale podejść do tego możemy z różnych stron i na każdej ściance będą jakieś inne obrazy i wszystko jedno, czy zaczniesz układać z tej strony, czy z tej strony, jak jesteś wprawionym mistrzem, zajmie Ci to 3 sekundy, jak trochę mniej, to może 30 sekund albo 30 minut, uda Ci się. Z której strony nie zajrzysz, dojdziesz do sedna, bo to właśnie w tym jest rzecz, tylko czasem jednemu pomoże taka myśl, czasem taka, dlatego ja dzisiaj tak długo. A więc teraz właśnie ten ostatni bonusik, to jeszcze ta informacja, na którą proszę zwrócić uwagę, a mianowicie, że jeżeli mówimy o prokrastynacji, to mówimy o działaniu, a w zasadzie o zaniechaniu działań, czyli o niedziałaniu. A my wiemy, że w przyrodzie mamy 2 typy energii. Mamy energię męską i energię żeńską. A więc tak naprawdę należałoby się przyjrzeć, co to jest to męskie. Męskie to jest aktywność, męskie to jest przedsiębiorczość, męskie to jest pójść do przodu, męskie to jest wyrzut, męskie to jest działanie, właśnie męskie to jest hej do przodu, walka. To są właśnie te cechy energii męskiej. No i oczywiście odpowiednio niedziałanie, receptywność, zaniechanie, przeczekanie, odpoczywanie,
przyjmowanie zamiast wyrzutu, to jest wszystko cechą żeńską. Więc kiedy my rozmawiamy o prokrastynacji, to w jakiś sposób rozmawiamy o tym, że ktoś chciałby bardziej w męskie, bardziej strategicznie, bardziej metodycznie, bardziej do przodu, bardziej właśnie pokratkowane w analizie, a tymczasem jeszcze na razie gra na korzyść, która mu przynosi ulgę w jakimś programie korzyści, metaprogramie tutaj od albo do, gra na korzyść żeńskiego. I czy to nie jest przypadkiem też jakaś strategia na to, żeby sobie właśnie to męskie i żeńskie wyrównać? Że prokrastynacja byłaby w tym momencie jakimś takim mechanizmem może obronnym albo właśnie jakimś wyrównawczym, który mówi o tym: za dużo tego męskiego. Ja nie mogę non stop być w męskim. Ja nie mogę jak moja matka, babka i prababka cały czas działać i cały czas w męskim, tylko robić, robić i robić. Ja czasem chcę po prostu być. I to jest właśnie to, czego nauczyły mnie delfiny, właśnie tego flow, tego stanu ja jestem, tego właśnie bycia, tego stanu, który jest po prostu nie do przecenienia, bardzo, bardzo żeński, a jednocześnie w równowadze z męskim, bo oczywiście najlepsza byłaby równowaga, jak we wszystkim. One też sobie potrafią zagospodarować jedzenie, one też się rozmnażają, one też walczą o swój rewir i tak dalej, wtedy kiedy trzeba, ale jak nie trzeba, to one po prostu są. Tak samo jak koty, śpią 20 godzin, przez 4 godziny polują, albo po prostu są czujne, im wystarczy chwila na atak po to, żeby zdobyć ofiarę, wszystko jedno, czy to będzie myszka, czy jakaś zebra, albo żyrafa, one po prostu przyciągną, najedzą się, one dalej mogą sobie po prostu być. A my ludzie? A my musimy obejrzeć kolejny webinar, 100 kursów, które ja nakupuję, już tam na mnie czeka 30 nieobejrzanych, a zaraz będzie przeterminowane, a przecież jeszcze muszę bardziej posprzątać, a jeszcze więcej do domu rzeczy naznoszę, to jeszcze bardziej muszę o to dbać. I jeszcze do tej cioci pojechać na święta i do tamtej i no właśnie my dokładamy sobie, nie? Więc właśnie może prokrastynacja jest odpowiedzią na to, że za dużo tego męskiego w Twoim życiu, za dużo tego męskiego w Twoim rodzie i Ty po prostu już potrzebujesz to zrównoważyć swoim żeńskim. Po prostu być. Nie chodzi mi o to, żeby teraz namawiać wszystkich do tego, żeby zostawiali brudne gary w zlewie na dobranoc, ale nawet gdyby się tak czasem zdarzyło, to co? Jeżeli właśnie to gdzieś pozwoli Ci złapać równowagę, jeżeli nie zarządzisz tym świadomie, czyli nie znajdziesz tego czasu na swoją medytację w ciągu dnia, na to, żeby się zagapić na coś. Wiecie, że jest takie miejsce, gdzie oferta ośrodka bazuje na tym, że zaprasza się ludzi do tego, żeby siedzieli na ławce i patrzyli na drzewa. Do czego my doprowadziliśmy jako ludzie, żeby ktoś formułował taką ofertę, przepraszam, do mieszczuchów, bo przecież ludzie, którzy obcują z naturą na co dzień, nie będą z takiej oferty korzystać, oni po prostu to robią, bo są bliżej natury po prostu. Ale właśnie czy to nie jest o nas, że kiedy my za mało dajemy sobie tego czasu, żeby się po prostu ponudzić, bo w momencie, kiedy się nudzimy, powstaje kreatywność, że w momencie, w którym my mamy czas na taki prawdziwy, głęboki relaks, odpoczynek, to właśnie później chce nam się działać, wstajemy, bo jesteśmy stworzeni do tego, żeby dzielić się swoją energią z innymi, do tego, żeby kreować, żeby coś tworzyć, do tego, żeby się samorealizować. My naprawdę jako ludzie jesteśmy do tego stworzeni, tylko pytanie, czy idziemy we właściwym kierunku, w zgodzie z naszą duszą i z misją naszej duszy tutaj na ziemi, czy może właśnie niekoniecznie. Innymi słowy, czyja to motywacja, żebyśmy my coś zrobili? Czy to jest moja motywacja, czy to jest jakaś motywacja przyklejona mi z zewnątrz, bo muszę znać 5 języków, bo muszę wyjeżdżać za granicę, bo muszę, a może nie, może to nie jest Twoje. Więc z tymi myślami chciałabym Was zostawić i cały czas mi się jeszcze tłucze po głowie mnóstwo innych rzeczy. I wiecie, nawet miałam dzisiaj taką myśl, kiedy się szykowałam tutaj już w studiu do tego live'a, że jeśli będzie tak, że z powodu natłoku tych informacji, które są przy tym temacie, bo tak jak widzicie, bardzo, bardzo rozbudowany temat, zdarzyłoby mi się o czymś zapomnieć i o czymś nie powiem albo nie dopowiem i do czegoś nie wrócę, to umawiam się z Wami, że dogram jakiś kawałek i będzie to po prostu prokrastynacja, nie wiem, część druga czy coś i wrzucę to po prostu jako wolny filmik tutaj na YouTubie za jakiś czas, wtedy kiedy właśnie może nazbiera mi się jakaś nowa porcja informacji w tym temacie, może Wy mnie do czegoś zainspirujecie
i wtedy po prostu bądźmy w kontakcie. Tak Wam to proponuję, a teraz przechodzę do Waszych pytań, które są tu, a to znaczy, że Wy już możecie szykować sobie swoje pytania tam dla siebie, tylko jeszcze mi ich nie piszcie. Dopiero jak powiem start. A tutaj widzę, że mój M-Team się bardzo ładnie podłączył pod YouTube i wkleja Wam jakieś linki, chyba do kursów, o których mówiłam, czy webinarów, to bardzo dziękuję. M-Team, jesteś po prostu wspaniały. Kochani, i tutaj takie nieuporządkowane notatki, tak jak one przychodziły do mnie w takiej kolejności, czytam i komentuję. Odkąd wiem o takim zjawisku, zawsze się zastanawiałam, kiedy już zaczyna się prokrastynacja, kiedy na przykład to zmęczenie ciała czy głowy i czy ciągłe spóźnianie się, bo późno zaczynam się ogarniać do wyjścia, czy to też może być prokrastynacja, czy to już jest jakiś program. Myślę, że na to pytanie odpowiedziałam. O tym spóźnianiu się jeszcze bardzo dużo mówiłam w live'ie o skutkach porodu, ponieważ znowu bardzo często programy spóźniania się albo przychodzenia za wcześnie są wdrukowane właśnie przez poród opóźniony bądź przedwczesny. Muszę zajrzeć tam, bo są dwa klucze, według których mózgi automatycznie przyswajają te informacje i myślę, że każdy może znaleźć tam jeszcze coś dla siebie. Czy prokrastynacja może dotyczyć spraw tak zwanych domowych? W pracy nie prokrastynuję, a w domu to lenistwo? Pozdrawiam. I zobaczcie, jakie to jest ciekawe, bo wspomniałam o tym właśnie, że my możemy właśnie doświadczać prokrastynacji w różnych dziedzinach życia, czyli są takie dziedziny, w których ktoś jest na bieżąco, ale są takie, w których totalnie się opóźnia. To tutaj bym się przyglądała, w czym jest rzecz. Właśnie na czym to polega? Czy na przykład w pracy jesteś nagradzana, a w domu krytykowana? Czy na przykład w pracy masz po prostu wystarczającą ilość obowiązków na dany czas do wykonania i zdążasz z tym zrobić, albo jest to do uregulowania z szefem czy z zespołem, a w domu na przykład tych obowiązków jest za dużo, bo słuchajcie, problem, który mamy właśnie z jakby prokrastynacją, która się wkrada już w danym momencie, najczęściej wynika z zaległości. Czyli jeśli gdzieś nastaje taki okres w naszym życiu, że nie jesteśmy w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków na bieżąco i na przykład zarośnie nam dom albo ogród, albo mamy właśnie zaległości w papierach, albo mamy zaległości w jakichś dokumentach domowych, czy mamy zaległości właśnie w oczyszczaniu skrzynki, albo na przykład w katalogowaniu zdjęć, których są po prostu dziesiątki tysięcy w naszych sprzętach, czy najlepiej w chmurze już teraz i łatwiej nam dokupić kolejne terabajty w chmurze niż po prostu to uporządkować, bo to jest po prostu czasochłonne, więc najgorzej, jeżeli dojdzie do zaległości, do spiętrzenia zaległości. Fajnie by było, gdyby ktoś na starcie życia nam powiedział: słuchaj, nigdy nie doprowadź do zaległości, bo potem Ci będzie bardzo ciężko. No, może nawet nam to mówili, tylko pytanie, kto słuchał jako dziecko takich rzeczy, nie? I wystarczy potem, że mamy jakiś trudniejszy okres w życiu, bo trzeba się opiekować chorym rodzicem, albo bo jesteśmy w przeprowadzkach między kilkoma krajami i tak dalej, i tak dalej. I po prostu naprawdę nie dajemy rady robić różnych rzeczy na bieżąco i nam się coś spiętrzy, to wyjście z tego potem może być trudnością. Więc też wtedy pytanie o priorytety, bo może coś odpuścić, może coś delegować komuś, może naprawdę ktoś może uprać te zasłony, uprać okna i kanapy na święta i niekoniecznie to musisz być ty. A nawet jeśli to będzie nieuprane i nieumyte na święta, to może też jest ok i przeżyjesz święta spokojnie i to ciśnienie, które sami sobie robimy, bo musi być coś zrobione, nie jest potrzebne. A więc właśnie co zrobić, żeby wyjść z zaległości, to uczy Marie Kondo, jeżeli chodzi o sprzątanie. To jest japońska autorka różnych znanych książek, która uczy, w jaki sposób porządkować dom i kto raz przejdzie przez jej technikę pracy i już naprawdę się ustara tak, że jest wszystko zrobione od A do Z, ten nigdy nie dopuści do zaległości, bo już po prostu wie, ile to pracy kosztuje, żeby do tego wrócić. Także polecam bardzo taką systematyczność i polecam priorytety, polecam tą książkę i autorkę. Idziemy dalej. Prokrastynacja, a lęk przed porażką, a nawet przed sukcesem. Jak to rozpoznać? A więc już wspominałam wiele razy o porażce, ale teraz okazuje się, że może być tak, że ktoś ma pamięć cierpienia związanego z osiąganym sukcesem. I to jest bardzo ciekawe właśnie, dlaczego możemy się bać sukcesu, który jawi nam się jako coś korzystnego, jako plus, ale jeżeli na przykład twój ojciec albo dziadek osiągnął wielki sukces i przez to został wykluczony ze społeczności,
Na przykład osiągnął sukces, bo wyszedł z alkoholizmu i już po prostu nie pije z kolegami pod budką. Albo na przykład osiągnął sukces zawodowy i pnie się po szczeblach kariery zawodowej i za tym idą większe pieniądze i nagle się okazuje, że na pewno ukradł albo jakieś różne tego typu paradygmaty, które powstają w ludzkich głowach, zostaje po prostu na marginesie danej społeczności. To jest związane z cierpieniem, czyli z jednej strony sukces, ale z drugiej cierpienie. Jeżeli ktoś czuje, że sukces go paraliżuje, to proszę w pierwszej kolejności, żeby sprawdził, czy nie traci przynależności do stada, bo to jest najczęstsze, czyli właśnie biologiczny program, który mówi o tym, że utrata przynależności do stada i do więzi jest związana z zagrożeniem bezpieczeństwa, bo my jesteśmy zwierzęta stadne. I to wtedy powinno być zdekodowane, bo uświadomienie sobie, o jaki sukces chodzi, powinno rozpuścić wszelkie kody. Czy prokrastynacja może wynikać z zaburzeń mózgu, który wskazuje nadpobudliwość, rozproszenie na przykład ADHD u dorosłych? Tu jest pytanie, ale to już odpowiedziałam, oczywiście, że tak, przy czym właśnie przy tej nadpobudliwości jeszcze patrzymy na tą korę motoryczną. Często i gęsto to ma swój powód w nieuświadomionym ADHD, ta prokrastynacja. I ciekawi mnie, jaka totalna biologia ma odpowiedź, już wiemy. Po czym poznać, że to na pewno prokrastynacja, a nie na przykład zwykłe lenistwo? Już też wiemy. Czy prokrastynacja ma coś wspólnego ze słomianym zapałem? No może mieć, ale nie musi. I myślę, że odpowiedź też już jest w tej chwili jasna. Jeżeli ktoś ma słomiany zapał, chce coś zrobić, ale nie robi i nie finalizuje zadania, bo w prokrastynacji finalizujemy zadanie. To jest bardzo ważne, że może nawet chwilę po czasie, ale generalnie udaje nam się dokończyć zadanie. To było celem, my wiedzieliśmy, że mamy to zrobić, to był obowiązek i on jest dokonany. A właśnie słomiany zapał, może to nie było Twoje, może chciałeś komuś zaimponować, może to było narcystyczne, może to było z poziomu jakiegoś motywatora zewnętrznego, który już w tym momencie nie działa i dlatego po prostu tego nie kończysz. Motywacja musi być zawsze z wewnątrz. Żadna motywacja zewnętrzna nie działa w sposób trwały, zapamiętajcie, bo my mamy szkielet wewnętrzny, który nas niesie. Pancerzyki chitynowe mają żuczki i jakieś tam inne małe żyjątka. My jesteśmy wyżej uorganizowanymi zwierzętami. Nasza motywacja nie jest przyklejona z zewnątrz jak pancerzyk. Nasza motywacja jest z wewnątrz, to jest nasz szkielet, który nas niesie. Coś czujemy, że jest bardzo nasze, utożsamiamy się z tym zadaniem, utożsamiamy się z tym wynikiem tego zadania, albo nie. Pytanie, jak przestać prokrastynować? Dobre pytanie, po takim live jak ten myślę, że pomysłów na to jest wiele, czyli w pierwszej kolejności od biologii totalnej bym powiedziała, zdekodować wszystkie programy, które ją uwarunkowały, ale żeby to zrobić, no to najpierw musimy jakby odrzucić plewy i zostawić samo ziarno, czyli naprawdę wiedzieć, że pracujemy z prokrastynacją, bo jeżeli właśnie okaże się, że powodem, dla którego myślimy o prokrastynacji, nie jest prokrastynacja per se, tylko właśnie różne inne czynniki, których wymienialiśmy dużo, typu lenistwo, typu ADHD, typu perfekcjonizm i tak dalej, to pracujemy na tamtych biologicznych niezmiennikach i to dekodujemy, a finalnie będzie ten sam objaw, o który nam chodzi. Jeżeli ktoś jeszcze gdzieś w ciele ma taką pamięć, która go obciąża, czyli no już wszystko jest zdekodowane, ale ciało jeszcze jakby za tym nie podążyło, jeszcze dalej nie ma tych ćwiczeń porannych, jeszcze dalej nie ma jakiejś regularności w nauce języków, jeszcze dalej nie ma czegoś, to wtedy techniki pracy z ciałem, techniki uwalniania emocji, techniki odkodowywania jeszcze pamięci komórkowej. I to polecam i wtedy już powinno ruszyć. To już jest taki komplecik, który no myślę, że jeśli tylko to nie są jakieś wcieleniowe, karmiczne historie, o ile ktoś w to wierzy, jeśli to nie są tylko jakieś zapisy na duszy, które właśnie warunkują, że ktoś czegoś gdzieś tam nie może osiągnąć, a to też jest do zdekodowania, tylko po prostu innymi technikami u innych osób, to na pewno się uda. Prokrastynacja rodowa, czy to możliwe, Magdo? Tak, możliwe. Dawałam przykłady. Czy spanie w dzień ma z tym coś wspólnego? Też dałam ten przykład. Chyba można zaliczyć do prokrastynacji to, że na swój profil na WhatsAppie udostępniam wiele rzeczy, które mam zamiar przeczytać i często do nich w ogóle nie wracam. No a temat bardzo ciekawy. No tak samo jak ta biblioteka na YouTubie, tak samo jak milion kursów, szkoleń, różnych rzeczy, tak samo jak książki, które się piętrzą na stoliku nocnym koło łóżka i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, tylko właśnie znowu pytanie,
co to dziecko wewnętrzne chciało, że aż tego chce tak dużo i wszystko naraz i dlaczego właśnie, czy komuś chce zaimponować i te książki pokazać, czy skąd ta łapczywość? Może właśnie wybierz jedno, no tak mi się wydaje, że będzie lżej. Odkładam w pracy sprawy na później, bo niby ciekawsze rzeczy są do zrobienia, do wysłuchania, do przegadania, do obejrzenia, a później wpadam w panikę, że nie zdążę i z tego powodu pojawia się stres, że nie zdążę czegoś zrobić w danym dniu czy w określonym czasie. No i wtedy staram się zrobić jak najszybciej, jak najwięcej, a później się czuję wypalona, zmęczona, zestresowana, no i jak się wyrwać z tego błędnego koła? Mówiliśmy o tym, że prokrastynacja zapętla pewne schematy zachowania, więc właśnie z jednej strony odkładasz, potem nadrabiasz, no to jak jesteś zmęczona, to znowu potem następne rzeczy odkładasz i tak w kółko. I to jest właśnie ten przykład. A więc właśnie teraz ja bym zapytała, jakie sprawy są odkładane na później, bo są teraz ciekawsze rzeczy do zrobienia, do wysłuchania, do przeglądania, do obejrzenia. No, to już jest o zarządzaniu sobą w czasie. No, trochę w czasie i w przestrzeni. Czyli jeśli jesteś w pracy, a oglądasz sprawy prywatne, przegadasz sobie z koleżanką i tak dalej, no to tak naprawdę zdominowało cię wewnętrzne dziecko, jakiś rodzaj niedojrzałości emocjonalnej, bo po prostu nie na to masz podpisany kontrakt ze swoim szefem i to nie te zadania w pracy, za które ci płacą, to jest po prostu nie fair. Więc trochę takiej właśnie tutaj poprawności by się przydało. Nie żebym kogoś tam poprawiała i w ogóle, ale znacie te czasy, kiedy ustawiało się pasjanse w pracy przez 8 godzin, a praca na poczcie nie była wykonana. No i ja myślę, że dzisiaj my już rozumiemy, że właśnie kiedy umawiamy się na wykonanie zadania, to nawet lepiej się umówić, żeby to nie był cały etat, tylko właśnie w momencie, kiedy skończę, ja wychodzę, mam wolne. Mam wtedy motywację, żeby zrobić to jak najszybciej. A jeśli muszę odsiedzieć na etacie 8 godzin, no i odbić kartę, no to nie mam motywacji, żeby się pospieszyć z tym, co bym zrobiła w 15 minut. A powiem Wam, to będzie bardzo duży problem u ludzi mocno inteligentnych, którzy wiedzą po prostu, że zrobią w chwilę. Są takie inteligentne dzieciaki, które odwlekają na ostatni moment przed egzaminem, a potem robią to tak. I są osoby dorosłe, które dobrze wiedzą, jak markować, jak udawać i wiedzą też, że na przykład nie mogą pierwszego dnia w pracy zrobić czegoś w 15 minut, bo po prostu mają na to przeznaczony cały dzień, dlatego że przez następne dni ich pracy do końca życia wszyscy będą pamiętać, że oni są w stanie zrobić to w 15 minut, więc będą mieli 50 razy więcej pracy w stosunku do koleżanki, no bo skoro to są tacy dobrzy, dlatego już tego nie zrobią. No i to jest spryt. To już nie do końca jest mądrość, to jest po prostu spryt. Ale myślę, że tutaj warto to wyważyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym zastępuję to, co powinno być zrobione w tym momencie, co robię w zamian i dlaczego, czyli jakie mam korzyści, jaka jest ta chwilowa ulga z powodu jakiej przyjemności, jakie mam korzyści, a od czego uciekam. Do rozebrania na czynniki pierwsze, nawet nie wiem jaka to jest praca, więc więcej nie powiem. Dalej. Mój mąż i syn są w stanie ciągłej prokrastynacji. Mam nadzieję, że uda mi się po tym live'ie im pomóc. No życzę powodzenia. Najlepsze, co by mogło być, gdyby sami chcieli tego wysłuchać. Ja wtedy pozdrawiam serdecznie i nie polecam pracy za kogoś, ciągnięcia za uszy i takich właśnie, bo to będzie zawsze zewnętrzna motywacja, o której mówię, że najczęściej działa na krótko albo w ogóle. Znacie szkolenie motywacyjne, ile jak było, pokażcie mi kogoś, kto jeszcze trzeciego dnia po szkoleniu motywacyjnym dalej robi to samo, co przez pierwsze 2 dni po szkoleniu, albo pokażcie mi kogoś, kto 12 stycznia jeszcze cały czas pamięta o swoich postanowieniach noworocznych, nie? Idziemy dalej. Poproszę o wskazówki w myśl totalnej biologii, co możemy zrobić, żeby z tego na co dzień wychodzić. No, już dałam tych wskazówek dużo. Idziemy dalej. Czy rozpoczynanie prac, zobaczcie, jakie serducho tutaj przyszło. Czy rozpoczynanie prac jedna za drugą i kolejne i niekończenie żadnej to też prokrastynacja? Nie wiem, ale może to być powodem. Jest to do rozpracowania, bo nie wiem, o jakie prace chodzi, ale nie wykluczałabym. Dalej, ciągłe odkładanie coś na później, a co ciekawe, jestem specjalistką w odkładaniu na później swoich potrzeb. Ostatnio stwierdziłam, że wydawało mi się, że nie kłamię, a zrozumiałam, że ciągle okłamuję siebie, że tak jest okej. No i bardzo się cieszę z tego live'a. A więc to, o czym tutaj powiedziałam gdzieś w międzyczasie, czyli właśnie o tym, jeszcze raz co Marianna Gierszewska wspomina bardzo dużo o tej traumie właśnie z dzieciństwa, że właśnie łatwiej nam zrobić dla kogoś niż dla siebie i potem siebie okłamujemy, że nie potrzebujemy, tak? Czyli wszystkim podamy suplementy, a same nie połkniemy. To nie jest o miłości własnej i wtedy właśnie te pytania, które sobie zadajemy, kto dbał o ciebie w dzieciństwie versus kto nie dbał, a to był jego obowiązek rodzicielski czy wychowawczy. Kto dbał o twoje ciało?
Też ważne pytanie. Czy ciało w ogóle było ważne w Twoim dzieciństwie, w Twoim domu, w rodzinie, w której się wychowałaś? Czy była uwaga dla ciała, czy ono było po prostu używane? Bo było. Skoro jest ciało, to ma ganiać, to ma robić, to ma mieszać powietrze. To po prostu nie zwraca się uwagi na ciało, tylko się po prostu je ma. A jak się je ma, no to po prostu wiadomo, że człowiek rano wstaje, pracuje, wieczorem się kładzie spać i tak całe życie. No to jeśli z takiego domu pochodzimy, jest takie przekonanie, to potem nie dajemy sobie temu ciału uwagi, nie dajemy czułości, miłości, nie pozwalamy mu odpocząć. Pytanie, jak uczono Cię dbania o siebie? No i teraz pewnie płyną łzy, bo wiem, że to są takie pytania, które bardzo dotykają, ale najczęściej właśnie okazuje się, że nas trochę tego nie uczono. No i oczywiście nie obwiniamy naszych rodziców, bo oni pochodzą z czasów, gdzie trzeba było naprawdę dużo pracować, żeby nie powiedzieć brzydziej, żeby dawać radę. I jak popatrzymy na naszych dziadków, to tylko trudniej i im dalej wstecz, to trudniej, więc kto miał nam to pokazać, kto miał nas tego nauczyć? Ale teraz pytanie, czy będziemy niewolnikami tych historii, czy my będziemy wiecznymi dłużnikami i właśnie kontynuatorami tego dzieła, bo może to jest moment na to, żeby powiedzieć stop, po prostu nie robię tego dalej. Gdzieś muszę po prostu znaleźć ten czas dla siebie, bo właśnie to wybieram właśnie z poziomu tego dorosłego, wewnętrznego, ja to uznaję za ważne i sobie chcę to dać. No i jak ja to zrobię w kalendarzu, jak ja to zrobię w grafiku, jak ja tego nauczę rodzinę, to jest już inna sprawa, bo to już jest o zarządzaniu tym. Ale pytanie, czy masz taką decyzję, że w ogóle chcesz sobie to dać, że jesteś dla siebie ważna, ważny i że to jest Twój wybór ponad wszystkie inne, no bo jeżeli nie, no to kto ma to zrobić? E, Co ja bym tu podpowiedziała? Słuchajcie, 4 kroki Żodorowskiego. Takie ćwiczenie, które jest na mojej stronie w zakładce do pobrania, materiały do pobrania, takie do ściągnięcia za darmo. Te materiały są wszystkie do ściągnięcia za darmo. Podawajcie dalej, dzielcie się, niech to idzie w świat. Żodorowski powiedział o tym, że mamy takie 4 kroki do odżałowania żałoby. I w tym przypadku drugi krok jest dla nas bardzo ważny. Czyli jeżeli pochodzimy z domu, w którym nie nauczono nas pewnych rzeczy, to pierwszy krok jest odżałować to, czego nie dostaliśmy jako dzieci w dzieciństwie, bo bez tego po prostu nie pójdziemy dalej, jeżeli ciągle będziemy nosić w sobie ten żal, ten smutek, tą żałobę, więc wiadomo, to trzeba puścić, ale tutaj w tym przypadku drugi krok, bardzo istotny, teraz naucz się od świata, jak to robić. Czyli dobrze byłoby popatrzeć na osobę i zmodelować ten wzorzec dla siebie, który ja chcę wprowadzić, bo jeżeli nie, no to jak? My sami z siebie czasem nie umiemy tego zrobić, więc może dobra psychoterapia, może jakaś inna terapia, może partner czy partnerka właśnie czuła, kochająca, czyli właśnie ktoś, kto powie: „Kochanie, możesz odpocząć, możesz położyć się w ciągu dnia spać, albo daj, ja zrobię to za ciebie, a ty już dzisiaj zrobiłaś dużo”. I my po prostu na początku odrzucamy to, w tym męskim, hej, hurra, do przodu, Merida waleczna, ale właśnie nie, w którymś momencie właśnie jest dobrze umieć to przyjąć, bo jeśli chcesz zrównoważyć męskie i żeńskie, to przyjmij pomoc, to przyjmij ten przystanek w życiu, właśnie tą chwilę, gdzie możesz czegoś nie zrobić, podpatrz, jak inni to robią, jak sobie dają właśnie to prawo do tego, żeby pójść w ciągu dnia na saunę, jak pójdą na masaż, do kosmetyczki, właśnie gdzieś się wyleżą, gdzieś raz na jakiś czas wyjadą, albo odmówią spotkania z innymi, wyłączą telefon właśnie dlatego, że tego potrzebują najbardziej i to jest o potrzebach. I być może właśnie ten drugi człowiek, jakiś model jest potrzebny do tego, żeby się najpierw tego nauczyć. W kolejnych krokach sami sobie to już dajemy, a potem w ostatnim dajemy światu. Wtedy już umiemy, wtedy możemy. No, polecam Wam takie ćwiczenie. To jeszcze kiedyś rozszerzę na zupełnie osobnym live'ie. Uważam, że warto o tym powiedzieć. Idziemy dalej. Co do tego tematu pasuje mi również brak sprawczości. Czy możesz o tym coś opowiedzieć, proszę? A więc tak, poczucie braku sprawczości może powstać w wyniku prokrastynacji, czyli jeżeli jest powtarzający się model tego koła, o którym rozmawiamy, no to możesz mieć taką opinię na swój temat, albo właśnie czuć, że nie jesteś sprawczy, sprawcza, czy kreatywna, czy przedsiębiorcza i tak dalej.
no bo są na to dowody, ale też jestem przekonana, że nie jest aż tak źle, jak tutaj piszesz, a więc jest pewnie tak, że i masz dowody na to, że jesteś sprawcza, że też pewne rzeczy zrobiłaś w życiu. I teraz pytanie, na co masz wyostrzoną ostrość widzenia, co w Twoim mózgu jest priorytetem? Czy widzieć to, że nie jesteś sprawcza, czy że jesteś sprawcza? I teraz tutaj, jeżeli by był włączony ten ogląd z poziomu biologii, no to wiadomo, jeżeli gdzieś ktoś jest w tym konflikcie, że sukces może spowodować cierpienie, to bycie sprawczą nie jest fajne. Więc to jest dla mnie taka rzecz, którą ja bym się tutaj przyjrzała. Okej, dobra, to ja jeszcze jakby wychodzę z tego właśnie poczucia cierpienia, że jak osiągnę coś sprawczo, no to wtedy właśnie mnie coś złego spotka. Nie, właśnie dobre mnie spotka. Dlaczego miałoby mnie spotkać coś złego? Gdy szef ma taką cechę, to jest bardzo frustrujące, czyli mówimy o tej prokrastynacji. Nawet nie chodzi o to, że wszystko jest zrobione na czas, ale nigdy nie można niczego odpuścić, by zrobić jutro czy za tydzień, nawet jeśli nie przekracza to terminu. To chyba będzie o prekrastynacji w takim razie, przepraszam, bo sobie tego nie zaznaczyłam. Tu życie jest w ciągłym napięciu, w ciągłej presji, powiedzenie, co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj, będziesz mieć jutro wolne, no ale się to kompletnie nie sprawdza, bo jutro znowu robimy to z pojutrza. Czyli właśnie taka osoba, która prekrastynuje, ona w swoim środowisku zaburza pewien rytm pracy, ale dokładnie to samo powiemy o osobie prokrastynującej, też zaburza, tylko w drugą stronę. Szef z odchyłem od równowagi nigdy nie będzie dobry, wszystko jedno, czy odchył jest w jedną stronę, czy w drugą. Wszystko jedno, czy jest za bardzo przemocowy, czy nieobecny. No po prostu gdzieś ta równowaga zawsze musi być. A co jeśli ma się oba zjawiska? Prokrastynacja w wykonywaniu trudnych spraw, a prekrastynacja w przypadku niespóźniania się na wydarzenia, koncerty i tak dalej. Ale nie spóźniać się na koncerty, na wydarzenia, być wcześniej i tak dalej, to nie jest od razu prekrastynacja. Nie zawsze każda wcześniejsza obecność od razu musi mówić o tym, że Boże, gdybym ja była później, to już od razu byłabym taka napięta, że już po prostu nie jestem w stanie tego napięcia wytrzymać i muszę tam jechać. Nie, po prostu czasem mamy czas i wychodzimy sobie gdzieś powoli, bo to nam daje przyjemność, a w zasadzie stworzeni jesteśmy do życia w pewnym wolniejszym rytmie niż na co dzień, więc po prostu dostosowujemy się, dostrajamy się do swojego naturalnego rytmu i robimy to w swoim tempie. Nie musi to być prekrastynacja, ale tak, jest możliwe, że mamy jedno i drugie. To prawda, w różnych sprawach może się pojawić to i to, bo pochodzimy z rodzin, gdzie są dwie linie, po ojcu i po matce. No i tu mógł powstać taki program, tu taki, możemy dziedziczyć różne, w różnych dziedzinach życia się nam to wtedy przejawi. Ja zawsze odwlekam wyjście z domu do ostatniej chwili, potem biegnę, stresuję się, że mi pociąg odjedzie, a poza tym odkładam wiele spraw na potem, jak sprzątanie, mycie włosów, płacenie rachunków, potem przychodzą przypomnienia, jak się uwolnić od tego schematu. Myślę, że już wiesz, dziewczyno, co? Dzień dobry, mam duży stres, napięcie, lęk, gdy moja partnerka wstaje przede mną rano. Jak wieczorem poinformuje mnie, o której wstaje przede mną, to wtedy moje ciało czuwa i jest zestresowane oraz bardzo zlęknione. Jak mnie nie informuje, o której wstaje, to śpię spokojnie. Jestem świadomy, że wstaje przede mną, ale nie może mi tego powiedzieć, bo wtedy włącza mi się ogromne lęk i czuwanie w nocy. Proszę o nakierowanie, gdzie szukać powodu, dziękuję. To trochę nie jest na dzisiejszy temat, ale obiecałam tu Panu, że zastanowię się nad tym chwilę i co prawda długiej chwili na to nie miałam, ale na pewno pierwsze pytanie, jakie bym tutaj zadała, to jest pytanie, czy ten partner, właśnie czy Ty czuwasz ze swoją partnerką, żeby ona nie zaspała? Czyli właśnie, bo jeżeli Ci nie mówi, o której wstaje, no to nie wiesz, nad czym czuwać. To wtedy śpisz, bo już po prostu odpuszczasz. Okej, ale w momencie, kiedy ona mówi, o której wstaje, czy tam o której ma wyjść, no to wtedy tak jakbyś jej pilnował, tak jakbyś to kontrolował, czyli właśnie w tym momencie pytanie, kto zaspał, kto na coś nie zdążył, co zostało nieprzypilnowane, nieskontrolowane. Szłabym na pewno w tą stronę w pierwszej kolejności i teraz pytanie, czy to jest Twoje osobiste doświadczenie, czy to jest doświadczenie z rodu? Bo z tego wynikło cierpienie i teraz już nie można dłużej na to pozwolić. Dobrze, idziemy dalej. Ciekawi mnie no i tutaj oczywiście co mi się jeszcze kojarzy? Tu zobaczcie, czy tu nie ma jakiegoś takiego układu pod tytułem: jestem ojcem dla swojej partnerki, jestem matką dla swojego partnera. Jednak dlaczego to nie jest jej odpowiedzialność, czy ona wyjdzie na czas, czy nie wyjdzie? O co chodzi właśnie z przejmowaniem odpowiedzialności za drugą stronę, ale też o co chodzi z kontrolą? Dobrze. Ciekawi mnie, na ile temat jest powiązany z niezgodą, czy też z oporem na słowo musieć.
I tak, kochani, to może mieć ogromne znaczenie, bo jeśli byliśmy wychowywani w tym imperatywie musisz, 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 czyli ten rodzic stał właśnie z góry i cały czas nas jak bocian dziobał po prostu tym dziobem w dół, a my jak te dzieci patrzyliśmy do góry i po prostu byliśmy dziobani, no to po prostu mamy już tego dosyć. I tutaj właśnie ten dorosły potrzebuje się uruchomić, żeby wewnętrzny rodzic nie powtarzał roli tego rodzica, którego się nasłuchał w dzieciństwie. My musimy sobie przetworzyć po prostu ten dialog, jakoś to przepisać po prostu na jakiś inny język, którym do siebie mówimy, bo inaczej właśnie na to słowo musisz możemy być uczuleni. I to mi przypomina jeszcze jedną rzecz, o której miałam dzisiaj wspomnieć, a właśnie mi gdzieś uciekła, to będzie dygresja, ale bardzo istotna, a mianowicie, że my w dzieciństwie bardzo często mieliśmy przerywane różne zadania, które robiliśmy. I teraz zobaczcie, są lekcje, robisz zadanie z matematyki, dzwoni dzwonek. Jesteś w jakimś transie, jesteś w jakimś procesie, wychodzi ci nawet wynik, nie? I to jest fajne, bo właśnie za chwilę będzie dopamina w mózgu, za chwilę będzie strzał pod tytułem dokończyłeś to, zrobiłeś to, a może nawet pani właśnie zielonym długopisem, a nie czerwonym postawi ci 5 z koroną i ty właśnie się będziesz cieszyć, że masz dobrze zrobione zadanie, świetnie ci szło i nie, dzwonek i właśnie teraz nie, wyjdź na przerwę, dokończ w domu i nie masz tej satysfakcji. Albo dzieci, które bawią się w pokoju, a matka krzyczy: kolacja, kolacja, chowajcie zabawki. Myśli: mamo, nie, jeszcze trochę, już tu teraz, bo tu godzina, już idziemy spać, nie? I wiecie, my jesteśmy wychowywani często w takim drylu, gdzie nie pozwala nam się dokończyć pewnych rzeczy. I jeżeli właśnie byliśmy w ten sposób ustawieni na jakichś torach w naszym życiu, to być może właśnie dziś jesteśmy już w takim, nie chcę nawet zaczynać, bo nie będę mieć satysfakcji z tego, że dokończę. To może być właśnie lęk przed sukcesem, to może być z tym związane, że właśnie jest mi przerywane i tak tego nie zrobię, i tak to po co zaczynać. Zaraz mi ktoś powie: nie, zrób inaczej, szef odrzuci ten raport, każe pisać nowy, coś tam. Wejdą nowe przepisy, już się nauczę tych wszystkich przepisów księgowych, prawnych, za chwilę będzie nowa ustawa, za sekundę od początku, jakieś ksefy, nie ksefy i tak dalej i już się ucz znowu. I nie chcesz po prostu, bo jest ci przerywane. To, co właśnie zobacz sobie też ten aspekt przerywania, kiedy jesteś blisko sukcesu. Myślę, że tutaj też wiele osób się z tym zgodzi i zarezonuje. Dużo ludzi z ADHD idzie w skrajność i połowę życia prekrastynacja, a potem prokrastynują, tak tylko mówię. No prawda, to już wiemy po prostu, że mózg będzie się przerzucał. Ja mam oba naraz, Madziu, i jak tu żyć? W równowadze, kochana. U mnie jest prekrastynacja, jeśli chodzi o oddawanie zadań domowych na czas. Wolę wysłać esej wcześniej, bo jak się wydarzy coś niespodziewanego, to moja praca już będzie w rękach profesora, a z kolei mam coś do zrobienia, co uważam za nudne, no to się ociągam. I o co w tym chodzi? No właśnie o to, że chcesz mieć na czas, masz wtedy nagrodę, możesz to zrobić, bo nie ma programu prokrastynacji, ale nudne rzeczy nie motywują. Musiałabyś zobaczyć korzyść, dla której chcesz w ogóle to robić. No i tutaj też pytanie, o czym my w ogóle rozmawiamy, więc może po prostu nudnych nie trzeba robić. Może właśnie w ramach priorytetyzowania zadań nudne spadają gdzieś już na taki margines, że ich po prostu nie będziemy wykonywać. No nie wiem, ja na przykład, nie wiem jak wy, no, ale ja na przykład nie wycieram wszystkich naczyń po wyjęciu ze zmywarki ściereczką, żeby suche odstawić do szafki. Ale znam osoby, które to robią, a dla mnie to jest nudne po prostu. Mi szkoda jest czasu na coś takiego. Jest zmywarka, wyschnie w zmywarce, wstawiam suche, koniec. Ale nie, że ja czekam już tu z gorącej zmywarki, wystawiam, że ja już wycieram i teraz bardziej czyste będą stałe w szafce. No dla mnie to jest nudne, więc mówię, u mnie spadnie, ale u ciebie może nie. Jak mam za dużo zadań pilnych jednocześnie, to się czasami kładę śpię kilkanaście godzin. Tak, to jest po prostu typowy obraz osoby przeciążonej obowiązkami, osoby, która nie wybierze jednego i powie, reszta musi poczekać, tylko po prostu ucieka, bo pójście w sen jest rodzajem ucieczki. Mamy strategię walki, ale i strategię ucieczki, tak? Albo nawet udawania trupa, nie mam mnie, mamusia śpi, nie? I to jest właśnie też z przeciążenia. Kochana Magdo, syn odkłada wszystko na później, nawet jak wstaje do szkoły, to musi poleżeć, spotkania rodzinne to my zawsze spóźnieni i tylko słyszę zaraz, że chwilę mi się to po nocy śni. Przepraszam, tu jakoś tak coś nie wyszło. Magdo, jaki to konflikt, o czym to mówi, a może to program z momentu narodzin, proszę wspomnij.
Jeżeli z narodzin, bo wspomagany poród i dziecko musi być tak wypychane i wypychane do tej szkoły za każdym razem, no to należy odkodować pamięć z tego porodu, ale jeżeli to tam nic nie było, wszystko poszło naturalnie i przed czasem i w ogóle, no to w tym momencie myślę, że trzeba by się przyjrzeć temu, co się dzieje w tej szkole, że nie ma motywacji do tego, żeby tam pójść. No i właśnie tutaj wiele elementów, o których wspominałam do tej pory, myślę, że już dało odpowiedź. Z góry dziękuję za ten temat, proszę. Prawie zawsze jakaś choroba mnie łapała po wykonaniu jakiegoś trudnego, czasochłonnego zadania. Czy to może być program naprawczy? Może być, absolutnie. Ale ostatnio najpierw występuje choroba, jakbym miała zastopować wszystko inne, by móc zrobić w końcu to, co powinnam. Magdo, czy ta zamiana kolejności może mieć znaczenie? Może. Czy to ciało chce mi coś pokazać, czy świat pcha, bym zrobiła to, co naprawdę lubię, ale jakoś zawsze mi na to brakuje czasu, bo to zawsze jest mozolna praca? No i tego nie wiem, ale myślę, że po tym live'ie ty sama będziesz wiedziała, bo wy zadajecie, kochani, takie pytania na dużym poziomie ogólności i znowu trochę trudno mi się domyśleć, czy ktoś mówi o tym, że powinien sobie, nie wiem, oskrobać piętki i tam pomalować paznokcie i sobie to odkłada i to jest ta kategoria, czy ktoś mówi o tym, że ma do wyrobienia paszport na wyjazd z dzieckiem i po prostu jeśli urząd nie wyrobi tego na czas, to po prostu nie polecicie. No, naprawdę są różnej rangi te sprawy do rozeznania, więc zależy, co jest odkładane. Ale jeśli chodzi o chorobę, to tak, czasem może właśnie mózg nauczyć się, że w momencie, w którym właśnie choroba uratowała go z czegoś, no to już zaczyna chorować na samą myśl o tym. Absolutnie tak, tylko nie wiem, o jakich chorobach tu jest mowa, więc nie chcę się tak za bardzo wypowiadać. Natomiast sam mechanizm, dlaczego nie? Czy oddawanie swojej uwagi, bo ktoś właśnie ma najwięcej do powiedzenia i jest najmilszy i przecudowny, jak ja już mam niedoczas, jak ja już muszę wychodzić. I jeszcze jedno, i jak to jest, że zbieram jak odkurzacz emocje innych, a potem się sama pod nimi czołgam. Obie rzeczy, o których piszesz tutaj, no to są historie o stawianiu granic. Czyli jeżeli ty musisz wyjść, bo to jest twój komfort, ty masz potrzebę, żeby po prostu być gdzieś na czas, to po prostu stawiasz komuś granicę, niezależnie od tego, jak jest miły czy niemiły. Po prostu mówisz: słuchaj, przepraszam, w tym momencie zróbmy pauzę, dokończysz mi później albo jutro, jak się zobaczymy. W każdym razie, no jakoś można z tego wybrnąć. Znowu, jak to robić, uczę na webinarze Zdrowe granice i coś czuję, że to mogłoby być dla ciebie przydatne. A o zbieraniu emocji od innych, no to jest znowu o empatii, oczywiście piękna cecha, ale o braku takiego zaopiekowania się sobą, więc jeżeli dobro drugiego człowieka jest ważniejsze niż moje własne, ja jestem taka ustępująca i cały czas od wszystkich zbieram, to polecam esencję kwiatową doktora Bacha, która nazywa się czerwony kasztanowiec, red chestnut. To jest esencja, która właśnie pozwoli na to, żeby wyrównać to i zrozumieć, że maskę tlenową w samolocie najpierw zakładasz sobie, a potem dziecku. Nie uratujesz nikogo, jeśli sama już jesteś na deficycie. A to ciekawe z tą prekrastynacją. Zawsze miałam kompleksy wobec nieżyjącej już teściowej, że jej stół czekał nakryty od rana, a czasem częściowo i dzień wcześniej, by posadzić przy nim gości późnym popołudniem. Dania były gotowe już poprzedniego dnia, a ja oczywiście wszystko w ostatniej chwili. No więc ludzie mają różnie. Pytanie, czy teściowa się w tym dobrze czuła, czy nie. Jeżeli to nie był konflikt i nie był kłopot, to super. Jeżeli to nie chodziło o jakieś jej napięcie ogromne w tym, no to super. Też wydaje mi się, że jeżeli rozmawiamy o teściowych, no to często to są historie, gdzie dziadkowie, czyli seniorzy są na takim etapie życia, że mają trochę więcej czasu dla siebie, bo może już na emeryturze, bo już nie pracują, bo nie mają małych dzieci, którymi się muszą zaopiekować, a jednak rodzice więcej czasu oddają swojego czasu, który mogliby przeznaczyć na siebie właśnie na opiekę nad dziećmi, bo taki to jest etap w ich życiu, a więc wtedy właśnie może troszkę trudniej zdążyć i zrobić coś na czas. No to też by w jakiś sposób usprawiedliwiało, to już taki jest bardzo taki ogólny ogląd, wydaje mi się, że bardzo jasny i czytelny, ale oczywiście można zaglądać, czy to są programy. Wszystkie obowiązki odsuwam w czasie, ile mogę. Rodzi to poczucie, że wszystko przede mną, że czeka na wykonanie, przecież nie ma szans na to, że moje obowiązki ktoś wykona za mnie.
Więc żyję z przekonaniem, że mam tego ogrom, do ostatniej chwili nie potrafię się zmusić, ale ciężko w tym czasie jednocześnie robić rzeczy przyjemne. Od wielu lat żyję w bardzo męczącym przekonaniu, że na nic nie mam czasu. Nie pojadę do koleżanki na kawę, bo nie mam czasu, nie wyjdę na spacer, bo nie mam czasu, nie umiem się zorganizować, żeby wykonać obowiązki i korzystać z wolnego, ale też nie opuszcza mnie ciągłe poczucie, że nie mam wolnego czasu, bo zawsze coś na mnie czeka do zrobienia, co było na wczoraj. Wiele rzeczy tutaj już padło, które mogłyby być odpowiedzią na ten temat. Jedyne dwie jeszcze, jakie bym chciała dodać, to po pierwsze o wsparciu i wspominałam, że tutaj warto jeszcze też zobaczyć, że brak wsparcia w życiu to też może być program odziedziczony po kimś z góry w naszym rodzie. Jeżeli przodkowie nie mieli wsparcia, to być może ja też dzisiaj nie mam wsparcia i pytanie, po kim to ciągnę. I też to może być o tej męskości, czyli jeśli sama, Zosia samosia i dam radę, jeżeli kobieta jest w męskim, no to nie przyjmie tego wsparcia, bo po pierwsze przyjąć oznacza wejść w żeńskie, po drugie musiałaby spotkać mężczyznę, który będzie jeszcze silniejszy, jeszcze bardziej w męskim, żeby mógł dawać, no i to się po prostu czasem wyklucza, ponieważ jak dwóch samców na terytorium się spotyka, to najczęściej wchodzą w walkę, więc no tutaj może po prostu niestety ona wygrać, a on się odsunie, no i znowu nie ma wsparcia, więc tutaj bym patrzyła jeszcze na takie kawałki, o co chodzi z przyjmowaniem, z delegowaniem zadań. Z tym delegowaniem zadań to jest o zaufaniu, też już o tym wcześniej było. A druga rzecz właśnie, no to o tym drzewie, o organizowaniu się i tak dalej, i tak dalej. I mm, aha, i jeszcze właśnie ta druga rzecz, która mi się tu przypomina, no to jest właśnie o tym czasie wolnym, czyli znowu, jeżeli się spiętrzyły zaległości, to jakąś metodą i też na zasadzie odrzucania, co już niekonieczne, no to już odpuścić, ale jednak doprowadzić do tego stanu, w którym jesteśmy w punkcie zero i już działamy na co dzień, na bieżąco, zgodnie z jakąś umową, która nam pasuje, działanie w zgodzie z własnym rytmem, gdzie na wszystko jest czas, troszkę na medytację, troszkę na odpoczynek, troszkę na pracę, troszkę na hobby, troszkę na wszystko. Odrzucenie właśnie tej łapczywości, może nie z wszystkimi koleżankami na kawę i wtedy bez poczucia winy, że z którąś czasem nie, po prostu. Dalej, productive procrastination też jest mega ciekawym zagadnieniem. Czy możesz coś powiedzieć na ten temat, Madziu? Mogę, czyli tak zwana produktywna prokrastynacja. Aż musiałam zajrzeć w internet, żeby zobaczyć, o czym to jest mowa, a mianowicie prokrastynacja strukturalna, inaczej to zjawisko polegające na odwlekaniu najważniejszych priorytetowych zadań przez wykonywanie innych, mniej ważnych, ale wciąż użytecznych czynności, na przykład sprzątanie biurka zamiast pisania raportu. To sposób na unikanie trudnych wyzwań przy jednoczesnym poczuciu bycia zajętym i produktywnym. Więc właśnie chciałam powiedzieć, dajcie mi dowolne litery, a stworzę Wam z tego nazwę, a wtedy zrobimy z tego ogólne pojęcie i jeszcze się okaże, że po prostu w badaniach statystycznych wyjdzie nam jakaś duża pula, grupa osób, która do tego będzie pasować. Oczywiście, że jeśli ktoś prokrastynuje, to może właśnie robić pozory, właśnie udawać, że coś robi, no bo jakoś tam w tym społeczeństwie trzeba funkcjonować, nie chce mu się czegoś zrobić, albo ma słabszy dzień, albo się źle czuje, to będzie po prostu mistyfikował, ale czy trzeba z tego aż od razu tworzyć oddzielne pojęcie i czy od razu do tego będziemy mieli dołożoną konkretną nową strukturę w mózgu tylko po to, żeby do tego pojęcia pasowała? No nie, tutaj raczej w drugą stronę, po prostu popatrzmy, o co chodzi w mózgu i będzie wszystko jasne. Dalej, u mnie początki jakichkolwiek przedsięwzięć i projektów idą bez oporu. Angażuję się, jestem pełna energii i gdy sprawy zaczynają przybierać formę i kształt, to ja wysiadam, idę w sabotaż, bo boję się urzeczywistnienia, ucieleśnienia danego projektu, marzenia i tak dalej. Dodam, że przy porodzie zostałam wypchana z brzucha mamy, a więc już mamy tu wskazanie na to, że to mogło być właśnie to mógł być program właśnie prokrastynacji z tego powodu, czyli jako skutek porodu, ale też właśnie troszkę o tym słomianym zapale i tutaj przede wszystkim bym zapytała właśnie, czyje są te zadania, kto je wymyśla, czy sama, czy ktoś Ci je nakłada i w zasadzie to Twój zawód, który wykonujesz też jest programowy. Macie mój webinar o zawodach w świetle biologii totalnej i to jest bardzo fajny webinar też do tego, co dzisiaj omawiamy, ponieważ ja tam mówię o programach, które stoją za tym, że ktoś wybiera taką profesję w życiu, a nie inną, bo nam się wydaje, że my sami sobie wybieramy zawód, a potem cierpimy i właśnie odkładamy na później. Nie, to jest program. Jeśli jesteś w programie rodowym i dlatego jesteś w tym zawodzie, to nie chcesz go robić. Więc może jeszcze tam zajrzeć i zobaczyć sobie, jaka jest podstawa Twojego zawodu. Może powinieneś po prostu zmienić pracę.
Jak ogarnąć, gdy prokrastynacja jest z tego powodu, że chcę zrobić wszystko naraz, przeczytać kilka książek, wiedzieć na już, posegregować swoje materiały i notatki, tak tego jest dużo, że nie wiem od czego zacząć. Widzicie? Przytłoczenie ilością kęsów, za dużo kęsów naraz, typowa konstelacja pnia mózgu. No i oczywiście typowy obraz wiązu w terapii kwiatowej doktora Bacha. Siedzę, myślę, że aż spałam i czasami nie zaczynam nic robić przez to. Albo zaczynam, ale sił mam tylko tyle, że bardzo małą część z tego robię, dochodzą wszystkie bodźce naraz, przebodźcowanie. Bardzo często rozważam dużo czynników na potrzeby innych i swoje i proces decydowania i wiele rzeczy, które chcę naraz, męczy mnie tylko tyle, że potem i tak niczego nie robię. Czyli właśnie jeszcze kwestia priorytetyzowania, co jest naprawdę ważne, a co nie, ale według Ciebie, a nie kogoś innego. Co jeśli prokrastynacja dotyczy głównie sprzątania i uporządkowania, szczególnie jeśli chodzi o zebrane materiały z wiedzą i informacjami, ale także ogólne sprzątanie domu, duży głód wiedzy i ciekawość, poszukiwanie informacji, notatkowanie, ale gromadzone dane przytłaczają, stwarzają największy bałagan w pokoju. Może po prostu trzeba znaleźć jakiś system na to, jak gromadzić notatki, może je właśnie zapisywać w formie elektronicznej w komputerze, wtedy będzie mniej papierów. Ale też pamiętajcie, praca z papierami, czyli jeśli chodzi o notatki i tak dalej, to jest praca z tożsamością. Mówię o tym bardzo dużo na webinarze o tożsamości, a więc tutaj może być jeszcze jakiś klucz i kolejny biologiczny niezmiennik z poziomu biologii totalnej. Jakich konfliktów biologia totalna może dotyczyć prokrastynacja, co może być przyczyną z punktu widzenia? No to jest oczywiste pytanie, na które już dzisiaj odpowiedziałam milion razy. I jeszcze dwa o prekrastynacji. Kurczę, Magda, ja tak mam i to od dzieciństwa. To jest takie wyczerpujące, po prostu chcę się daną sprawę załatwić natychmiast, żeby się już zakończyła, żeby już było widać efekt. Czyli co? Potrzeba dopaminy. Niestety jest ten efekt, ale zazwyczaj z marnym skutkiem, z wynikiem, albo po prostu tak, no mimo przyspieszeń trzeba i tak czekać na ten wynik, co jest bardzo frustrujące, no i ma się poczucie przegranej. Dobry temat, dziękuję. No i mam nadzieję, że dzisiejszy live Ci to wyjaśnił i też widzisz, jak to zatrzymać. Może właśnie dziś zajmij się tym, co tu i teraz. Dla osób z prekrastynacją właśnie nie wyprzedzaj rzeczywistości, jakby nie musisz dziś zrobić tego, co jutro. Dziś sobie zagospodaruj czas tymi zadaniami, które sama wymyślasz, a nie wpadają Ci z zewnątrz. To jest bardzo istotne. A uczenie się na egzamin, który będzie za 2 lata, ogromny strach, no bo w języku obcym. No i tutaj ja chcę powiedzieć, to nie musi być prekrastynacja, to może być po prostu rozsądne. No, na przykład studenci medycyny uczą się do swoich egzaminów medycznych 5 lat z wyprzedzeniem, cały czas uczą się na wyrost, bo po prostu to chodzi o ludzkie życie. Tutaj żarty się skończyły, tak samo prawnicy, to są te wszystkie tak zwane ciężkie studia, gdzie jest bardzo dużo nauki. To może być po prostu rozsądne, że ktoś sobie rozkłada na kawałki, na etapy i wie, że jeśli nie zacznie wcześniej, to potem po prostu się z tym nie wyrobi, także akurat ja tutaj nie uważam, żeby to była prekrastynacja, ale problem prekrastynacji w takim przypadku mógłby być wtedy, i znam takie przypadki, kiedy na przykład ktoś uczy się z dużym wyprzedzeniem i nie zapamiętuje i ma problemy z pamięcią, mgłę mózgową właśnie i w zasadzie co z tego, że się uczył 2 lata temu, jak później przed egzaminem i tak się musi nauczyć jeszcze raz. No to tak, to wtedy to jest false start, strata czasu, bo musisz kilka razy zrobić to samo. No to po pierwsze dobrze jest to wyleczyć i znaleźć sposób jakby na to, no przede wszystkim powód, przyczynę, ale po drugie właśnie dobrze jest wtedy dostosować ten czas uczenia się do egzaminów do siebie, czyli właśnie na miarę moich możliwości uczę się wtedy, kiedy właśnie to zapamiętam. I to jest koniec Waszych pytań, kochani, które nadeszły do mnie wcześniej, 3 godziny mi to zajęło, a teraz przechodzę do Waszych pytań, kochani. A tak naprawdę modlę się, żeby ich już nie było, żeby się okazało, że po prostu temat jest wyczerpany. Jeśli jednak nie, to oczywiście odpowiem, a więc start. Jeśli są jakieś pytania, to piszcie. Odkładam na ostatnią chwilę i nie mogę się przemóc, jestem z tego powodu na siebie zła, nie wiem dlaczego. Wiem, że urodziłam się 3 dni później niż oczekiwano. 3 dni to nie jest aż taki termin, aczkolwiek jeśli było bardzo duże ciśnienie, bo rodzice oczekiwali, no to też mogła się stworzyć jakaś presja i takie oczekiwanie i wtedy ten program się wgrywa. Natomiast tutaj właśnie o tej autoagresji, tak, jestem na siebie zła, wchodzę w poczucie winy. Pamiętajcie, pod każdym poczuciem winy zawsze jest nutka złości. To też jest bardzo istotna informacja, a więc właśnie nie wiem dlaczego, no złość pojawia się w momencie, kiedy jest jakiś brak, czyli nie masz satysfakcji z czegoś Ci brakuje. Proszę, sprecyzuj, czego Ci brakuje i nie będzie tej złości, bo to trzeba zrobić, zaspokoić tą potrzebę wtedy.
Jestem pierwszy raz, ale znalazłam dużo rzeczy, które warto wysłuchać z tego wykładu. Cieszę się bardzo. Jak odróżnić ten szept duszy wskazujący najlepsze z możliwych ścieżki w życiu, polegające na odpuszczeniu czy odroczeniu pewnych tematów, czy prekrastynacji, czy prokrastynacji? Jak odróżnić ten szept duszy od czego? Od intelektu, od głowy, od myśli, od rozumu, wchodząc w pole serca, w koherencję serca i umysłu, gdzie właśnie to wszystko jest w przepływie i w idealnej równowadze, w idealnym porządku. Gadać z duszą. Jeżeli tak po ludzku się tego nie potrafi, bo kto nas tego uczy, w szkole nie ma takiego przedmiotu, to po prostu dać taką intencję i ponawiać to, bo można się swojej duszy nauczyć i nauczyć się jej słuchać. Niektórzy czują jej zapach, niektórzy widzą jej kolory, odróżniają dźwięki, słyszą głosy. No, to już jest zaawansowany poziom rozmowy z duszą, ale to jest wypracowane, to jest wyrobione. My możemy to osiągać. I też mi się wydaje, że jeżeli nie idziemy ścieżką swojej duszy, to po prostu mamy kłody pod nogami, że jak wejdziemy na tą ścieżkę duszy, to już to nas po prostu niesie. Czy prokrastynacja może być związana z niedoczynnością tarczycy? Może być. Jak najbardziej. Bardzo wartościowy webinar, dziękuję, dziękuję. Wdzięczność za taki live, mega wiedza, dziękuję. Czy prokrastynacja nie jest też formą autosabotażu? Odwrotnie bym powiedziała, jest wynikiem autosabotażu, czyli jeżeli właśnie gdzieś mamy wgrany program autosabotażu, czyli sabotaż na sukces, na realizację, to wtedy właśnie prokrastynacja będzie narzędziem do tego. I chyba ostatnie na razie, jak widzę, a jak rozwiązać prokrastynację wynikającą z porodu cesarskiego i zaindukowanego oksytocyną? Jeżeli samo uświadomienie nie wystarcza i jakaś wizualizacja, że jednak przechodzę przez ten poród tak, jak to powinno być i nigdy nie było inaczej, bo można sobie to wgrać i zmodelować poprzez właśnie powtarzanie, przez wizualizację i jakby takie nadpisanie sobie tego zapisu, to wtedy polecam pracę w kinezjologii, albo w hipnozie, albo w tych technikach, które wspominałam, w regresingu i tak dalej, dlatego że wtedy można się cofnąć właśnie do tego, przeżyć to jeszcze raz i odpamiętać z pamięci komórkowej. Mikrokinezyterapia, One Brain, bardzo dobre techniki do tego. Hidden Mind, bardzo dobre techniki. Bardzo dużo technik wymieniam w live'ie pod tytułem Jak uwolnić emocje. Tam właśnie mówię o tych technikach i w komentarzach pod tym live'em są wypisane te techniki w takim przypiętym moim komentarzu, to jest tam chyba ze 40, a jeszcze ludzie cały czas dopisują następne, które im się sprawdziły, także odsyłam, bo tam myślę, że jest bardzo dużo wartościowej wiedzy. Kochani, wydaje mi się, że nie ma następnych pytań i wyczerpaliśmy temat, co bardzo się cieszę. Jeżeli tak, to w takim razie się żegnamy. To jest moment, żeby pisać pożegnania. Jak zaczniecie pisać pożegnania i polecą serducha na zakończenie, jak zawsze, to ja już będę wiedziała, że nie ma więcej pytań. Póki co chciałabym Wam powiedzieć, wszystko jest ok. Wszystko jest dobrze w całym stworzeniu, wszystko jest na miejscu tak, jak ma być, ponieważ to, co reprezentujemy na poziomie behawioralnym, jest po prostu odzwierciedleniem wszystkich naszych innych, wyższych poziomów. Jeżeli chcesz to zmienić, co obrazuje w Twoim życiu, to po prostu proszę, odnieś się do innych poziomów i tam znajdziesz klucz do sukcesu. Ja dzisiaj pokazałam wiele takich punktów, do których warto się dostać i wierzę gorąco, że to pomoże. Jeśli było tego za dużo, to polecam wrócić do tego za jakiś czas, bo może właśnie wtedy ucho usłyszy coś nowego. Za wszystkie Wasze lajki, za subskrypcje, za udostępnienia, bardzo z serca Wam dziękuję. Jest moją misją szerzyć ten kanał, dzielić się wiedzą, według mnie bezcenną i bardzo, bardzo pomocną, która skutecznie pomaga w uzdrawianiu i uwalnianiu różnych konfliktów. Wspieram Was bardzo w Waszych pracach. Dziękuję za wszystkie komentarze w mediach społecznościowych i obiecuję, że gdzieś w granicach miesiąca zrobimy kolejny live na żywo. Już tematy tutaj czekają w kolejce, powiadomię Was na bieżąco. A tymczasem życzę pięknego czasu przed świętami i jeszcze Wam będę życzyć wesołych świąt. Za tydzień pojawi się live o chorobach świątecznych, to też myślę, że będzie bardzo ciekawa sprawa i życzę Wam pięknych świąt
Będę jeszcze do tego wracała. Widzę, że te serducha już lecą. Ja jeszcze swoje też tutaj za chwilę dołożę. O właśnie. I co, kochani? Żegnamy się, ale nie na zawsze. Z miłością i światłem.